W 2024 filmy na kanale Uwaga Naukowy Bełkot były wyświetlone 17 700 000 razy i one wygenerowały przychód w okolicach... Przed Państwem Dawid Myśliwiec, Naukowy Bełkot. Dawid, na start. Dlaczego? Ale tak naprawdę dlaczego robisz YouTube'a i jak to się stało, że robisz go 10 lat? Wielu twórców napisało książki w Altenbergu, które po roku już się nie sprzedają wcale. Radek Kotarski to jest człowiek, który czego się nie dotknie, to zamienia w złoto. Ja mam podobną umiejętność, tylko ja czego się nie dotknę, to zamieniam Rozumiem. Jak wytłumaczyć ludziom w ciekawy sposób, czym jest latencja wirusowa, a ludzie nie wiedzą, że się kontynenty ruszają. Wykorzystywane są tutaj niedoskonałości ludzkiego umysłu. To jest walka, w której się nie da wygrać. Co musiałoby się stać, Dawid, żebyś przestał robić YouTube'a? Cześć. Fajnie, że jesteś. Zgaduję, że chcesz się czegoś nauczyć. Świetnie się składa, bo nasz gość to jedna z niewielu osób, która właśnie w tym się specjalizuje. Uczy nas wszystkich od ponad dekady. Głęboko wierzę, że pomaga nam w szczególny i przyjemny sposób nałożyć filtr mądrej, budującej i obiektywnej wątpliwości wobec otaczającej nas rzeczywistości. Uczy nas podejścia naukowego do wszelkich zagadnień, abyśmy efektywniej poruszali się w dłuższej perspektywie w stronę prawdy. Przy okazji, według mojej definicji, jest przedsiębiorcą, który w oparciu o swoje zainteresowania stworzył kanał YouTube, a z kanału biznes. To jak robić jedną rzecz przez ponad 10 lat, nie tracąc motywacji, postaram się nas dziś od niego nauczyć. Nasz gość ma specyficzną i ciekawą wersję growth mindsetu. Mam podejrzenia, a precyzyjniej mój research na to wskazuje, że ma go od bardzo wczesnych lat dzieciństwa. To, czy się z nim urodził i w jakiś sposób nadpisały do jego geny, czy może wgrało mu go otoczenie, postaram się dla nas dziś zbadać. Oddaję Ci naszego gościa, YouTuber, którego możesz znać z kanałów Uwaga Naukowy Bełkot, Nauka bez fikcji oraz wyłącznie Naukowy Bełkot, podcaster, doktor chemii na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej, komentator sportowy, właściciel kawiarni Cafe Heca, tak, ona istnieje, autor prawie 3 książek oraz jedyny koszykarz, który potrafi powiedzieć, jak długo może żyć człowiek, dlaczego ewolucja ciągle tworzy kraby i komu, ale tak naprawdę przeszkadzał azbest. Prywatnie człowiek z bardzo otwartą głową i chyba tylko on wie, kto jeszcze. Przed tobą Dawid Myśliwiec. Cześć Dawid, dzięki, że wpadłeś. Dzień dobry wszystkim. Wow. Długo pisałeś takie kopii? No, powiem Ci, że długo piszę takie kopii, przez praktycznie cały czas przygotowania do podcastu. Na ile się przygotowywałeś? Przyznaj się teraz. Mam nawet tracker godzinny. Tak? I tak, i wiem ile w godzinach. Ale nie powiem tego głośno, mogę Ci powiedzieć prywatnie, ale to padł jeden z rekordów, jeżeli chodzi o przygotowanie do tego odcinka. Okay. Ciekawe, bo ja się nic nie przygotowywałem. O to właśnie chodzi. Tak? Dobra, Dawid, na start. Dlaczego? Ale tak naprawdę dlaczego robisz YouTube'a i jak to się stało, że robisz go 10 lat? Oj, dlaczego? Nie wiem, może dlatego, że jestem próżny i kiedyś, bardzo dawno temu, to był chyba 2007 rok albo 2010 to mógł być rok, czyli 15 lat temu zacząłem sobie dorabiać trochę punktów do stypendium na studiach, biorąc udział w Festiwalu Nauki i okazało się, że to, co robiłem prywatnie, czyli opowiadanie ludziom jakichś tam ciekawostek, korzystanie z tego, że mam fatalną pamięć do imion. Chyba że ktoś jest noblistą, ale dobrą pamięć do w zasadzie wszystkiego innego. To opowiadałem, zrobiłem jakieś prezentacje, parę punktów do stypendium naukowego zdobyłem i powtarzałem tę praktykę
jakiś czas, konkretnie co roku, jak ten festiwal się pojawiał. W pewnym momencie już nawet nie było tak, że musiałem mieć jakiegoś pracownika naukowego nad sobą, tylko zaufano, że mogę ja być kierownikiem projektu nawet jako doktorant, co w polskim systemie edukacji takim skostniałym wcale nie jest bardzo naturalne. I na pewnym etapie, po którymś wykładzie, to ten festiwal nauki trwał tydzień, ja sobie tak planowałem, że mieć 1-2 wykłady dziennie. W sumie nie potrzebowałem aż tyle, ale też sprawiało mi to jakąś tam satysfakcję, mogłem się kreatywnie wyżyć. Po którymś etapie podszedł do mnie jeden z uczestników, powiedział, że był wcześniej, mógłby przyjść później i on w ogóle by to oglądał na YouTubie. No, w internecie jakby można było to robić. Ja sobie wtedy zdałem sprawę, że w kieszeni mam telefon, który może wystarczająco dużą jakość nagrać, żeby to spróbować zrobić. Sprawdziłem, czy to jest może coś dla mnie i okazało się, że jest to coś dla mnie, bo ja jestem osobą, która się naprawdę lubi uczyć nowych rzeczy i to jeżeli coś mam w genach, w sensie odziedziczyłem po rodzicach, to myślę, że właśnie takie łatwość nurzenia się powtarzaniem tej samej rzeczy kilka razy i to, że jestem, wydaje mi się, kreatywny i lubię się wyżyć. W sensie, jak się na coś decyduję, to nie robię tego w półśrodka, czyli albo nie robię, albo robię najlepiej, jak tylko się da. Więc mam takie fazy. Moja żona się śmieje, że mam zajoby i zdarza się na przykład, że uczę się czegoś do momentu, w którym uznaję, że to już wystarczy i że dalej to już by było pójście w jakąś tam eksperckość, a to jest mi niepotrzebne. Po czym przychodzę do następnego zajęcia. No i takie, nie wiem, było swego czasu ze składaniem komputerów, że gdzieś tam zbudowałem sobie komputer do pracy i tak sobie myślę, kurczę, a może by zbudować sobie custom loopa wodnego. No to zbudowałem custom loopa wodnego, to myślę, kurczę, a gdyby jeszcze przerobić obudowę na przykład, no i jakąś tam obudowę rzeczywiście przerobiłem, tak że te rurki wychodzą na zewnątrz, wentylatory, no i w pewnym momencie wyszło na to, że odebrałem z paczkomatu takie urządzenie do rozpinania złączek kabli do wentylatorów, w ogóle kabli, żeby gdzieś tam otwory w tej obudowie nie były za duże. Po czym zorientowałem się, że dalej no to już jest trochę za dużo dla mnie i przeszedłem do jakiejś nowej aktywności, która gdzieś tam mnie tak manualnie zajmowała. Wydaje mi się, że to się nasiliło po tym, jak rozwaliło mi się tak już na dobre kolano po grze w kosza. Że po prostu bardzo długo tym takim aktywnym zajęciem fizycznym było trenowanie koszykówki. Tam to wielopoziomowo się odbywa. To jest i siłownia, jakieś przygotowanie do meczu i taki zasadniczy trening koszykarski. Ja to bardzo, bardzo, bardzo lubiłem i bardzo, bardzo myślę, tego mi cały czas brakuje i ciężko będzie mi tę taką pustkę zapewnić, bo w przeciwieństwie myślę do wielu osób, które ze mną tę koszykówkę uprawiały, inne aspekty mnie jakoś mało jarają. Mnie bardzo interesowało granie w koszykówkę, ale na przykład, nie wiem, bycie działaczem, agentem, trenerem, jakimś prezesem, sponsorem. To wydaje mi się jednak nie jest dla mnie w tym aspekcie. Czyli nawet nie, powiem szczerze, nie to, że nie oglądam koszykówki celowo, ale nie miałem czegoś takiego, że przestałem grać w koszykówkę, to rzuciłem się nagle, nie wiem, na oglądanie NBA, na oglądanie polskiej ligi, na śledzenie tych rozgrywek. Dla mnie atrakcyjne było wyjść na boisko, zrobić jak najlepszą pracę, czy to na treningu, czy to na meczu. Więc wydaje mi się, że te aspekty jakiejś mojej natury sprawiają, że ten zawód, który mi się trochę wymyślił, zrobił przypadkiem, bo jakby mnie ktoś 20 lat temu zapytał, kim chcę być, no to w życiu bym tego nie opisał. Ja się do dzisiaj śmieję, że jak zaczynałem, to sobie myślałem, że a nuż ktoś będzie chciał jakiś wykład popularno-naukowy zrobić i może będę dorabiał drugą pensję, powiedzmy w ten sposób, gdzieś w weekendy jeżdżąc na wykłady. A jednocześnie cały czas dużą satysfakcję dawało mi, czy to na studiach, czy nawet nie tylko na studiach, gdzieś tam poza tym głównym nurtem nauki, poukładanie sobie jakichś rzeczy w głowie, że
jest jakieś ciekawe zjawisko i ja na przykład wiem, czy kałuża wyschnie szybciej, jak jest wiatr, czy nie ma wiatru, czy dlaczego suszymy włosy suszarką, a nie wkładamy do piekarnika. To było to takie satysfakcjonujące, że nie wiem, jest jakieś ognisko organizowane, gaśnie ogień, no ale można przestawić cegły tak, żeby na przykład wiatr trochę inaczej powietrze zaczęło się trochę inaczej przez to ognisko poruszać, zwężkę Venturiego zrobić i ten ogień się roznieca. I to było takie trochę satysfakcjonujące, że można przekuć taką wiedzę, którą wiele osób uważa, że ona jest niepraktyczna, na w zasadzie wszystko dookoła. Jest kombinacja cech, którą myślę byłbym w stanie przekonująco tutaj przedstawić, która sprawia, że 10 lat jestem w stanie dalej robić to samo, że sobie wymyślam nowe tematy, skaczę po tych tematach, że mogę nową formę prezentacji tego pokombinować w zasadzie z każdym filmem. Ale jest wielce prawdopodobne, że to było takie, wiesz, ocenianie historii, jak się te historie zna, więc może po prostu miałem szczęście, że któryś film mój zażarł i potem to poszło rozpędem, potem trafiłem na jakiś dobry viral, bo pamiętam, że taki pierwszy viralowy film, który się poniósł, to był Homunculus. Strasznie dawne czasy internetowe. Zaczęli mnie więksi twórcy wówczas podawać. 8-9 lat temu to naprawdę na YouTubie dużo znaczyło, jak cię podał milionowy kanał, a ty masz 80 000 subskrypcji, ludzie przyszli, zobaczyli, że kurczę, to ten typ nie tylko mówi, że jak wstrzykniesz męską spermę do jaja kurzego, to nie wyjdzie ludzik, ale też tłumaczy na przykład, dlaczego jest nam gorąco, jak jest 36 stopni na dworze, czyli temperatura ludzkiego ciała, dlaczego nam jest wtedy gorąco. Przecież to z takiego punktu widzenia wiadra wody stojącego w 36 stopniach powinno być idealnie, nie? Więc oni może zauważyli na przykład, że jest coś więcej, zostali i to nie był taki jednorazowy nalot, tylko za każdym takim przypływem kiedyś w tych zamierzchłych czasach subskrybentów ci ludzie dostawali coś ciekawego, zostawali, może nawet stawali się, można powiedzieć, wiernymi fanami. Więc ciężko jest mi powiedzieć. No ja jakbym miał to skrócić, to jest to, że mam naturę, która się rzuca na 100%, jeżeli już na coś decyduję. Nie lubię robić rzeczy tak samo, więc cały czas staram się ulepszać. I jednocześnie jestem na tyle próżny, że lubię ludziom opowiadać ciekawostki i jeszcze pokazywać przy tym swoją twarz. Okej, fair enough. Mówiłeś, że w pewnym momencie może to było tak, że właśnie jakiś film zażarł. Z drugiej strony dodatkowo czuję, że to nałożenie tego, że jakby stawiasz sobie sam jakieś wyzwania, nawet jak ich nie ma, to tak na dobrą sprawę to właśnie tak jak mówisz, ulepszasz i to ci sprawia satysfakcję. Kiedyś słyszałem właśnie taką teorię, że ci youtuberzy, którzy robią to właśnie długo, w pewnym momencie i to najlepiej, jak to jest w miarę na początku, muszą złapać jakiś taki pik, tak jak mówisz, ten viral i mam takie podejrzenia, że możliwe, że YouTube zna ten mechanizm i wypycha na przykład pierwsze filmy na kanałach, bo mam dwa, epizodyczne totalnie potwierdzenia, ale mam takie dwa, nie? Więc, więc może tak jest. Nie szybko jeden film się tak dobrze obejrzał, ale on nie wiem, czy poszedł viralem, natomiast taki viral, który się odnosił do rzeczy, o której było głośno, no bo jedna sprawa to jest to, że zrobiłem, nie wiem, film o sterydach, w którym opowiadałem, że jak ktoś przyjmuje sterydy anaboliczne, to umalują jądra i wiadomo, że jest grupa ludzi, którzy słysząc takie rzeczy mówią, no właśnie, koksiarze, coś tam, nie? I to jest taki low hanging fruit, powiedzmy, żeby w takie tony uderzyć. Natomiast ten film o homunculusie, o którym mówiłem, to był temat, który po prostu wszyscy grzali i tam naprawdę wielcy twórcy opowiadali, że oni będą testować to, sprawdzą, czy można rzeczywiście, jak się wstrzyknie spermę do jajka, to czy coś tam się dzieje, no bo były te rosyjskie fejki, swoją drogą właśnie rosyjskie. I tam to nie tylko trafiło na taki temat, który gdzieś tam obejrzę i zostawiam, tylko bardzo wiele osób to wtedy interesowało i oni aktywnie poszukiwali informacji na ten temat, więc nie wiem, czy YouTube aż tak sprytny jest, może jest, a tym bardziej nie wiem, czy taki sprytny był 9 czy tam 8 lat temu, nie? Mógł nie być, ale... No bo kiedyś była ta spirala subskrypcji, przybywa ci subskrybentów, przybywa wyświetleń, przybywa subskrybentów, więc ja się na końcówkę jeszcze tego mechanizmu załapałem gdzieś. Tak. Teraz to już nie ma znaczenia, prawda? Nie ma nie chcę powiedzieć żadnego, bo jednak na pewno łatwiej jest agregować subskrybentów
Czyli jest to jakaś miara pomocnicza pewnie. Jest miara pomocnicza, tak. No, że trafiasz na popularny film na kanale, który ma 300 subskrypcji, to myślisz sobie, to pewnie jest ten jeden udany film na tym kanale, nie? Jakbyś trafił na film na kanale, którym nie znasz, który ma 300 000 subskrypcji, no to jest większa szansa, że klikniesz, zobaczysz, co tam jeszcze jest. Tak, zgadzam się. Spoko. Mówiłeś o tym, że może to wziąłeś od rodziców w genach, tą taką... Nie wiem, jak to nazwać, no bo ja to nazywam trochę growth mindsetem i tylko, że to ma bardzo Skłonność do uzależnień, tak? Znaczy, pewna mania i uzależnienia, tak, też tam są w tym growth mindsetie, ale tam głównie moim zdaniem chodzi o taką czystą formę otwarcia na eksperymenty, odrzucając trochę właśnie ego, o którym ty powiedziałeś, że może masz trochę próżności, bo się pokazujesz. Jest to w pewnym cudzysłowie, bo ja przynajmniej jest to też w pewnej prawdzie. Tak, ja przynajmniej tak to postrzegam, bo gdzieś między słowami kilka razy usłyszałem od ciebie, że ty właśnie to, czego ty szukasz, mam taką hipotezę, nie? Popraw mnie, jeśli się mylę. Jeżeli gdzieś jest łatwo, to tam nie pójdziesz, jeżeli gdzieś jest trudno, to zaczniesz to robić. Trochę tak. Ja się... No właśnie. Lubię się podśmiechuję się trochę z kolegi mojego po fachu, bo Radek Kotarski to jest dla mnie człowiek, który czego się nie dotknie, to zamienia w złoto. Wczoraj widziałem sztuka teatralna, nie? Napisał sztukę, ona była wystawiona w prawdziwym teatrze, więc to jest człowiek, który czego się nie dotknie, to zamienia w złoto. Reklama banku, tu Wabank. Ja mam podobną umiejętność. Tylko ja czego się nie dotknę, to zamieniam w zapierdol. Rozumiem. Więc troszeczkę inaczej nas tutaj natura obdarzyła. Mimo, że... Taki Midas, ale odwrotny. Tak, taki Midas, tylko że dotyka cię ten Midas i ty musisz o pierwszej w nocy robić audio do filmu nagle, nie? To jest ten rodzaj dotyku. Że wiesz, przychodzi do ciebie Radek Kotarski i mówi, chodź, zrobimy razem projekt i ty wiesz, złoto leci. Przychodzi Dawid, mówi, chodź, zrobimy razem projekt i potem o pierwszej w nocy mamy calla, bo trzeba podmienić FX-y w filmie. No tak, no podsumowując, no bo tak, ja sobie nawet to zanotowałem, bo mówię, nie zapamiętam. 32 godziny podcastu i to licząc tylko ten jeden, 536 filmów na 3 kanałach w sumie. Sumarycznie 1 052 000 subskrybentów łącznie na 3 kanałach. Oczywiście gdzieś jest pewne pokrycie. Ten trzeci kanał to już w ogóle nie funkcjonuje, bym powiedział, ta nauka bez fikcji. Widziałem, że tam bardzo dawno on był we współpracy z Interią, ale to nie było tam przedłużone. Natomiast... No ale powstało tam trochę filmów. Powstało tak? tam trochę filmów. Ja szacuję, nie wiem, czy ty też skrupulatnie liczysz, ale ja liczę na przykład, że między 5 a pewnie bliżej 10 000 godzin researchu, tak bym obstawiał, nie? Dzisiaj masz też 2 osoby. No i co sprawia, że wiesz, tak jak mówisz, ja też to czuję, że to jest zapierdol, nie? Sam sobie to stworzyłeś, tylko że no, tego jest taka ilość, no śmiem twierdzić, że taki klasyczny człowiek nie robi takich rzeczy w takim interwale. Nie? No nie. Krótka wstawka. Pewnie o tym nie myślałeś, ale ten kanał oglądają osoby podobne do ciebie. Kilkukrotnie właściciele dużych firm i mniejszych biznesów mówili mi, że są to jedyne lub jedne z niewielu treści na polskim YouTube, które konsumują. To grupa, do której bardzo ciężko dotrzeć. Dlatego, jeśli masz dla nich wartościowy produkt, napisz do mnie maila. Sam wiesz, że warto rozmawiać. To może być jedyna okazja. A jeśli uważasz, że nasze odcinki wyróżniają się jakością i czujesz, tak jak ja, że inwestując w marketing wideo zwiększasz szansę na zdominowanie swojej niszy, odezwij się. Osobiście pokażę Ci statystyki 2 kanałów, które stworzyliśmy od zera. Jeśli masz już swój kanał, możemy pomóc Ci robić to lepiej. Jeśli dopiero o nim myślisz, szybkie warsztaty i pierwsze materiały według naszej metodyki powiedzą, czy ta forma sprawdzi się u Ciebie. Kontakt masz w opisie, wracam gadać. Jeszcze jakiś czas temu, jak to było głównie moim sumptem robione, w sensie mojego czasu, to byłem w stanie oszacować tak pi razy oko, ile godzin pracy musi się przełożyć na minutę filmu. I to było mniej więcej 1 do 1, czyli godzina
pracy, research, nagranie, które jest teraz najszybsze, montaż i potem jakieś tam przygotowanie do publikacji, to było minuta filmu. Potem to dryfowało w kierunku 2 godzin. No teraz jest to dużo trudniej szacować, no bo w części researchu, fact-checkingu, sprawdzania tych filmów pomagają mi inne osoby. Ale myślę, że teraz się zbliżamy gdzieś do 10 godzin, czyli taki 15, chociaż nie wiem, czy już nie przekroczyliśmy 10 godzin, odkąd tam udźwiękawiamy animację, albo się pojawiła graficzka i niektóre ilustracje czy tła są po prostu customowo robione, więc myślę, że teraz nie skłamię, jak powiem, że minuta filmu to jest takich 10 osobogodzin pracy. Czyli jak wychodzi 15-20 minutowy film, to jest to dużo większe. Teraz staram się też wyciągnąć ze swojej głowy w kierunku zespołu przygotowanie takie koncepcyjne, bo ja, tak jak mówię, lubię się kreatywnie wyżyć i jak są jakieś okazje, żeby coś wizualnie jakoś fajnie pokazać, czyli na przykład mieliśmy taki film Skąd wiemy, że palenie papierosów powoduje raka. I tam bardzo mocno poszliśmy w takie praktyczne przygotowanie tego wszystkiego, czyli jakieś wycinki z gazet poznajdowane, żeby nie robić animacji, tak jak zwykle robimy, co jest nie jest łatwe do zrobienia, nie? Ale to jest najłatwiejszy kierunek, bo to jest po prostu, jesteś dobry w robieniu animacji, to robisz dobre animacje, jesteś słaby w robieniu animacji, robisz słabe animacje, nie masz pomysłu na animację, to wrzucasz birola ze stokowej bazy, nie? Ale czasami gdzieś tam idziemy ten kroczek dalej. No i to moim zdaniem wizualnie bardzo fajnie tam zażarło. Podpatrzyłem, już nawet nie pamiętam na którym kanale, że takie stare kineskopowe telewizory można wykorzystać i tam w tym filmie jest tak jakby 2 razy Dawid w kadrze, tylko raz jest wyświetlany na starym telewizorze. To jest wszystko tak moim zdaniem całkiem ciekawie zrobione. Focus pooling w ogóle tam wyszedł na anamorficznym obiektywie, jakbyś tak był zainteresowany, nie? Więc jest tam takich rzeczy, które ja gdzieś tam podpatruję i próbuję je tak jakby opowiedzieć, co my chcemy uzyskać reszcie zespołu. I ja mniej więcej wiem, jak to można by uzyskać, bo tak jak mówię, mam to skrzywienie, że jak studiowałem chemię, to czytałem skład chemiczny wszystkiego i się zastanawiałem, po co coś tam jest. I teraz mam tak, że oglądam jakiś film na YouTubie i on jest spoko, fajny, ale widzę jakiś tam efekt i sobie myślę, dobra, okej, to trzeba zawrzeć. Nie? Był taki moment, że zauroczyły mnie, mogę chyba tak powiedzieć, takie jakieś tekstury i taki efekt trochę animacji poklatkowej i zaczęliśmy parę lat temu animację robić nie w 24 klatkach, tak jak filmy kręcimy, tylko w 12 albo w 8 w ogóle, że był taki efekt niepłynnego ruchu. Nakładamy, mało kto to zobaczy, nie? Ale na każdą animację nakładamy szum taki, żeby był trochę analogowy, tak jak zaszumione są u nas obrazy, bo kręcimy raczej w formatach typu ProRes RAW albo BIRAW, który ma bardzo dużo szumu i nie cały ten szum usuwamy, żeby on nie był taki digitalowy bardzo mocno. Zresztą dlatego teraz marzy mi się przesiadka na obiektywy stricte takie cine, żeby zejść z tych, bo na razie jednak większość naszych szkieł to są szkła fotograficzne, które są super ostre, a jednak taki niedoskonały obraz jest dla mnie wizualnie ciekawszy. Totalnie to kupuję. I na przykład my ten szum nakładamy też, żeby był mniej więcej spójny z animacjami. My nakładamy na to aberrację chromatyczną, żeby jeżeli u nas jest tekstura jakaś na tej animacji, powiedzmy papieru jako tła, to żeby to przypominało chociaż odrobinę jak papier kręcony przez obiektyw, czyli gdzieś jak ktoś się przyjrzy, to na krawędziach tych animacji bardzo często zobaczy, że się niebieski z czerwonym rozjeżdża, czyli pojawia się ta aberracja, czy tam fioletowy rozjeżdża, więc się pojawiały te aberracje chromatyczne. To wszystko jest takie, że animacje moglibyśmy na przykład wyeksportować w minutę, a eksportujemy 10 minut przez to, że tyle tych efektów jest nałożone, a jednocześnie w 4K ona cały czas jest robiona, więc tak. Puszczacie materiał w 4K, tak? Tak, puszczamy materiał w 4K, bo kręcimy w 6K. Okej. Po to, żeby robić zbliżenia bezstratne. Z jednej strony to rozumiem, ale ja jakoś lubię ten format HD i dokładnie wiem, o czym mówisz, ale ten taki analog vibe, wiesz, z HD może być fajniejszy, ale rzeczywiście, nie wiem, przeskalowanie w ogóle 4K w HD to jest w ogóle game changer totalny, nie? Ale no rozumiem. Poza tym
tam się zaczyna dużo większy budżet, jak wszystko robisz w 4K, bo musisz mieć inny storage w ogóle i tam dużo rzeczy robisz. No tak, tylko że na przykład filmy, które my wypuszczamy, no to bardzo rzadko surówka wymaga magazynowania. Okej. Bardzo rzadko, więc Dobra. ja po prostu mam Bo ja trzymam. 3 terabajtowe dyski, na które po USB-C nagrywamy z naszej kamery i po prostu one są w rotacji. Jestem w stanie wszystkie takie ongoing projekty w zasadzie na tych dyskach trzymać. No pomijając to, że backup gotowych filmów, jakichś tam takich niepowtarzalnych rzeczy typu wizyta w CERN-ie w Czarnobylu, no to wszystko mamy zbackupowane i tam tego jest naście terabajtów w tym momencie na serwerze naszym. Ale tak, no to się pojawia i pojawiają się też ograniczenia sprzętowe, w sensie no nie na każdej maszynie można płynnie z tym pracować, co my chcemy robić i no nie da się ukryć, że to może tak powiem, szczęśliwie więcej niż 4K moim zdaniem nie ma sensu i nigdy nie będzie miało, więc jeżeli chodzi o przynajmniej tę rozdzielczość, to my jesteśmy tam, gdzie powinniśmy być. Dyski zaraz urosną, to będzie Dyski chwila, urosną, to jest jedno, a drugie, no że już tak naprawdę wydaje mi się, że 4K to jest taki docelowy format, tak jak wiesz, no w kinie IMAX to jest powiedzmy, już więcej jest bez sensu, no to w takim delivery materiałów wideo na potrzeby czy streamingu, czy właśnie, no YouTube to też pewna forma streamingu, to 4K to jest taki, że jesteśmy tam, gdzie już powinniśmy być. I teraz zbliżamy się po prostu, jeżeli będziemy teraz płynnie pracować z tym, co mamy, to jesteśmy powiedzmy w domu. Nie? Tak, to jest koniec upgrade'ów. Ja też tak czuję, tylko teraz będą już rosły matryce tylko, nie? Ale do 4K raczej się zatrzymamy. Tak. No i global shutter wszędzie. Tak. Dobra, widzę, że ty jesteś maniakiem, tak? Ja to czuję, nie? Lubię wiedzieć, nie? Lubię wiedzieć rzeczy, co jest problematyczne i... Teraz spróbuję tak się napić, żeby ci nie siorbać audio i nie robić jednocześnie jakiegoś takiego komuś, kto... Ja mam dobry odsłuch, więc powiem ci, kiedy jest dobrze. Na luzie, w ogóle się tym nie przejmuj. No, ale tak. No, ja lubię gadżety, ja też jestem gadżeciarzem, ja się śmieję, że mamy więcej sprzętu niż talentu i mam takie rzeczy mam w studiu, które wyciągam raz na kwartał, to bym chciał, pół roku, rok, które się wykorzystuje. No ale mam na przykład ProLensa, to taką długi obiektyw makro z tą tubą, który można teoretycznie do wody zanurzyć. No i tam on naprawdę fajne efekty daje, jak właśnie te takie praktyczne rzeczy się rozłoży i na przykład chcesz pokazać fragment jakiejś książki, czy gazety, czy nie wiem. Mam maszynę do pisania, na której chyba mój tata pisał pracę inżynierską. I zdarza mi się tam coś napisać i można tego ProLensa dosłownie wycelować praktycznie w te wszystkie dźwignie uderzające w papier i to daje fajny efekt, no ale ja to wyciągam naprawdę raz na kwartał i nie wiem, i mam do tego zmotoryzowany slider po to, że właśnie one razem fajnie współpracują, ale nie zawsze mi się chce ten slider rozkładać, więc bardzo często do różnych projektów. Ostatnio na przykład, i ten film mam nadzieję niedługo wyjdzie, nie wiem kiedy ta rozmowa się ukaże, w momencie jak ją robimy, to ten film jest na wykończeniu. Robiliśmy film we współpracy z taką... Jeszcze w tym roku to się ukaże. Dobrze, więc robiliśmy film we współpracy dotyczący mitów paliwowych we współpracy z jedną ze stacji. I no, chciałem, żeby to nie było tak, że tylko będą przebitki z tej stacji, nie tylko jakieś animacje, tylko coś praktycznego i słuchaj, to jest piękno tego, że robię to, co robię, że mogę na fakturę wziąć klocki Lego, stacja benzynowa. I sobie zorientowałem się, że ten ProLens, że w tym zestawie jest samochód, przez który ten ProLens może tak jakby wjechać i wyjechać z drugiej strony. No, czuję. I będzie to ujęcie w filmie, że po prostu można przejechać przez klocki. 3 lata mam to i pierwszy raz tak naprawdę to jest jedyny raz chyba odkąd jak te 3 lata mam ten obiektyw, że prawdą jest stwierdzenie, że czymś innym bym tego nie zrobił. Rozumiem. No tak, tutaj też można by przez ucho kubka gościa, złapać. Tak. Ja też pisałem o sliderze. Zresztą robi się, ale to nieważne. Do wywiadów. No to wiesz, na slider bierzesz oczywiście Ronina, do tego LiDAR, follow focus, no i nie potrzebujesz operatora, bo dzisiaj slider jeździ pięknie, nie? Tak.
Tak, no właśnie dlatego czekałem na tego anamorfa z autofokusem, nie? Bo to moim zdaniem dużo zmieni w ogóle w branży, bo potrzebny byłby dodatkowy człowiek. No, a to... Dobra, do filmu, czy w ogóle czujesz, że trzeba mieć jakiś taki rodzaj właśnie wpadania w manię, żeby takie rzeczy robić? Bo Ja potrzebuję tego. Ja widzę, że wielu ludzi, których gdzieś tam obserwuję, szanuję za to, co robią, właśnie to mają. I potwierdza się Ja to nie wiem, trochę. czy to jest uniwersalne, ale ja tego potrzebuję, bo jeżeli ja wpadnę w coś takiego, że kurwa, to musi być zrobione, nie? Że musimy to zrobić, to te rzeczy dużo szybciej powstają. Bo na przykład teraz też mamy w planach taki film, znów nie wiem, czy on się już ukazał, czy się dopiero niedługo ukaże, gdzie właśnie ta wizja kreatywna, ona bardzo mocno ewoluowała, że na początku to miał być zwykły film, potem korzystając z tego, że jest u nas graficzka, miała przygotować grafiki w takim stylu trochę Lovecraftowskim, zwierząt, o których mowa, przygotowała te grafiki, my już nawet je wstępnie opaliliśmy, tak żeby to nie było, że tylko wycięte, wydrukowane, tylko że one miały wyglądać na zniszczone. No i to tak rozkładam już jakieś tam wizje, że jak to się pojawi, to będzie rozłożone tak jak karty i wtedy myślę, kurde, a jakby to naprawdę były karty? Tarota. I wtedy poszło w zupełnie innym kierunku, że na przykład ten film będzie scenariusz się nic nie zmienił. Tylko teraz wizja jest taka, że nie pokazujemy tego na ilustracjach stworzonych, które są gdzieś tam z boku, tylko spróbujemy to zaaranżować tak, żeby to wyglądało jak wróżenie z kart tarota i na tych kartach tarota będą mutacje, będą łacińskie nazwy tych zwierząt, ale to wszystko jest takie... O, super, i to będzie wydrukowane rzeczywiście. Tak, prawdziwe. zrobimy Dobra, fizycznie już zaprojektowany awers, rewers karty tarota. Fajnie. No i w sumie to już jest chyba klepnięte tak, żeby szło do druku. No i tak, i teraz gdyby to był film, o którym ja myślę, że on musi powstać po prostu, że muszę to z siebie wyrzucić, to on by już był w jakiejś formie. A przez to, że on nie ma jakiegoś takiego deadline'u, to ten jakiś perfekcjonizm, który jest w wielu osobach, które tutaj pracują, ten film wyjdzie, bo jesteśmy do niego zapaleni, ale to jest trochę inny rodzaj, nie? My tam sobie to dopieszczamy. To jest taki projekt, który będzie dopieszczony, a nie projekt, który musi powstać. Więc ja zdecydowanie, jeżeli jakieś rzeczy się ukazują na Naukowym Bełkocie, to one potrzebują tego pierwiastka, dobra, teraz jedziemy z tym, nie? To jest ten moment. No dobra, ale właśnie, perfekcjonizm versus mania, gdzie tu jest, wiesz, balans? Czy może... Nie ma. No właśnie, to okej, nie ma. Czy może właśnie po prostu na to postawić i są kanały, które produkują jeden film rocznie i mają wywalony. I on musi być naprawdę dobry. I wtedy może w tę strategię? W moim wydaniu to jest po prostu nierentowne. To musiałbym mieć albo sponsora, albo wsparcie społeczności rzędu 40-50 tysięcy złotych miesięcznie. I wtedy można by było, no dobra, przesadzam, 30-40 powiedzmy, bo wiadomo, że można wtedy zejść z niektórych subskrypcji, żeby materiały stokowe nie muszą być dostępne, muzyka, można to wszystko jednorazowo zrobić. Natomiast no może i to by było do zrobienia, powiedzmy, na Patronite, tylko mam taki problem, że ja wolny mój czas, którego nie mam, ale jeżeli się jakiś wolny czas pojawia, to ja go zamieniam albo w coś, co lubię robić, albo w coś, co aktualnie mnie właśnie na mój zajob bieżący. I teraz na przykład moim zajobem jest, chcę się nauczyć grać w szachy. Super. Też mam w planach. Chcę się nauczyć grać w szachy i powiedziałem sobie, że taki mój poziom, jak będę miał poziom na tym czeskomie, powiedzmy 1200, to jest ten poziom, który ja chcę osiągnąć i potem zobaczymy. I na razie jestem, powiedzmy, miesiąc w tym i robię to własnym sumptem na początek, żeby zobaczyć, ile sam jestem w stanie zrobić progresu, a potem porównać, na przykład może ktoś mi pomoże się tego nauczyć, ale zobaczę. I problem jest taki, że ja mam duże wyrzuty sumienia, że powiedzmy robiąc Patronite'a, ja bym nie dowoził tym ludziom tego, co oni by chcieli robić, bo mając do wyboru, z całym szacunkiem dla moich widzów, mając do wyboru poświęcić 2 godziny na kolejny film, a poświęcić 2 godziny na interakcję ze społecznością, to ja wybrałbym jednak robienie filmu. Poświęciłbym te 2 godziny, żeby ten film był lepszy, chociaż wiem, że
z korzyścią mogłoby być inaczej dysponowanie czasem i tak naprawdę, żeby zwiększyć skalę Patronite'a, czy jakichś wsparć crowdfundingowych, ja musiałbym zatrudnić osobę, która będzie to koordynowała. Czuję. I Tak, żeby robić to bez wyrzutów sumienia. Chociaż ja i teraz też mam wyrzuty sumienia, że jest tam społeczność, która mogłaby dostać coś więcej ode mnie, ale ja w pierwszej kolejności, jeżeli coś mam od siebie dać, to staram się, żeby to były filmy, zwłaszcza, że pomysłów no niestety nie brakuje. tak, no ich zawsze jest w I nadmiarze. rzeczywistość ich jeszcze dostarcza, nie? To, typu wlewanie oleju rycynowego do pępka przez dobę. No. Zawsze jest coś, co można skomentować. Kurde, o dwóch rzeczach pomyślałem, jak to mówiłeś. Pierwsza jest taka, że uważam, tak osobiście, że trzeba mieć właśnie pewny rodzaj tego growth mindsetu, żeby znajdować sobie takie zajawki i żeby nie patrzeć właśnie przez pryzmat ego na świat, bo to trochę jest o tym, chociaż moja definicja ego jest zupełnie inna niż ta powszechna, więc nie chcę w to głęboko wchodzić. Ale ja czuję, że te zajawki, które mówisz, że pojawiają się trochę automatycznie, że zapełniasz czas, od zawsze tak miałeś? Tak. Od zawsze, odkąd pamiętam. Okej. Odkąd pamiętam. Za dzieciaka, nie wiem, klocki Lego. Byłem fanem sportów zimowych. Mimo że nie uprawiam żadnych sportów zimowych, to uwielbiałem je oglądać. Może dlatego, że to był zawsze weekend, że one są tak pomyślane sprytnie, że są wszystkie w weekend i ponieważ je bardzo często organizuje jedna federacja, FIS, no to są ułożone tak, że na siebie nie zachodzą. Czyli odpalasz rano, zaczyna się jakiś bieg narciarski, pierwszy przejazd slalomu, skoki do kombinacji, jakiś bieg mężczyzn, potem biatlon, akurat biatlon inna federacja, żeby nie było, wiem o tym. Potem skoki i na koniec bieg do kombinacji i jeszcze jakaś powtórka innego biegu się pojawia i można po prostu przelecieć przez multum tych... I to jest sobota, nie? A w niedzielę to samo, tylko inne dystanse. I ja na przykład, jak były weekendy, że nie ma tych zawodów jako dzieciak, to ja potrafiłem sobie w Excelu napisać arkusz, który symulował jakieś tam zawody. Nie? Że na przykład... dobra, czuję. Wpisywałeś dystans, tam ci wyliczało ile ktoś punktów ma tych zawodników, nie? W lecie to samo sobie robiliśmy nawet jako dzieci, że nie siedzieliśmy gdzieś tam. Wiadomo, dzieci wymyślają swoje zabawy, no ale u nas zabawy to było na przykład, byliśmy zafascynowani Dragon Ballem jako dzieciaki i byliśmy zafascynowani Warhammerem, tym RPG, czyli fantasy RPG. No i co zrobiliśmy? No wykombinowaliśmy sobie swojego RPG, ale w świecie Dragon Balla na przykład. Więc od zawsze było jakieś takie kombinowanie, że wolny czas, no to nie robimy jakiejś głupoty, tylko żeby coś się cały czas działo. Dobra, mnie zainteresowało to, co... Dragon Ball cię zainteresował. Nie, zainteresowało mnie trochę to, co mówiłeś kiedyś o sporcie, bo to nie do końca o to kombinowanie mi chodziło, tylko o to podejście, o którym ty kiedyś usłyszałem na jakiejś rozmowie, o której mówiłeś, że jak wchodzisz na boisko, to jest najlepsze miejsce do tego, że nie liczy się, kim jesteś i tak dalej, tylko jak zagrasz i chcesz każdy mecz... Ty powiedziałeś coś takiego, że każdy mecz potrafi ciebie zmotywować do tego, żeby znaleźć to, nad czym trzeba jeszcze pracować. To nie jest normalne, w sensie to nie jest powszechne. Nie? Nie, to nie jest powszechne. Ludzie mają z tego, co ja widzę i sam też coś takiego miałem od dzieciaka, że jednak w momencie, w którym przegrywasz, nawet jeżeli wygrywasz, znaczy jeżeli wygrywasz, to się cieszysz, jeżeli przegrywasz, w sensie nie masz tego naturalnego, moim zdaniem większość ludzi nie ma tego naturalnego poszukiwania, gdzie robię coś źle, tak żeby móc robić to lepiej. Oj, to myślę, że sport jest idealnym na to miejsce, no bo nie wiem, piszesz książkę, no to feedback masz za rok od tego, co piszesz dzisiaj. Wychodzisz na
na boisko i feedback masz w koszykówkę po 1,5 godziny, jak ci poszło. Tak, tylko mówię, to nie jest moim zdaniem Nie wiem, domyślne. dla mnie to jest naturalne. Myślę, że to jest też powód, dla którego te szachy, tak jak spróbowałem, bo na Wośp zrobiłem w tym roku live z grania w szachy, gdzie nigdy tego nie robiłem tak rozmyślnie, ale gdzieś tam YouTube mi zaproponował kilka filmów i uznałem, że sprawdzę, jak to idzie. I myślę, że wiesz, ja w tym momencie jestem w stanie odróżnić, nie wiem, obronę francuską od sycylijskiej, powiedzmy, czarnymi. To jest mój poziom, nie? Że coś tam próbuję udawać, że wiem, ale jakby ktoś grał w szachy i zobaczył, co ja robię, to po prostu może się popukać pewnie w głowę nad co drugim tym posunięciem. Ale akurat szachy dają taką rzecz, którą właśnie mi ta koszykówka dawała, i trening, i granie, i mecze, że bardzo no nie zrzucisz na kogoś innego tego, że podstawiłeś gońca, nie? Nie zrzucisz na to, że... Znam takich, co zrzucą. No ale to właśnie, nie, no inaczej. Szachy uczą takiej trochę odpowiedzialności, że jak chcesz grać lepiej, jeżeli po pierwsze coś zjebałeś, mówiąc tak bardzo dosadnie, no to sorry, ale to ty zjebałeś. Jeżeli chcesz grać lepiej, to musisz się nauczyć, co było nie tak w tym zjebaniu. I przeanalizowanie takich, że i ten feedback jest dosyć szybki. Teraz jak masz komputer, który ci może pokazać, to był najlepszy ruch. Nie powinieneś tam, nie wiem, tutaj myślałeś o tym, żeby atakować, zobacz, zostawiłeś króla bez obrony. To jest powód, dla którego przegrałeś. Nie? I myślę, że to jest coś takiego, co dla mnie jest na obecnym etapie, tak jak rozmawiamy, może jak ta rozmowa wychodzi, to już się zmieniło, już jest inny zajob, ale atrakcyjne w tym wszystkim. I ja zawsze tak do tego podchodziłem. Owszem, zdarzało mi się narzekać na sędziów, no bo sędziowie to są po pierwsze tylko ludzie, oczywiście, no, a po drugie nie są obiektywni. Jestem pewny, że w przynajmniej kilku meczach, które w życiu grałem, były celowe decyzje sędziów w tym, a nie w innym kierunku. Więc... Dobra, jak byłeś dzieciakiem i grałeś w planszówki, bolała cię przegrana, mimo tego, że to były gry losowe? Mnie cały czas boli przegrana. Okej, dobra. Ja nie cierpię to jest przegrywać. ciekawe. Ja nie cierpię przegrywać. I wiem, że na przykład ciężko mi jest to wytłumaczyć mojemu synowi, który też nie lubi przegrywać w jakieś tam gry, ale życie to jest niestety gra, w której częściej przegrywasz niż wygrywasz. Czasami remisujesz i to czujesz, że to jest przegrana, bo nie wygrywasz. Czyli inaczej może powiedzmy, częściej nie wygrywasz niż wygrywasz w życiu. I jakbym ja miał młodego Dawida czegoś nauczyć, to na pewno chciałbym go lepiej nauczyć przegrywać. Bo to było tak, że no te rzeczy za mną chodziły, nie? Ta koszykówka była dla mnie, już trzymając się tego porównania, tak ważna, że gdzieś tam na przykład i myślę, że to też może być powód, dla którego w miarę mi tam w tę koszykówkę szło, że ja dużo rzeczy na przykład potrafiłem tak aż za bardzo analizować. Pamiętam, był taki gracz w Maccabi Tel Awiw kiedyś za czasów, jak ja oglądałem Euroligę, a Maccabi było potwornie mocne, Antony Parker, który miał kapitalne minięcie do linii końcowej. I ja wiedziałem, że ja też mam, powiedzmy, szybkie minięcie do linii końcowej, ale bardzo często tam wpadałem w jakieś pułapki takie straszne, że dwie osoby mnie napadały i przy linii końcowej linia jest trzecim obrońcą tak naprawdę bardzo często. 3-1 to jest sytuacja zawsze przegrana w koszykówkę. Nie? 2-1 jest zwykle przegrana, ale 3-1 z punktu widzenia tego, że ty jesteś tym jednym, to jest zawsze dla ciebie przegrana. I ja tak analizowałem, jak on to robi, że on po tym minięciu, zrównaniu się z obrońcą jest w stanie zdobywać punkty. No i na przykład zauważyłem, że on bardzo często jest w stanie z pełnego biegu się od razu wybić do rzutu, bez takiego ustabilizowania pozycji. I to nie jest tak, że on skacze z jednej nogi, tylko on, nie wiem, gdzieś tam podpatrzyłem sobie dosłownie klatka po klatce, że on stawia nogę bokiem dużo do przodu. I ta noga działa jak taki hamulec ręczny i ta noga wtedy pęd go automatycznie tak jakby wyrzuca pionowo. Nie leci do przodu, nie leci do tyłu, tylko stabilnie do góry. I starałem się na przykład to zauważyć. Był taki kolega w drużynie u mnie, który miał niesamowicie sugestywny zwód i na przykład patrzyłem, co jest takiego w tym, że 9/10 ja się na to nabieram. Nie? I potem spróbowałem to udoskonalić. Nie wiem, testowanie, porównywanie
już w późniejszym okresie nawet nagrania jakieś telefonami robiliśmy, jak wygląda mój zwód do rzutu, a jak wygląda rzut, żeby no, zwód musi być sugestywny. On nie może się różnić do rzutu. Bardzo często jest tak, że wiesz, jak robisz zwód do rzutu i to jest zmora młodych koszykarzy moim zdaniem, to rzucając musisz mieć 2 nogi równolegle, nie? Bardzo dużo osób, jak robi zwód do rzutu, cofa 1 nogę do tyłu, żeby już się przygotować do odbicia z tej nogi, jak ci przeciwnik skoczy, bo oni są tutaj zasugerowani. No i poświęciłem całe wakacje do tego na przykład, żeby mieć szybkie odbicie z 2 nóg równolegle, żeby nie musieć tej nogi cofać, bo po pierwsze nadepniesz na linię, jak jesteś w rogu, a tam się przydaje ten zwód bardzo często. No i na przykład, nie wiem, zauważyłem, że im wolniej się wyprowadza piłkę do góry, tym bardziej sugestywny jest ten zwód. Że możesz zrobić coś bardzo szybko, ale w sporcie chodzi o to na przykład, żeby być szybkim w odpowiednim momencie, nie? Że czasem jest lepiej mądrze stać niż głupio biegać. Tak, widziałem kiedyś taki film, jak doświadczonego boksera ktoś próbuje uderzyć bardzo szybko i on robi zwód, ale jak powoli, to po prostu gość zgłupiał, nie mógł zrobić zwodu. Okej, kupuję to. Dobra, w dalszym ciągu uważam, że bardzo mało jest takich ludzi, którzy w ten sposób podchodzą i tego... Nie wiem, to może to być intuicyjne. Ja pamiętam jednego człowieka, tak jak mogę sobie przypomnieć na tle nie wiem, swoich czasów podstawówki, liceum, gimnazjum i tak dalej, który właśnie podchodził do tego dokładnie tak jak ty. Mega pracowity gość, on potrafił cały weekend ćwiczyć jeden konkretny rzut w kosza i no był w tym najlepszy, po prostu. Ja go znałem tak z widzenia. Dlaczego nie grasz w kosza w takim razie, skoro tak mocno się zajawiłeś? 2 razy zrywałem więzadło krzyżowe w lewym kolanie i teraz z tym lewym kolanem, mimo że ono jest ciągle na miejscu, nie jest wystarczająco dobrze, w sensie no są fizyczne ograniczenia. Okej, dobra. Tego. Czyli to jest... To mnie bardzo boli. I to jest jedyny powód? Tak. To jest jedyny powód, bo to może dziwnie zabrzmieć, może to jest racjonalizacja z mojej strony też, ale mógłbym spróbować niektóre te rzeczy w kolanie sobie wyprostować, tylko właśnie boję się, że ja bym nie uznał półśrodków i znowu bym rzucił, wiesz, 110% siły i kolejne zerwanie to jest, no... Wolę mieć tę wymówkę, że to kolano mi tam czasem chrupie i niestabilnie się na nim czuję i wtedy wiem, że no nie idę grać w tę koszykówkę, bo jakbym sobie to naprawił, to mimo tego, że mam 37 lat, to poziom polskiej drugiej ligi jest taki, że ja ciągle mógłbym tam nawet i z tym kolanem teraz rozwalonym do tych gorszych drużyn przyjść i mieć 5-10 punktów w meczu bez problemu. Fatalnie bym bronił, ale w ataku ciągle... No, trochę niefarta jest w tym, że ja miałem taki styl gry, jeżeli chodzi o koszykówkę, który był bardzo współczesny. W sensie, jak ja byłem młody, to nie było takiego nacisku na przykład na rzuty za 3 punkty, czy właśnie sytuacje, gdzie ktoś oddaje rzuty z niestabilnych pozycji. Raczej było, żeby się dostać jak najbliżej kosza. Ja byłem i skoczny, i dynamiczny, żeby się do tego kosza dostać, ale bardzo dużo czasu poświęcałem temu, żeby na przykład na zmęczeniu z trudnych pozycji z ręką obrońcy blisko być dobrym w rzutach za 3. I to jest ten kierunek, w którym ostatnie 10-15 lat koszykówki poszło i ja mniej więcej ten styl prezentowałem, może nie chcę powiedzieć, że w awangardzie, nie, ale stosunkowo wcześniej naturalnie mi to przychodziło, że w tych drugich ligach, gdzie ja miałem dobre wyniki, to no, wystawiali gościa, który biegał za mną i miał mi patrzeć w twarz cały czas, bo było wiadomo, że jak będę miał metr miejsca, to nawet jak spudłowałem 5 rzutów, to ja biorę 6, nie? Okej, dobra. Coś, co nie było wtedy takie naturalne, kiedy ja dorastałem koszykarsko. To mi się nawet pokrywa z tym człowiekiem, o którym mówiłem, bo on trenował w taki sposób, żeby z każdego miejsca, z każdej pozycji, w każdym momencie móc oddać celny rzut. Go zrobić łokciem praktycznie. Ja byłem zdania potem, że żeby być kompetentnym w koszykówkę, nie jakąś gwiazdą, musisz mieć 3 zagrania, które masz opracowane do perfekcji, bo jak ktoś próbuje być dobry we wszystkim, to jest tak naprawdę, jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego, więc ja miałem 3 takie zagrania zawsze, które miałem na bieżąco zrobione. Do szewskiej pasji potrafiłem na przykład mojego brata, który ma dużo większą, lepszą karierę koszykarską, doprowadzić tym, że gdzieś tam miałem takie rzuty trochę zerwane,
bo on był i wyższy i wyżej skakał na pewnym etapie ode mnie, ale ja na przykład byłem w stanie opracować sobie dwutakt, ale z jednego kroku, czyli wszyscy byli gotowi, że albo gdzieś tam po obrocie i po tym obrocie bardzo często ludzie skakali wysoko i zawisali, a ja w zasadzie z podłogi gdzieś tam te piłki od deski miękko wrzucałem, żeby było takie off the tempo. Żałuję bardzo, że... Przełamanie schematu robiłeś po trochę prostu. tak. Dużo podpatrywałem też właśnie ludzi. Żałuję trochę w tej swojej koszykarskiej karierze, że miałem bardzo gorącą głowę. I to było tak, że ja natychmiast chciałem poprawić albo udowodnić coś komuś i gdybym miał więcej wyrachowania, to by było łatwiej i to jest jedna rzecz, a druga, że nie doceniałem troszeczkę tego, jakie znaczenie może mieć bycie kompetentnym, w sensie takim cwanym w obronie. Ja próbowałem być cwaniakiem w ataku, a w obronie jako tako. No i niestety to mnie tam bardzo mocno gdzieś tam ograniczało we wejściu w dorosłą koszykówkę, uważam. To podejście właśnie do gry w obronie, bo jednak łatwiej jest się przebić będąc odwrotnie, czyli cwaniakiem w obronie, że wypuszcza trener młodego zawodnika i wie, że on nie zepsuje, a czasem coś dobrze zrobi w tej obronie, a w ataku to już była wartość dodana. Okej, dobra, rozumiem. Czyli twoim zdaniem akurat w tym przypadku takie przygaszanie siebie mogło tutaj zaowocować na No wiadomo, plus. że są takie sytuacje, że silniejszy wychodzi z wymiany lepiej, ale czasami łatwiej jest, tak jak mówię, no, mądrze stać niż głupio biegać. No? I te emocje jak są czasem zgaszone czy przygaszone, to na boisku jest lepiej. I najlepsze jest to, że poza boiskiem to ja nie jestem jakiś bardzo temperamentny. Okej. Tylko to było takie, że czasami, no zdarzało mi się tracić głowę i tak przedkładać pewne rzeczy ponad na przykład chęć udowodnienia komuś, kto rzucił mi punkty, że ja mu też jestem w stanie rzucić punkty. Przedkładałem nad to, że teraz drużyna powinna zdobyć punkty po tej sytuacji, która miała miejsce, a nie ja. Okej, czy myślisz, że to może być dlatego, że w świecie poza tą koszykówką nie ma jednak obiektywnej takiej oceny, którą można ocenić, że coś lepiej się zrobiło, tak. że nie ma tej rywalizacji? Myślę, że takiej. tak. Okay? Myślę, że tak. No, Dobra. YouTube jest jakąś formą rywalizacji o ograniczony zasób. Nie? Tak. Na boisku do koszykówki też jest rywalizacja. Drużyny z drużyną, ale też wewnątrz drużyny o ograniczony zasób, jakim są minuty na boisku spędzone, nie? Czy tam rzuty, które można oddać. I też trzeba sobie te pozycje jakoś wypracować, więc myślę, że zdecydowanie to się to ze sobą korelowało. Natomiast no, to też, żeby nie było, tak jak mówię, starałem się wszędzie zostawiać 100%, na boisku też. I myślę, że akurat jeżeli o to chodzi, no to nie było tak, że oczekiwałem od wszystkich innych, że oni będą robili coś więcej niż ja, więc jeżeli już to... No to jest taka, nie wiem, czy czytałeś kiedyś książkę Extreme Ownership, to tam jest właśnie sprzedawane takie podejście gości z jednostek sił specjalnych właśnie, żeby brać na siebie, że najlepsze drużyny to są takie, gdzie masz kogoś, najlepiej kapitana, takiego, który właśnie bierze na siebie bardzo dużo, pokazuje innym, ale nie wymaga od innych, tylko to się samo z siebie dzieje, nie? Więc tam fajnie, że masz takie podejście, bo widzę podobieństwa. Czy wszystkiego można się twoim zdaniem nauczyć oprócz tych rzeczy związanych z fizyką, typu wiadomo, że no nie podskoczysz na 3 metry czy na 5, ale czy poza tym wszystkiego można się nauczyć? Myślę, że powiem tak, nie każdy wszystkiego się może nauczyć, ale wydaje mi się, że jak najbardziej. No wiadomo, znów odbijając do sportu, predyspozycje są czymś, czego bardzo często nie przeskoczysz. No, jeżeli kogoś natura obdarzyła fizis do gry w tenisa stołowego, a on próbuje być koszykarzem, będzie miał ciężko. No i on się może nauczyć naprawdę wszystkiego dużo lepiej niż ludzie wyżsi od niego o 20-30 cm, a jednak ci ludzie wyżsi o 20-30 cm będą bliżej czegoś, co można by nazwać, nie wiem, karierą sportową niż on.
Więc tutaj są pewne ograniczenia. Są ograniczenia, tak jak mówisz, natury fizycznej. Ale poza tym, no wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że tak. Czy to znaczy, że każdy może się wszystkiego nauczyć? Nie. Mhm. Okej, dobra. Ty mógłbyś się nauczyć praktycznie wszystkiego? Jakbyś sobie postawił taki cel? Myślę, że nie. Myślę, że nie. To A gdzie czujesz, że złapałbyś ścianę? ja musiałbym wiedzieć, że coś mnie interesuje. Okej, dobra, czyli to jest jeden To z tych jest, to jest składników. ten, to Dobra? jest ten motywator, nie? Że jeden jedyny egzamin na studiach, który ja oblewałem, to był egzamin, z którego był najnudniejszy wykład i najbardziej moim zdaniem niepotrzebne ćwiczenia, gdzie była czysta pamięciowa i ja nie byłem w stanie żadnego punktu zaczepienia tam znaleźć. Mhm. Czy tam, gdzie nie widzisz sensu? Tam, gdzie nie widzę tego, że to jest ciekawe i że nie jestem w stanie zamienić tego w ciekawe wyzwanie, tam to jest spalone na panewce. No, nie wiem. Pewnie manualnie nie przerastałoby mnie garncarstwo, ale mnie osobiście tego typu rzeczy jakoś na razie nie jarają. Może Okej. kiedyś się to zmieni, może Dobra, kiedyś znajdę dobra, rozumiem. to jedno spojrzenie na Mhm. garncarstwo, które mnie będzie Mhm. interesowało. I oczywiście mam duży szacunek dla ludzi, którzy to robią w super wydaniu, nie? Bo można to robić. Jak mi się roleczka wyświetla, że ktoś, wiesz, jakiś tam garnek Właśnie, robi no. i jeszcze jest pięknie zapętlona, to ja po prostu się tam rozpływał wewnętrznie. Ale nie ma tak, że myślę, kurwa, ile na Allegro za koło Tak, garncarskie, nie? Więc to Okej. są różne rzeczy. U mnie to, co musi być, to musi mnie to po prostu ciekawić, albo muszę. No dobra, no pisanie książki to jest spisywanie czegoś, co już wiem, co jest ciekawe, Mhm. ale też to jest pewien rodzaj wyzwania, żeby tę myśl, która mnie zainteresowała, żeby komuś sprzedać. Więc No tak, ale zgaduję, że też jeszcze dodatkowo robisz wtedy Oj, research, tak. doszkalasz się i Tak. tak dalej, więc jakby no, drylujesz temat, który cię interesuje, więc to jest Mhm. przyjemne, nie? To mi się pokrywa z No problem jest wieloma taki, że ludźmi. na pewnym etapie, jak z czymś siedzisz pół roku, to może przestać być ciekawe, Tak. albo możesz I to jest sobie to ryzyko, nie? Że w plecy. albo dochodzisz do momentu, że tu nie wiemy, tu nie wiemy, tu nie wiemy, tutaj jest 5 skomplikowanych hipotez i myślisz sobie, kurwa, to jest nie do opisania. Mhm. Ja nie wiem. Mhm. Ja nie wiem, wydawało mi się 3 dni temu, że wiem, co chcę napisać. Teraz, jak doczytałem, już nie wiem. Mhm. Co wtedy? Oj, Dużo razy tak miałeś? tak. Okej. Przeskoczyłeś to kilka razy? Czy... Prawie zawsze to się udaje jakoś przeskoczyć. Mhm. Ja się najbardziej boję. Najbardziej nie chciałbym w tym wszystkim robić czegoś takiego, że dokonuję uproszczeń, Okej, żeby tezę potwierdzić. nawet nie, żeby potwierdzić tezę, bo uproszczenia są niezbędne, jak się Okej. robi coś popularno-naukowego z Mhm. naukowego wsadu. Ale jest gdzieś ta granica w uproszczeniach, że ty możesz mieć piękne intencje, że chcesz, żeby wszyscy to zrozumieli, po czym wykrzywiasz. Nie? Mhm. I coś jest zrozumiałe, ale fałszywe się robi. Okej, właśnie o tym też chciałem rozmawiać, ale do tego jeszcze dojdziemy. Do filmu o autyzmie szykowałeś się 2 lata. Wierzysz, że, tak to twoje słowa, wierzysz, że dobre rzeczy powstają po prostu długo? Czy niekoniecznie? Dzisiaj powiem ci szczerze, rano jak wstałem, zagrałem sobie partię szachów. Mhm. I wygrałem. Przeciwnik się poddał, ale tam był nieuchronny mat już się pojawiał. Mhm. I pamiętam, że w tej partii, to strasznie dziwna historia, że ja w ten sposób to opowiadam, ale miałem autentycznie myśl, która nawiązuje do twojego pytania. No i w pewnym momencie na zegarze u mnie była minuta, że została mi minuta na tam wykonanie posunięć, a u przeciwnika 14. Mhm. I tak sobie uzmysłowiłem, że muszę trochę szybciej zacząć grać, żeby nie przegrać na czas. I potem przyszedł taki moment, że już mam przewagę taką, że w zasadzie mogę tylko zrobić jakiś totalny idiotyzm, żeby przegrać tę partię, albo jakieś niedopatrzenie. I zacząłem szukać, czy tutaj jest mat w 3, w 4, w 5 ruchach, po czym właśnie tak do mnie dotarło, że słuchaj, lepiej jest kogoś po prostu zamatować, niż spróbować to zrobić w 4 ruchy i gdzieś popełnić błąd i potem na przykład będzie remis, co się nie uda. Więc uważam, że
niektóre rzeczy potrzebują tyle czasu, ile potrzebują. I ja mam od 4 lat super rozmowy nagrane na temat antybiotykooporności, kilka godzin takich rozmów z ekspertami, ale ciągle gdzieś tam dobieram tych materiałów i sobie powiększam wiedzę, żeby ten film zrobić i też wizualnie chciałbym go dopieścić. Więc tak, są takie rzeczy, które potrzebują tyle czasu, ile potrzebują, żeby powstać. Ważne jest to, żeby moja praca nie składała się tylko z takich rzeczy, bo wtedy jest ryzyko, że bardzo długo nie będzie nic. Okej, dobra, rozumiem. Trzeba umieć rozdzielić te projekty. No ten, o którym mówiłem, gdzie karty tarota robimy, on mógłby być w grudniu w innej wersji, ale go sobie dopieszczamy. Natomiast To jest... film walentynkowy nie bardzo może być w kwietniu, nie? Okej, rozumiem. Z drugiej strony aż się trochę prosi, żeby rzeczywiście spróbować pogrzebać nad modelem samym biznesowym, żeby robić tylko właśnie takie produkcje, żeby mieć z tego ultra fan, bo tego szukasz, ale zastanawiam się, czy da się to zrobić nie idąc na global, nie? Bo rzeczywiście No trzeba właśnie. by pójść na global. Chyba. No to jest na pewno ryzyko. Jest w no planach? Bo... Słucham? Jest w planach? Pójście, wiesz, że zrobienie na przykład dubbingu na różne języki i tak dalej. No, Może to będzie jest do możliwe, zrobienia, nie? zwłaszcza jak teraz AI się pojawia. No bo nie da się ukryć, ja powiedzmy po angielsku się dogadam. Myślę, że przyzwoicie, ale no nie jestem native speakerem. Mark Rober jest kanał. Oni teraz puścili praktycznie we wszystkich językach świata i widać, że myślę, że 90% jest AI-em zrobione i puścili produkt, który był testowany w Stanach, a teraz mają operatora, który globalnie go rozsyła. To takie pudełko dla dzieciaków i dla dorosłych. No kojarzę kanał akurat Marka Robera. Gigantyczne pieniądze. Po prostu to, co on zrobił tym ruchem, a to jest niedawno, to w tym roku wyszło, to jest taka skala, jakiej ja jeszcze nie widziałem na YouTubie, jeżeli chodzi o biznes. Też nauka, nie? Można by pomyśleć. No problematyczne jest to, że u nas czasem się pojawiają teksty pisane w filmach. Okej, dobra. To jest trochę, tego ograniczenia jestem świadomy. Jeszcze YouTube tego nie obskoczy, nie? YouTube tego nie obskoczy i nie wiem, czy w Polsce teraz można te różne ścieżki dźwiękowe dawać. Można. Już można, tak? Wiesz, nie wiem, czy wszyscy mają taką opcję, ale tak, jest ta opcja. To w tej wersji, powiedzmy, to jest do zrobienia, żeby spróbować niektóre filmy z pomocą uczenia maszynowego przetłumaczyć, bo akurat tłumaczenie na angielski i z angielskiego jest bardzo dobre. Oczywiście trzeba by to też sprawdzić, bo merytoryka tutaj jest istotna, ale tak. Nie wiem, czy wszystko by się, wiesz, dobrze tłumaczyło, no bo ja kiedyś zrobiłem film o nieskończonościach, tak, czy nie, o molu. To było ile to jest mol, jednostka liczności w układzie SI. I on odnosił się do żartu o 70 milionach złotych. Okej. To jest też trochę nieprzetłumaczalne uniwersalne. Trzeba by zrobić dubbing jak w Shreku niemalże, nie? Kontekstowo-kulturowy. Ale też nie każdy film można coś też olać, takiego ma. no właśnie. No można też, wiesz, z drugiej strony... No teraz pisałem niedawno scenariusz, w którym były żarty z mikrokawalerek, to też nie wiem, czy... Tak, pewnie wiele krajów by złapało. No. Ale jednak Polska jest tutaj, wiesz, Polska jest wybitna. Czy bym chciał? No fajnie by było, no nie będę udawał, że fajnie by było, ale czasami jest tak mi się przynajmniej wydaje, możesz mnie tutaj ze mną polemizować oczywiście, że lepiej jest być pierwszym na wsi niż drugim w mieście. Nie, zgadzam się, no to jest dobra strategia. No. Z drugiej strony, kurczę, no ta transformacja aż się prosi trochę. No prosi się. No cóż, no to wiadomo, najfajniej by było, gdyby pojawił się jakiś taki, wiesz, partner kanału, który pozwala na przykład opłacić ludzi i wtedy można sobie pozwolić na trochę więcej czasu z niektórymi projektami, powiększyć zespół. No i tak, mi to chodzi po głowie, no bo niedawno był taki raport, o którym ja też chcę komentarz nagrać w najbliższych dniach, który pokazuje, że 50% Polaków mniej więcej twierdzi, że laser to jest skupiona wiązka dźwięku. Dźwięku, nie?
nie światła, dźwięku. I 20% Polaków nie wie, że kontynenty się poruszają. Okej. I autentycznie ja mam tak, kurczę, i ja się zastanawiam, jak wytłumaczyć ludziom w ciekawy sposób, czym jest latencja wirusowa, że mamy w sobie mnóstwo wirusów, które są poukrywane i na przykład tak jak opryszczka czekają, aż będziesz miał obniżoną odporność, wtedy się aktywują, a ludzie nie wiedzą, że się kontynenty ruszają. Nie? Okej, czyli masz jakąś taką misję, tak czytam, jako Ja popularyzator po prostu nauki, ja się masz zastanawiam, wiesz, kolejność czy rzeczy? na przykład bo to fajnie jest też widzieć cel w tym, co się robi. No, nie? Ja no. przede wszystkim Totalnie, nie? chcę mieć fan dla siebie. Mój fan to jest priorytet. Drugie, opowiadanie ciekawych historii. Trzecie, no jeżeli uda się na tym zarobić, zmonetyzować, to też spoko. Natomiast ja się zastanawiam, czy na przykład nie potrzeba też jakiegoś takiego bocznego projektu, który takie zupełnie podstawowe rzeczy by ludziom tłumaczył, nie? Że alkohol to nie jest tylko etanol na przykład. Nie wiem, czy wszyscy to wiedzą, bo ja naprawdę zastanawiam się, czy nie robimy takiego trochę produktu ekskluzywnego i czy to opowiadanie o tych wszystkich, nie wiem, białkach wirusowych EBNA1, które biorą udział w latencji wirusa Epstein-Barr, czy to nie jest trochę taka sztuka współczesna w wydaniu popularno-naukowym, że bardziej ludziom by się przydało jednak coś innego. Okej, czyli masz zagwozdkę, czy niszować mocniej, czy jednak iść szerzej. Z drugiej strony... No te historie są dla mnie ciekawe, ja je chcę opowiedzieć, nie? Więc wydaje mi się, że no tylko właśnie, czy my nie opowiadamy historii, które są mniej potrzebne niż inne historie, o tak powiem. Nie chcę użyć słowa niepotrzebne. To jest trudne No pytanie. bo my żyjemy w czasach, gdzie fake newsy, dezinformacja, czy luźne podejście do prawdy, tak to powiedzmy. No nigdy chyba nie było to tak łatwe jak teraz. Inaczej, pewnie było łatwiejsze, jak ludzie nie umieli czytać i pisać, ale wtedy ciężko było to zrobić globalnie. Ale teraz, no słuchajcie, najnowsza historia, Donald Trump pisze o Zełeńskim, że jest dyktatorem, 2 dni później mówi, co ja tak powiedziałem? Tak. Z drugiej strony ja wierzę w to, że jeżeli robisz coś i wydaje mi się, że tu masz totalną rację, że właśnie idziesz w to, co ciebie interesuje, bo jeżeli zaczniesz przedstawiać coś, co twoim zdaniem trzeba powiedzieć, a nie do końca cię to interesuje, to po pierwsze możesz stracić zapał, co jest niebezpieczne i po prostu możesz trafić na bloker twórczy. Zresztą sam też o tym wspominałeś kilka razy. Albo to może nie być przedstawione w tak ciekawy sposób. Bo ja głęboko wierzę, że to, co nas ciekawi, jeżeli my się tym jaramy, to pokażemy to w taki sposób, żeby ludzi też zajawić, nie? A jak coś jest takie, okej, trzeba to powiedzieć, to może to nie być tak interesujące, ale nie dlatego, że nie jest to tak interesujące, tylko dlatego, że tak bardzo nie interesuje to ciebie. Ja jak pamiętam, to pokazujesz, nie? Strasznie mnie zainteresowała historia wanilii, jak robiłem odcinek chyba za 2 lata temu o wanilii. Czy z 1,5 roku temu, bo to było chyba na święta. I pamiętam, że to było niesamowite dla mnie. I zastanawiałem się, czy ludzie to obejrzą. I to jest, ja cały czas tak sobie czasami robię, że są takie projekciki, które robię sam od początku do końca, nie? Że sobie nagrywam sam, montuję, animacje robię i pamiętam, że Wanilia 2 lata temu to były 2 takie, gdzie nikt w zasadzie tego nie widział do momentu, jak już było gotowe do emisji, że to była Wanilia i kraby. I widzisz korelację, że ludziom się to bardziej Dla podoba? mnie to jest nieistotne. Rozumiem, ale widzisz? Wanilia tak średnio, kraby tak. Okej, dobra. Ale to też jest tak, że nie każdy temat można odpowiednio clickbaitowo pociągnąć. No bo pytanie, dlaczego ewolucja ciągle tworzy kraby, a wanilia, jakiej nie znacie, to są jednak dwa różne, a jeżeli bym tutaj starał się o jakiś tam super clickbait, to może można tego nie chcieć po prostu i tyle. No, wiem, o co chodzi. No. Ciekawe. Dobra, wierzysz w to, że jeżeli właśnie inaczej, powiedziałeś o tym, że
czujesz jakąś taką misję edukacyjną? Próbujesz właśnie znaleźć taki jakiś złoty środek między tym, co ciebie interesuje, a co powinno się powiedzieć? Na razie nie próbuję. Nie próbujesz? Na razie nie Dobra. próbuję. Na razie ja próbuję opowiadać historie, które mnie interesują w sposób, w jaki sam chciałbym, żeby ktoś mi je opowiadał. Okej. Zdarza się, że gdzieś tam po drodze ten taki zachwyt jest gubiony. Zdarza się, że niektóre projekty, które są, to są tak jakby spin-offy tematów, które nas interesowały, a które powstaną. W tym roku na przykład wrzucimy, mam nadzieję, film o boreliozie, który jest spin-offem filmu o kleszczach, bo zrobiliśmy film o kleszczach, który uważałem, że jest i potrzebny i tam jest dużo ciekawych rzeczy, które o kleszczach można opowiedzieć. No, ale spin-off to jest borelioza, no i uważam, że to jest na tyle istotne, o tyle istotny temat, mimo że nie jest taki, że nie mogę przez to spać po nocach, bo już nie mogę się doczekać, że jest coś takiego jak przewlekła borelioza, która niekoniecznie musi być boreliozą, a ludzie przyjmują antybiotyki miesiącami czy nawet latami. Co masz na myśli, że niekoniecznie musi No bo być? borelioza przewlekła może być po prostu chorobą autoimmunologiczną, a nie infekcją Borrelia burgdorferi, czy tam tą bakterią, która najczęściej się pojawia. I wiele na to wskazuje, a takie stare spojrzenie medyczne bardzo często wiąże się z przepisywaniem antybiotyków ludziom, którzy już tej bakterii nie mają, a przyjmowanie antybiotyków no to nie jest naturalna sytuacja dla człowieka i to może mieć negatywne konsekwencje nie tylko dla tej jednostki, ale też populacyjnie w związku z antybiotykoopornością. Więc na przykład im więcej osób o tym by wiedziało, tym uważam lepiej, ale żeby nie było, no to ciągle skomplikowane. To nie jest taka jednoznaczna sytuacja, w sensie warto rzucić w ogóle chyba takich nie ma. Nie? Warto rzucić w taki ten filtr wątpliwości, o którym wspomniałeś w tym bardzo takim szeroko napisanym piórem wstępie. Więc są takie rzeczy, które w ten sposób powstają, czyli to są, ja sam nie powiedziałem, dobra, robimy tylko to się gdzieś pojawiło. Są na pewno też takie rzeczy, które są spin-offami, ale dlatego, że temat jest tak ciekawy, że uważałem, że upchnięcie go jako dygresji w filmie na inny temat jest zupełnie bez sensu. I na przykład o muchomorze czerwonym. Film to jest dokładnie to. Robiliśmy film o grzybach. Początkowo było zaplanowane, że tam 5 minut muchomorowi poświęcimy, no ale okazało się, że on zasługuje na 15 swoich. Okej. Co musiałoby się stać, Dawid, żebyś przestał robić YouTube'a? Wykluczamy takie jakieś skrajności, że jest zakazany w Polsce, tak, że przyszła wojna, że jestem prawomocnie skazany i nie wolno mi pokazywać twarzy w internecie. Więc to są na pewno te scenariusze, które... Okej, rozumiem. Dobra, wykluczmy to, bo rozumiem twoje obawy. Dobra. Nie wiem, wiesz co? Nie wydaje mi się na razie, żebym chciał przerywać to robić. Cały czas mam w głowie dużo historii do opowiedzenia i to jest dla mnie kluczowe tak naprawdę. No, na pewno jest jakieś tam niebezpieczeństwo, kwestie zdrowotne, jakieś wypalenie, bo nie chciałbym tego robić na siłę i wydaje mi się, że troszeczkę ja trzymam ten taki chałupniczy model pracy, że studio mam w domu u siebie, że dużo rzeczy ciągle sam robię, też w obawie przed tym, że jakby ten zespół mój się za bardzo rozrósł i na przykład wiązałoby się to z tym, że czuję odpowiedzialność za wypłatę 10 osób i ich jakieś tam bezpieczeństwo finansowe, to mogłoby się pojawić coś takiego, że to by się zaczęło robić z przymusu. Okej, dobra. Więc Czyli jesteś świadomy tego i świadomie czasem to blokujesz nawet? Tak, były takie momenty, że gdzieś zaczynała się taka myśl pojawiać, to było niekomfortowe bardzo, że dobra, fajnie, robimy super filmy, ale z wyświetleń na YouTubie ktoś nie zarabia w związku z tym i koniec końców to było tak, że ja na przykład nie zarabiałem. No to przeważnie tak jest w biznesie, że sobie na końcu się wypłaca, przynajmniej jak nie ma tej trakcji. Dobra, to czy to jest tak, że
przepraszam, skończ myśl. Bo No nie, to jest Mhm. myślę skończona Dobra. taka myśl, że to mogłoby sprawić, że gdzieś tam natrafiłbym na jakąś taką blokadę, która by sprawiła, że gdzieś w panice zacząłbym się poruszać po tematach, które liczyłbym, że się będą klikać i przyniosą wyświetlenia, a nie te, które chcę opowiadać, i w mojej głowie jedno prowadzi do drugiego, że przestaję czuć entuzjazm do tej pracy, która gdzieś tam mi się wykrystalizowała i na razie bardzo ją lubię. Okej, dobra, widzę, że rzeczywiście mogłoby się pojawić taka spirala śmierci, że tak powiem. Tak. E, Przeinwestować jest bardzo łatwo. mhm. To jeżeli mogę gdzieś tam spojrzeć retrospektywnie, że bardzo łatwo jest przeinwestować, zwłaszcza jak ten początek współpracy jednoosobowo się ogarnia i wiesz, cały przychód jest dla ciebie i możesz sobie tu zainwestować, tu światełko, Tak. tu kamera, tu obiektyw, bez problemu. Potem nagle czujesz, potrzebujesz obiektywu kolejnego, kupujesz ten obiektyw, ale okazuje się, że ale jeszcze pensja dochodzi, ZUS, VAT, PIT i jesteś na minusie z tego projektu. Wiem, o co chodzi, zwłaszcza jak jesteś świrem technologicznym, to później sobie... To, i jak nie jesteś jeszcze CFO, który naprawdę umie liczyć, to może być niebezpieczne. Dobra, czy to jest tak, że wy macie dzisiaj w miarę bezpieczny model tego, no nazwijmy to biznesem, no bo masz ludzi. Zarysujmy w ogóle obraz, ile tam jest osób, bo mam pewne dane, ale nie wiem, czy są aktualne. Dobra, jest tak, jestem ja, 2 researcherki, jest mój brat montażysta, operator, jest moja żona Monika, COO. która jest tak naprawdę COO i ona też jest kompetentna w researchu i to jest osoba, która tak naprawdę z tych wszystkich ma chyba największy wpływ na przykład na scenariusze, bo ja to w niej bardzo doceniam, że potrafi zadać naprawdę takie dobre pytanie, nie? Bo to jest problem, z którym trzeba się liczyć, że spotykasz się na spotkaniu researchowym z 3 osobami, które bardzo dużo czytały na jakiś temat, dajesz im potem scenariusz do sprawdzenia, one tam siedziały 20 godzin nad czytaniem o wirusie Epsteina Barr, to jest kobieta, Yvonne Barr, więc one siedziały nad tym 20 godzin, dla nich wszystko jest jasne i ty już teoretycznie możesz ten film nagrywać, no ale wiesz, ja też czytałem na ten temat i dla mnie ja te myśli pisałem, ja wiem, co ja chciałem powiedzieć na dodatek, to jest jeszcze gorsze, samemu sprawdzać po sobie, bo ty wiesz, co chciałeś powiedzieć. No i wtedy właśnie bardzo często wjeżdża Monika cała na biało i mówi, że tu się ludzie pogubią, tutaj ja się pogubiłam, tutaj nasuwa się takie pytanie, ono jest nieodpowiedziane, tutaj to pytanie niby jest odpowiedziane, ale to jest ważniejsze chyba i trzeba to powiedzieć jakoś inaczej, więcej. Okej, czyli zmniejsza entropię i to tak grubo, tak? No, porządkuje to, dobra. Myślę, że to jest też jedna z rzeczy, które ona robi. Bardzo dużo rzeczy robi. No i teraz jeszcze jest ilustratorka, która nie chcę powiedzieć, za pełnię grafik odpowiada, bo od tego mieliśmy zewnętrzną firmę od identyfikacji wizualnej aktualną, ale odpowiada za to, żeby odpowiednio wykorzystać te zasoby, które mamy i rzeczy typu miniatury, ikony, tła jakieś do animacji, sugestie tego, jak coś powinno wyglądać. No, jeżeli chodzi o takie rzeczy techniczne na planie, to ja jestem, wydaje mi się, wystarczająco kompetentny, żeby po 10 latach robienia tego, jak chcę, żeby coś było tak zaświecone albo tak, że ma być rembrandtowski trójkąt, no to tam jest rembrandtowski trójkąt przy oświetleniu, ale nagrywamy film o depresji, no to może być bardziej takie nieprzyjemne to oświetlenie, ostrzejsze i bardziej z góry z tymi cieniami wszystkimi, więc ten efekt, myślę, udaje się tutaj spójnie uzyskać. Docelowo chciałbym mieć jeszcze jedną osobę w zespole, która będzie lepsza ode mnie z fizyki i matematyki, bo teraz jestem w tej niekomfortowej sytuacji, że z fizyki i matematyki mało tematów ruszamy, bo ja jestem najlepszy z fizyki i matematyki w zespole. Okej. Więc bardzo bym chciał wreszcie... W kontekście researchu tak, też. dokończyć rekrutację i na pewno przydałby nam się jeszcze ktoś do montażu, bo to coraz bardziej czasochłonne się robi i myślę, że... Tylko też nie lubię mieć kogoś od projektu do projektu na zlecenie, bo jednak chciałbym, żeby to było ze spójną wizją robione, a nie tak, że każdemu z osobna trzeba
trzeba wszystko tłumaczyć. Fajnie by było, mówię, to wszystko jakoś tak ogarnąć, tylko znów nie chcę przeinwestować, bo można łatwo założyć, że będziemy robić jeden film w miesiącu więcej, to jest ileś tam powiedzmy na bieżące stawki YouTube'a 3000 zł więcej, to można komuś tyle zapłacić. No ale potem pojawia się jakiś problem. Okazuje się, że rzeczywiście ktoś teraz zarabia 3000 więcej, ale idzie inflacja i staram się waloryzować wypłaty zgodnie z inflacją i nagle to się za rok robi 3500, a YouTube wcale nie ma wyższych stawek, a Tak. przestają się pojawiać jakieś tam współprace. Wiadomo, no crowdfunding jest super opcją i bardzo dużo mi pomógł i cały czas tam tego Patronite'a mamy, ale tak naprawdę to może dziwnie zabrzmieć, ale ja wolałbym mieć 10 000 osób, które płacą po 2 zł, niż 1000 osób, które płaci po 20. To też Rozumiem to totalnie. jest stabilniejsza wersja, no ale Tak. osób, które w ten sposób się mogą zaangażować, jest mniej. Czy jak masz coś za darmo, to dlaczego musisz chcieć za to płacić? Nie wiem, no odpaliłem jakieś tam progi wspierania na YouTubie. Mało się to klika, nie? Właśnie mało się to klika, może Ludzie po nie mają prostu zaufania warto... w Polsce do tego YouTube'a, tak z mojej analizy wynika, że mówią, jakby to było na Spotify'u, to bym zapłacił, ale przez YouTube'a to nie będę płacił. No właśnie, nie wiem, no może po prostu trzeba wprost powiedzieć, że jak ktoś się zdecyduje 2 zł i takich osób będzie 5000, no to jest dla nas ten zespół, który my byśmy chcieli docelowo mieć. No i z takich rzeczy, na które fajnie by było, jakby się znalazły pieniądze, na pewno siedziba, bo gdzieś mając dzieci w domu, ten work-life balance, czy life-work balance, zależy co kto lubi, nie? On by się przydał, bo ja mam coś takiego, że jak na mnie patrzy ten komputer, na którym miałbym pisać teraz scenariusz, to mnie tam woła, że chodź, tam, Wiem. zielone tygrysy, chodź, to ciekawe będzie, napisz, nie? I studio na dole, w którym w każdej chwili mogę coś nagrać, to też jest kuszące, natomiast to, co mi dawała na przykład koszykówka, to było wyjście z pracy. Kiedyś to było myślenie o adsorpcji związków organicznych na węglach aktywnych, potem okazało się, że to jest myślenie o tym, jak opowiedzieć o feromonach w filmie, ale jak ja wychodziłem na trening, na boisko, to ja myślałem o tym, jak zrobić dobrze tu, teraz to, a nie jakieś takie mgliste rzeczy, które w tym wydaniu zajęcia, które my sobie wymyśliliśmy, no one są cały czas jesteś tak naprawdę w pracy głową, a jeżeli jeszcze jesteś fizycznie, to się odbija, tak powiem. Tak, no bycie przedsiębiorcą podobno takie po prostu jest. I chyba... Są ci wszyscy prywaciarze strasznie. Tak, dokładnie. To ciekawe. Czy to jest tak, że kurczę, ty może potrzebujesz w takim układzie po prostu dobrego CFO. Wy macie dzisiaj taką poduszkę, żeby działać na przykład przez rok? Jakby Przez zamknąć rok nie. YouTube'a? Przez rok nie. Okej, ale Znaczy macie. inaczej, gdyby zamknęli YouTube'a, no to zwalniam. Tak, ale chodzi o to, że na przykład, nie wiem, no coś by się wydarzyło i nie wychodziłyby materiały przez, nie wiem, pół roku. Ja tak? staram się mieć taką poduszkę finansową. Był moment taki, gdzie rzeczywiście przeinwestowaliśmy trochę w niektóre rzeczy i ona się skurczyła tak bardzo niepokojąco, ale no docelowo tak to ma funkcjonować. No mówię, fajnie by było, jakby my mamy duże moce przerobowe i nie wiem, no partner kanału, taki, który potrafiłby 2 osobom zapewnić pensję miesięcznie i dostawałby wzajem to coś, nie wiem, Instagram, dowolne takie miejsce, czy film na YouTubie, to już przy większych stawkach, no to jest coś, co tak naprawdę mogłoby mocno nas pchnąć do przodu, jeżeli chodzi o to, ile możemy z siebie wyrzucić. To jest ciekawe, bo masz tak duży zasięgowo kanał, a mówisz o tym, że te współprace są właśnie takie nieregularne i że nie ma takiego My partnera. jesteśmy też wybredni, wiesz? To domyślam się. Zupełnie szczerze, kiedyś zrobiłem współpracę z alkoholem, ale teraz od razu wszystko, co jest alkoholowe, zrzucam. Kto płaci najwięcej na YouTubie teraz? Suplementy diety. Tak. Nie ma szans, żeby robić suplementy diety u nas. Okej, dobra. Po prostu.
I to nie dlatego, że ktoś robi słabe suplementy diety, tylko przez to, że legitymizując jeden produkt, może się to być odebrane jako legitymizowanie wszystkiego, więc tego Okej, nie robimy, dobra. alkoholu nie robimy, bookmacherki, która też bardzo często jest takim stałym partnerem wielu kanałów, nie robimy. I nagle to się mocno kurczy. No bo sobie skojarz teraz, jakie kanały mają takich stałych partnerów, którzy się gdzieś przewijają. Hmm. I bardzo często to są właśnie suple, ewentualnie kosmetyki, ale w kosmetykach też jest ten problem, że bardzo często claimy, które są w produktach, są dużo większe niż to, co można merytorycznie o nich powiedzieć. Okej, dobra. Mam trochę strzałów dla ciebie, ale, ale to potem. Zdarzała się wam taka długa przygoda z partnerem, bo rozmawiam z ludźmi, którzy robią YouTube'a i większość z nich ma taki pomysł, że dobra, i przyznaję, że to też jest mój pomysł, chociaż może nierealny, żeby zdobyć partnera na układzie takim, że on będzie partnerem, nie wiem, tytularnym przez rok, rzeczywiście trochę skojarzymy jego markę z naszą marką, zrobimy to dobrze, ładnie się zbratamy i tak dalej i pod czymś oczywiście, pod czym każda ze stron będzie chciała się podpisać, no bo to tak działa. Czy ty też tak o tym myślisz, czy już nie i czy zdarzały wam się dłuższe właśnie jakieś współprace i czy to było tak, że bezpośrednio z nimi pracowaliście, czy na przykład przez jakąś agencję? Była dłuższa współpraca z VPN-em. To było chyba bezpośrednio od tego VPN-a wtedy współpraca. Okej. Czy ja tak o tym myślę? Fajnie by było, gdyby rzeczywiście się udało coś takiego znaleźć. I nie ukrywam, że jest, myślę, kilka rzeczy, które w naturalny sposób tutaj pasują. Tylko problem jest taki, że jak to dobrze teraz ubrać w słowa? Bardzo często jest tak, że pojawia się jakaś współpraca i niektórzy mają takie oczekiwania zbliżone do tych, jakie są w innych Tak, w działkach pejdzie. YouTube'a, nie? Że ktoś robi content rozrywkowy i tam tak naprawdę na inne rzeczy w takim briefie komercyjnym się zwraca uwagę, niż my na przykład zwracamy. I potem powstaje film i okazuje się, że oni oczekiwali czy scenariusz oni oczekiwali czegoś innego i na przykład dochodzi do tego, że słuchajcie, no, jeżeli wasz produkt nie jest w tym konkretnie wyjątkowy, w tym, o czym wy chcecie podkreślić, to ja nie mogę powiedzieć, że tylko wy to macie, nie? Oczywiście. I to się zdarza. To się niestety zdarza. Ja wiem, że bardzo łatwo jest kogoś odsądzić od czci i wiary na podstawie tego, że sponsorujesz kogoś, kogo nie wiem, nie lubię, nie szanuję, słusznie, niesłusznie, mniejsza o to, nie? Ale tak naprawdę ludzie nie widzą tej selekcji, która wcześniej ma miejsce i która jest u nas, tak jak mówię, no bardzo silna, bo nie chcemy po prostu mówić nieprawdy w pierwszej kolejności. To jest w ogóle chyba jedna z takich cech, jak zgaduję, tej twojej takiej misji, tak? Ale to wiesz, prędzej czy później fuck upy się zdarzą, Tak, nie? no. Ale no nie, czegoś trzeba pilnować i myślę, że jest takie trochę... Ci ludzie do researchu się u mnie pojawili, czy do fact-checkingu po to, że ja czułem coraz większą odpowiedzialność na sobie, bo coraz więcej osób mnie słuchało. Ja widziałem, jakie pytania ludzie mi zadają, nie? Czyli to jest dosłownie czasami zgłaszanie się po diagnozę. Coś, czego ja naprawdę nie chcę robić, a domyślam się, że dużo osób się diagnozuje, nie pytając mnie w ogóle, tylko na przykład oglądając filmy na YouTubie, w tym również moje materiały. Więc no, nie chcę mieć negatywnego wpływu, takiego net negative. Stąd się pewne rzeczy tutaj pojawiły i no, tak jak mówię, nie wiem, no, jakbym nagle zaczął reklamować w każdym filmie grę pay to win, jednocześnie narzekając na to, że każdy bookmacher zarabia na tobie. Nie da się wygrać z bookmacherem, bo ta gra jest statystycznie tak pomyślana, żeby bookmacher zawsze zarabiał. I ja wiem, że można powiedzieć, że to jest tylko dla dorosłych, pod warunkiem, że okej, tak, ale to, że ty tak powiesz, to nie znaczy, że tak będzie, nie? Ja bym z tym na przykład miał problem
Nie mówię, że nie wolno tak robić. Jeżeli ktoś w ten sposób ma swój model biznesowy, to jest, wiesz, każdego z osobna decyzja. Ale dużo takich rzeczy, które bardzo często na wielu kanałach się przewijały jako takie powtarzające, jako długotrwałe współprace, no niestety z gruntu, z takiej natury moralno-merytorycznej my odrzucamy. Zresztą fakt, że my nie współpracujemy dalej z tym VPN-em, to też jest taki, że dużo osób nam zwróciło uwagę, że to jest trochę może nie shady, ale niejednoznaczne, nie? To, co my mówimy, że ten przekaz reklamowy to niekoniecznie jest taki, że to jest jedyna opcja, żeby te rzeczy zrobić. I VPN-y mają swoje miejsce na ziemi. Nie zrozumcie mnie tutaj źle. Jeżeli ktoś reklamuje VPN-a, to nie wciska wam kitu, ale w dobie tych wszystkich rozwiązań przeglądarkowych, czy jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, nie wiem, dużo rzeczy sprzęty Apple'a potrafią zrobić, które VPN-y sobie przypisują. No, najlepszą funkcją VPN-a to jest oglądać Netflixa niemieckiego. Takie najbezpieczniejsze. Nie? I też dużo takich zapytań się gdzieś tam pojawia, czy wystąpienia na konferencji, żeby zachwalić jakiś produkt, ale zachwalić produkt na podstawie danych, które zostały nam dostarczone. Na przykład, to jest ciekawe, może ludzie tego nie wiedzą, a ostatnio mieliśmy przypadek, że takie założenia poczynili przy jednej współpracy, że jak jest jakiś temat merytoryczny i jest partner do filmu, to on nam nie mówi, co my mamy powiedzieć. Możemy ustalić, o jakich tematach mówimy, natomiast my nie przyjmujemy żadnych merytorycznych źródeł od partnera. My wszystko szukamy sami i ewentualnie jak on zgłasza zastrzeżenia do czegoś, że my byśmy chcieli coś powiedzieć inaczej, to prosimy wtedy o źródła, które będziemy mogli na przykład zważyć, czy jest to zasadna uwaga i w jaki sposób możemy na przykład to zrobić. Więc to jest kolejna rzecz, która być może dla niektórych tych takich partnerów jest niedopuszczalna. Ciekawa. Nie wiem, czy niedopuszczalna, bo też nie chcę mówić. Ale rozumiem, że mogą mieć po prostu w procesie, my jak płacimy, to narzucamy i macie mówić, co my wam mówimy, bo jesteście po prostu opłacani i koniec. Wiadomo, że jest na to miejsce i staramy się to też wyróżniać. No dobra, a własny produkt? Nie myśleliście o tym? Podaj mi przykład, nie? Bo... No właśnie przykład tego Marka Robera jest super. Skierowane pudełko różności do dzieciaków, żeby kreatywnie je rozwijać i do dorosłych. Tego typu, wiesz, o takich rzeczach myślę, nie? Pasowałoby to do was, tak uważam, nie? Zrobienie tego jest ultra trudne, to z partnerem trzeba by zrobić. Tak. Prawdopodobnie. Nie? I teraz pytanie, czy może w Polsce nie ma takich partnerów. To jest jedna sprawa, właśnie o to chodzi. I jak się rozglądaliśmy za tym, to zwykle robienie tego z partnerem polega na tym, że z Chin przychodzi transport, nie? Okay. I to jest coś, z czym ja na przykład nie jestem okej. Jak wypuszczaliśmy merch, to nie jestem w stanie zagwarantować, że materiał jest z Polski, ale staraliśmy się polską szwalnię, wzięliśmy polską szwalnię, która nam powiedziała, że materiał też kupuje w Polsce. Koszt był przez to większy, dużo. Nasz zarobek dużo mniejszy, ale wiadomo, że gdzieś trzeba poluzować i nie da się... Czy nie, pewnie się da. Nie, tak? ja uważam, że wszyscy jesteśmy hipokrytami, nie? Zgadzam się. Ale to niewiele znaczy, wiesz, to, że ja na przykład jeździłbym paliwożernym smokiem, że przyjechałbym do ciebie czołgiem i powiedziałbym, że zmiany klimatu są... Nie zmieściłbym się na tym miejscu. Zmiany klimatu są spowodowane między innymi przez spalanie paliw w autach. Jestem hipokrytą. Czy mówię nieprawdę? Nie. Więc każdy gdzieś do pewnego stopnia jest hipokrytą. To, że ja nagle zacznę zarabiać na, nie wiem, YouTubie amerykańskim, bo zacznę rzeczywiście dubbingować te filmy, tak jak sugerujesz, korzystając z AI, czy będę carbon footprint swój zwiększał, namawiając do tego, żeby go zmniejszać? Oczywiście, że tak. Więc będę hipokrytą, nie? Ale są gdzieś takie rzeczy, które... rozumiem. Jeżeli byście to robili, to musielibyście zrobić to porządnie, a jeszcze nie znaleźliście na przykład partnera, który mógłby... Problem jest taki właśnie, że ludzie w Polsce, to jest moje doświadczenie, nie zawsze są przyzwyczajeni do tego, że ktoś w internecie im chce sprzedać porządną rzecz, youtuber, a w związku z tym na przykład cena takiego produktu byłaby odstraszająca. Zgadzam się z tym,
Chociaż wydaje mi się, że zaczyna to się Może się zmieniać. zaczyna, no ale na przykład Tak robiliśmy czuję. bluzy, nie? No, I bardzo dużo osób nam potem pisało, kurde, ona jest takiej jakości, że ja ją noszę 6 lat i ona dalej się no nadaje do właśnie, noszenia, nie? no właśnie. Tego nie widać przez internet właśnie, to jest problem. Mm, Tego nie widać przez internet, a ja nie mam tej umiejętności takiego wyłączenia autozażenowania, Okej, żeby powiedzieć wam, że zrobiliśmy najlepszą bluzę na YouTubie. Bo Okej. nie wiem, czy zrobiliśmy najlepszą. okej. A jak powiem, że zrobiliśmy najlepszą, jaką się da, no to jest takie rozmyty przekaz. Są ludzie, którzy wychodzą i bez zażenowania mówią rzeczy, które są niesprawdzalne, Mhm. ale to jest taki przekaz sprzedażowy. No kurczę, ale mógłbyś powiedzieć, że wiesz, piszą do ciebie ludzie i mówią, że noszą ją 6 lat i nie mają takiego ciuchu w szafie. No dałoby się to ubrać, dałoby wiesz, się żebyś to. był żebyś był z tym fair, nie? Ale Ale to ciągle przegrywa z tym drugim przekazem, nie? okej. Zresztą dużo więksi twórcy Nie ode mnie wiem. też. Tak? Nie wiem. Ja myślę, że media skręcają w tą stronę, gdzie ludzie zaczynają doceniać właśnie szczery przekaz i głęboko w to wierzę. Między innymi dlatego moim zdaniem jest taki ultra sukces. Można mówić różne rzeczy o podcaście Diary of SEO, ale no, to jest jeden z najszybciej rosnących podcastów świata, a potrafi się tam prezes, nie wiem, popłakać na przykład, tak, jakiejś wielkiej firmy i ludzie tego chcą, nie? Chcą takich, wiesz, prawdziwych rzeczywiście emocji i to mi ostatnio coraz więcej ludzi mówi, że jest skręt w tę stronę. Nie wiem, czy ty też w ogóle w to wierzysz. Fajnie by było. Nie wiem, powiem ci tak, fajnie by było, ja ostatnio, jeżeli mam mówić o skręcie w jakąś stronę, no to są niepokojące strony, w które ja skręty widzę. Okej. Wiesz, no fake newsy, czy ta celebrytyzacja życia takiego poważnego, politycznego, gdzie powinniśmy mieć ekspertów, a mamy celebrytów. O tym jest najgłośniej. To się Mm, zgodzę. I myślę, że to tylko napędza tę polaryzację, że może wiesz, jeżeli ty śledzisz te osoby, to nagle widzisz, że one dostają więcej takiego pozytywnego feedbacku. No, nie wiem, ja po prostu nie jestem sobie w stanie niektórych rzeczy przetworzyć i może dlatego coraz bardziej myślę o tych takich rzeczach dla Czyli dobra ludzkości, nie? Tych takich, do których mam mniejszy zapał, że to nie są takie zniuansowane historie, tylko bardzo podstawowe. No bo jak wiecie państwo, a ty wiesz tutaj, że wychodzi właściciel wielkiej gazety i mówi, że od tej pory oni pewnych myśli nie będą przekazywać, pewnych idei, bo one są do znalezienia w internecie, oni będą ten przekaz promować konkretny. No i to w imię wolności słowa. Jeszcze, rozumiesz? Ja sobie myślę, jak to możliwe, że niektórzy ludzie napisali rzeczy, które można wygrzebać z tych naszych potężnych rzeczy. To miało nas łączyć, minimalizować tak. wszelkie ryzyka manipulacji. Możemy sprawdzić niektóre rzeczy. Oni napisali takie zdania, że ja sam siebie z zażenowania się schował, a to w ciągu tygodnia można coś zupełnie innego powiedzieć, zrobić zwrotnie, tłumacząc nic o 180 stopni. Wszyscy wiemy, że to chodzi o to, żeby bogaci stali się jeszcze bogatsi. I jedziemy z tym światem, nie? Okej, czyli masz taką trochę negatywną wizję tego w głowie, w którą stronę to skręca? Tak, bo moim zdaniem wykorzystywane są tutaj techniki i niedoskonałości ludzkiego umysłu. One są eksploatowane. I jedyny sposób, żeby się przed tym inaczej, nawet nie bronić. To jest walka w niektórych obszarach, której się nie da wygrać. Nie da wygrać i to jest straszna wizja, że trzeba naprawdę wielkiego wysiłku, że może ją zremisować. Powstają takie portale, które na przykład robią właśnie jakiś taki fact-checking. No Demagog w Polsce robi chyba najlepszą robotę w tym kierunku. O, to polskiego nie znałem, bo znam kilka zagranicznych właśnie, które globalnie to robią i tylko, że no, to jest płatna rzecz, nie? Tak, jest Google Fact Check, nie wiem, on kiedyś był darmowy, nie wiem, czy dalej to jest w tym wydaniu, ale no Demagog to w Polsce robi chyba takie najlepsze rzeczy. Nie wiem, no zbliżały się teraz wybory prezydenckie. Marzy mi się, że może uda się wysłać pytania do kandydatów, wszystkim te same, ale takie naukowe, merytoryczne,
żeby zobaczyć, jakie oni mają podejście do tych kwestii naukowych, zmiany klimatu, kwestie, nie wiem, szczepień ochronnych, autyzmu. Mhm. No tylko właśnie pytanie, czy w polityce, właśnie, kurczę, wchodząc w politykę, to ja też mam czarną wizję i ja nie wierzę, że tam da się zrobić Widzisz, coś i lepiej, teraz bo nawet jak mnie oni to niepokoi powiedzą, że ci ludzie, którzy kreują, powiedzmy, świat cyfrowy, oni teraz są w polityce. Że to tak. jest tak, że mieliśmy gazety, które pilnowały polityków Mhm. i teraz to się niestety przenika. Tak. I Albo wiesz, wspierały polityków. To no, nie jest tak, że... Wiesz, nie chce mi się uwierzyć w to, że nawet jeżeli polityk, wiesz, odpowie na te pytania, o których ty mówisz, to on nie zmieni sobie zdania, jak już go wybiorą. Ale zmiana zdania nie ma nic złego w zmienieniu zdania. Uważam. Tylko, że mówię o zmianie zdania, że składy, wiesz, tak? Okay. Dokładnie, o takiej zmianie zdania. Słuchaj, no jeżeli... bo wiesz, w badaniach wyszło, że jak on tak powie, to będzie miał większą, wiesz... I teraz, jeżeli... tak jest, nie? Tak, ale właśnie o to chodzi, żeby ludzi z tego też rozliczać. I jeżeli ktoś zmieni zdanie, twoje święte prawo, to zakładanie, że ktoś od razu miał rację i to, że zmiana zdania jest dowodem na to, że on się pomylił, to jest jedna ze szkodliwszych rzeczy, jakie mogą funkcjonować, bo to jest wielka zaleta, jak ktoś potrafi zmienić zdanie, tu moim się zdaniem. zgadzam, tak, tylko mówię w cudzysłowie. Tak, ale rzeczywiście, no, niech tłumaczy się potem. Może tak do tego podejdźmy, żeby nie piętnować zmianę zdania, tak jak niektórzy redaktorzy po obu stronach sporu politycznego robią. A 5 lat temu pan powiedział tak. No i kurwa, co z tego tak naprawdę? Teraz uważam inaczej. Tylko dlaczego? No dlatego. I to jest istotne, a nie, że ktoś 5 lat temu mówił inaczej i zakładamy, że powinno być tak samo 5 lat temu. 20 lat temu wszyscy pewnie byli za tym, żeby telefony komórkowe nie były w szkołach. Tak, i wydaje mi się, że jest renesans tej myśli. No pewnie jest. Natomiast no, to jest urządzenie, z którego musimy się nauczyć korzystać. Tak. Będziemy odpowiedzialnie. Tak. No. To jest coś, czego polska szkoła nie jest gotowa na telefony komórkowe, tak jak wiele szkół na świecie, żeby nie było, że tylko na polską tutaj. Tak. A my myślimy czy AI. Nie? Tak, zgadzam się z tym totalnie. Zamiast rozmawiać, jak krytycznie analizować źródła, jak podchodzić do danych, jak prowadzić dyskusję, bo jak się nauczysz prowadzić dyskusję, to będziesz bardziej wyczulony na to, jakich chwytów retorycznych ktoś na tobie używa. Tak, i też uważam, że szkoda, że nie ma w ogóle praktycznie edukacji w tym kierunku w szkole. Tak. W ogóle. Tym bardziej, że to się bardzo mocno zazębia, nie wiem, z WOS-em i z polskim. Tak, że dosłownie. Raz w jednym tygodniu godzina WOS-u, mniej w jednym godzina polskiego i masz nowy przedmiot, który cię przygotowuje do tego, jak tobą próbują manipulować. Bo dyskusja w dzisiejszych czasach, mam wrażenie, coraz częściej ma na celu zmasakrowanie efektowne przeciwnika, nieważne czy zgodnie z prawdą, czy nie, a nie jest merytorycznie w żaden sposób ukonstytuowana, żeby na przykład odnosiła się do prawdziwych danych. Tak. Z dyskutainment. Tak. Sztuka prowadzenia dyskusji, krytyczne podejście do danych. 3 lekcje dodatkowe w tygodniu zamiast, nie wiem, jednego WOS-u. Nawet niech to będzie jedna matematyka. To jest ciekawe, bo praktycznie każdy gość, który tutaj przychodzi, mówi o tym, że właśnie system edukacji jest do zmiany. Tyle lat to działa i pytanie, jak to w ogóle zrobić, jak się do tego zabrać, skoro to jest tak oporne, tak? Ja uważam, że nauczyciele w Polsce powinni zarabiać dużo więcej, tak? Nauczyciel i lekarz to powinny być przepłacone zawody. Dosłownie tak, nie? I dlaczego tak trudno to zrobić? No, jakby to było łatwe, to pewnie by było zrobione, aczkolwiek... Bo to jest już, ja mam wrażenie, że to już jest ogólna opinia ludzi, Myślę, że te zawody powinny być, tak jak mówisz, przepłacone. Tak. A to z jakiegoś powodu się nie dzieje. Jest też coraz... Przyzwolenie społeczne jest. Przyzwolenie społeczne jest, ale jednocześnie to samo społeczeństwo bardzo lubi podważać jakąś eksperckość coraz częściej, nie? Więc tutaj też jest ten taki konflikt. TikTokizacja zrobi z nami, co trzeba. No. To są ultra trudne tematy, na które chyba nie ma odpowiedzi. Dawid, robisz tyle, albo tyle nawet, tak jak już udowodniliśmy. Kawiarnia, dlaczego? Sam sobie zadaję to pytanie czasami. Co tu się wydarzyło?
Mieliśmy tam kiedyś spotkanie autorskie, jak wydaliśmy książkę dla dzieci. Widzisz, kalorie mi nalicza z tej rozmowy. Why you running? To jest dobre pytanie. To było miejsce, które było w słabej kondycji, okazało się. Mieliśmy tam spotkanie autorskie, klimat tego wszystkiego bardzo nam pasował i pomyśleliśmy, że spróbujemy to podratować, no i rzeczywiście to ratujemy. Okej, czyli to Powiem bardziej ci- powiem misja tak. społeczna, tak? Trochę tak. Mieliśmy wtedy jakąś właśnie taką poduszkę finansową z tej drugiej książki i tak pomyśleliśmy, że może właśnie jakieś takie fajne miejsce offline'owe będzie z korzyścią. No wejście w gastronomię to jest kurde razy 3 to, co sobie wyobrażasz pewnie. No, Jeszcze jak się na kawie nie znasz. mam wrażenie, że to jest trochę wiedza powszechna, że wejście w gastronomię Ale jest to jest najtrudniejszym w jeszcze ogóle. razy 3. No właśnie. W takim razie dlaczego? Nie rozmawiałeś? Radziłeś się kogoś? Czy robić tą Wiesz co? kawiarnię? Nasze Zrobiłeś research? Robiliśmy research i nasze Okej. wstępne obliczenia wskazywały, że no możemy to zrobić tak, żeby to było jako taki boczny projekt, fajny, miły. No wiadomo, że rzeczywistość czasem się z obliczeniami zderza i cały czas uważamy, że takie offline'owe miejsce mogło być z korzyścią, tylko widzisz, i my kalkulowaliśmy, że zrobimy jakieś tam wydarzenia w tej przestrzeni, ale okazało się, że ona jest trochę nieustawna. Okej. I teraz jak nie ma wydarzeń, to jest nierentowna. Jak są wydarzenia, to się tam nie da pracować, jak przychodzą ludzie, bo ja jestem w tym dziwnym położeniu, że jestem w stanie z godziny na godzinę kilkadziesiąt osób sprowadzić w jakieś miejsce, nawet w Lublinie. W Warszawie byłoby to pewnie więcej. Jakbym powiedział, że słuchajcie, tu będzie się działa fajna rzecz, jest za free, chodźcie, przyjdźcie. I ludzie w weekend by przyszli. I to bardzo spoko działa. Tylko jak paraliżuje pracę kawiarni, która zarabia z tego, że robi kawę i nagle się nie da tej kawy serwować, bo jest, Bo jest wydarzenie. za tłoczno, to się potrafi... I wiesz, z tym się na przykład zderzyliśmy. Ja jestem pewny, że gdybyśmy mieli więcej przestrzeni, to byłoby nam łatwiej. Strategicznie. Strategicznie byłoby nam łatwiej, bo na przykład udało mi się zrobić spotkania tam z moimi kolegami, youtuberami i było bardzo duże zainteresowanie. Tylko na przykład po pierwszym był ogromny problem z tym, żeby tę kawę ludziom potem dostarczyć, bo były stojące miejsca w kawiarni. Nie? No i teraz znajdź ludzi, którzy zamawiali matchę na sojowym. Czyli aż się prosi o optymalizację właśnie jakiegoś systemu, ale... Nas przestrzeń tam ogranicza. No, słuchaj, ja uważam cały czas, że robimy ciekawe rzeczy. Może przenieść, powiększyć, może przyczepić się do jakiejś instytucji kultury i na przykład dogadać się tak, że też nagrania by były w tej przestrzeni. Może to jest kierunek, w którym warto by było pójść. Ciekawe. To w ogóle się nie spodziewałem, że powiesz, że to jest bloker. Ten biznes w ogóle na siebie zarabia? Właśnie tak jak czasami mówisz. Czasami zarabia. Jak w lecie można ogródek otworzyć, to się to zarabia wtedy. Jak w zimie nie, to trzeba do niego trochę dołożyć. To jest tak, że w skali roku kilkadziesiąt tysięcy złotych trzeba dołożyć. Ale też uważamy cały czas, że to jest ciekawe miejsce i to ma bardzo fajny klimat i okazjonalnie tam jakieś nagrania przeprowadzamy, więc to nie jest tak, że to są wrzucane trochę w błoto pieniądze, całkiem w błoto pieniądze, tylko trochę. Czyli robimy dobrą kawę. Czyli zapraszasz do kawiarni, żeby przychodziły właśnie tłumy? Czy właśnie ostatnio zapraszać, bo to nam utrudnia normalne funkcjonowanie. To jest w ogóle absurdalna sytuacja. To jest tak, że my potrzebujemy dosłownie 10 klientów dziennie więcej. 10. Ale nie 100. Ale jak ja zapraszam, to przychodzi 30 i nagle dostajemy, wiesz, że ktoś za długo czeka nas. No ale jak jest nagle 30 zamówień, to żeby tam 5 osób pracowało, to jest nie do zrobienia, bo to nie jest, wiesz, Starbucks, gdzie można... bo wy chcecie robić dobrą kawę jeszcze do tego. No właśnie, to jest problem, nie? Że my chcemy dobre rzeczy robić. I wiesz... A to się nie spina przy tym modelu konkretnym. Bo to jest kawiarnia speciality.
Okej. Nawet To jest kawiarnia okej, speciality. dobra, to nie wiedziałem, że tak. To jest kawiarnia speciality No i w widziałem, że planach jest wypuszczenie marki kawy, żeby to było spójne akurat z tym, Mhm. więc może w ten sposób trochę to zepniemy. Właśnie nie wiem. Tak mówisz? Tak, zrobiłbym research, bo kawiarnie ogólnie padają, nawet te właśnie w ogóle produkty. Jest jeden przykład youtubera ze Stanów, który ma ogromne zasięgi i właśnie zrobił markę kawy hobbystycznie i ją zamknął po 2 latach, gdzie sprzedawał przez e-commerce. Mówi, że po prostu się to naprawdę nie To spinało. jest No, prawda. więc Na pewno na początek w jakiejś mniejszej Mhm. skali, tam z myślą, że z naciskiem na lokalne sprzedawanie też. Mhm. No ale Kuba Klawiter ostatnio wypuszcza ten swój przelew, ziarna pod kawę przelewową i cały czas domawia. Okej. A najlepsze jest to, że my zaczęliśmy przygotowania pod naszą kawę prawie rok temu już. Rozumiem. I Na co? dobre rzeczy I- trzeba i- poczekać. I no. dopracowujemy, nie? Ale będzie smaczne. Tak. Będzie, teraz to jest strzelanie sobie w stopa. Mhm. Będzie tak dobra jak większość kaw speciality. Okej. Czyli wspaniała. Większość osób nie widzi różnicy między jedną kawą speciality a drugą, to chcę powiedzieć. Ja pewnie bym nie poczuł My robiliśmy różnicy. testy na ślepo, No, okej. w sensie No. 4 próbki kaw z palarni dostaliśmy, nie wiedzieliśmy my nawet jakie to są kawy, one były oznaczone znaczkami i zrobiliśmy testy i to było, wiecie, jak w grupie na euro, każdy wygrał z każdym. Okej. Rozumiem. I te różnice były takie, wiesz, 15-16. To na jest przykład. w ogóle ciekawe, że trzeba być chyba trochę prawie że keeperem, żeby rzeczywiście złapać różnicę. Nie? No, to są Q-graderzy, to Mhm. się nazywa. Są okej. mistrzostwa Polski, świata właśnie w rozpoznawaniu tych Q-graderów. Okej, widzę, że głęboko wszedłeś. No. Dawid, pracujesz ze swoim bratem i z tego co wiem, to Adam robi ważne rzeczy, bo montuje i jest też operatorem. Montaż jest turbo istotny w twojej branży, no bo po Znaczy my prostu... robimy montaż wspólnie bardzo często. Niektóre filmy okej. on, niektóre ja, niektóre on i ja, niektóre ja montuję, on animuje, niektóre on wycina, ja tam potem Okej, czyli jakieś swoje Mhm. swoje uwagi nanoszę, bo gdzieś tam cały czas ta wizja filmu jest mocno w mojej głowie Mhm. i pewne rzeczy ciężko jest wytłumaczyć, łatwiej jest zrobić. Mhm. Ale to jest taka przypadłość właśnie przedsiębiorcy i właśnie tego delegowania. Pracujesz też z żoną. W ogóle to jest trochę rodzinna firma. Jak się w Jest. ogóle pracuje z rodziną? Dziwnie, bo dziwnie jest im dawać uwagi. Okej. To jest na pewno to jest najlepsze określenie, myślę, jakie mogę powiedzieć, dziwne. Ma to swoje plusy, Okej. ma Jakie? to swoje minusy. Plusy są takie, że ja mam to szczęście, że i Adamowi, i Monice bardzo zależy na tym, żeby trzymać poziom. Bo oni są z tym mocniej związani niż tylko osoby na kontrakcie. Więc oni podzielają to moje podejście, że tutaj żyłujemy te rzeczy. Dobra. Minusy są takie, że ciężko jest dawać feedback, bo to jest dawka jednak osoba, z którą emocji. jesteś emocjonalnie związany, Mhm. więc ten feedback jest taki trudny do wyrażenia czasami, na zasadzie, no nie powiem Adamowi, że kurwa gówno między 2. a 3. minutą to jest do poprawki, tylko myślę, że też bym się starał to robić komuś innemu, żeby powiedzieć, jakie to są poprawki, a nie na zasadzie kolor mi się nie podoba. Tylko staram się wskazać, jakie to są poprawki. I wiesz, jak kogoś znasz tyle lat i on sobie może z tobą na więcej pozwolić w niektórych rzeczach, ty możesz sobie na więcej pozwolić w niektórych, więc to jest taka dziwny balans tutaj, że traktujesz tę osobę jako równą i bliską tobie, a jednocześnie w tych kwestiach zawodowych jednak twoje zdanie jest tym ostatecznym, ważniejszym. To jest bardzo dziwny mindset. No i wadą jest to, że nienormowane godziny pracy robią się jeszcze bardziej nienormowane, że idziecie na spacer, jedziecie do dziadków i nagle okazuje się, że co odpisać na tego maila, nie? Przy stole rodzinnym Tak, się zdarza, że- tak? Okej. No, to ciekawe, rzeczywiście, nie brałem tego pod uwagę. To może być dziwne. Jak to jest z delegowaniem? Ty Bardzo słaby w to jestem. właśnie często mówisz, że ty masz tą wizję w głowie, jak powinien wyglądać ten film. I ja to rozumiem, nie? Totalnie, bo to jest trudne oddać komuś. Tylko z drugiej strony nie da się skalować inaczej Nie da się. i
Na przykład drugi kanał, który teraz No. czeka na zatrudnienie montażysty tak naprawdę. Ja przestałem oglądać filmy po zmontowaniu, bo jak Okej. oglądałem, to nanosiłem poprawki cały czas po swojemu. Mhm. A uważam, że te filmy na tym drugim kanale, one nie muszą być dopracowane, ale ciężko mi było to wygasić w sobie. Jak jest z delegowaniem? No dobra, a jeżeli chodzi o tą wizję, nie? Czy wierzysz w to, że w takim układzie da się zrobić, nazwę to brzydko, klona właśnie do tego, żeby robić taki proces decyzyjny, który ty masz w głowie przez właśnie bardzo szybkie pętle sprzężenia zwrotnego, Myślę, trening że i tak nie, dalej? bo u nas te filmy są bardzo różne, jak sobie popatrzysz. One niby są bardzo podobne do siebie, ale są różne jednak. Jednak jest pewien framework w twojej głowie. Mówiliśmy o tym, że prawdopodobnie da się nauczyć wszystkiego, omijając fizykę, więc może da się kogoś takiego stworzyć, bo mówię o tym, bo widzę takie przykłady. No, nie mówię, że to jest częste, ale sporo firm używa bardzo, bardzo głębokich systemów szkoleniowych, tak, żeby niemalże zrobić klony, tak, czy w sprzedaży, czy właśnie w myśleniu kreatywnym i są ludzie, którzy robią to dobrze. Może. Ja sobie szanuję to, że właśnie staram się nie być najlepszy w pokoju z czegoś tam. Inaczej. Wydaje mi się, że jestem całkiem sprawny w składaniu tych historii. Ale są ludzie lepsi w wizji artystycznej teraz u mnie na szczęście, dzięki obecności graficzki. Są ludzie, którzy w wielu dziedzinach merytorycznych są bardziej kompetentni. Jest Monika, która zdecydowanie lepiej zarządza czasem niż ja i ona jest w stanie powiedzieć, że to jest za dużo. To jest za dużo. Więc staram się takimi ludźmi też otaczać. Myślę, że fajne są takie tygle, gdzie ludzie myślą po swojemu i zderzają różne spojrzenia. To są naprawdę fajne rzeczy. Gdyby wszyscy myśleli tak samo, to trochę się zamykasz w tym momencie, w tej formie, a ja lubię eksperymentować jednak z nowymi koncepcjami. Nawet jeżeli to są drobne zmiany, to one potrafią się w perspektywie kilku tygodni, miesięcy przełożyć na zauważalną różnicę. Udałoby się dzisiaj zrobić tak, żeby powstał film, czy w ogóle może tak robicie już, żeby powstał film, w którym praktycznie tylko dostajesz gotowy scenariusz? Nie. Scenariusze są zawsze moje. Opowieść jest moja. Okej. Czyli ty musisz ją napisać, Ja ale ją muszę możesz napisać. dostać wkład na przykład w bullet pointach Tak. i przepisać, Powiem tak? więcej, na drugi kanał nie ma scenariuszy. Właśnie słyszałem o tym. Ja tam dostaję 4 zdania, 5 zdań i lecę na tej podstawie. To jest Jak zrobiłeś tą zdolność? Zawsze ją miałem, mam wrażenie. Okej. Bo ja mam naprawdę dobrą pamięć. I Dobra. wydaje mi się, że mam nawet poczucie humoru. I jakąś tam wiedzę taką Masz. z popkultury, łączenie tych rzeczy, tworzenie porównań. Ja zawsze sobie starałem w ten sposób pewne rzeczy tłumaczyć, jakoś takie porównania tworzyć, analogie, zazębiać to, umieszczać jakąś informację nie sucho gdzieś tam na białej tablicy, tylko wepchnąć ją gdzieś w to, co już wiem, żeby ona, jak te zębatki, mogła się dalej tam międlić, obracać w tym wszystkim i z tego to się, myślę, bierze. Okej, ciekawe, że powiedziałeś zębatki, a nie sieć połączeń. Dobra. Bo wiedza jest płynna, ruchoma. Okej, dobra. To nie jest dana raz na zawsze, tylko Dobra. tak jak nauka. Może być tak, że trzeba zębatkę wymienić albo cały duży fragment, bo nagle nie współgra z tym, co wiemy w innych obszarach. Okej, czyli to jest tak, Nauka że... to jest żywy organizm, to jest ruchome coś. I wiedza to też jest ruchome coś. Ja się z tym zgadzam. I te kropki, tylko ja to widziałem jako bardziej sieć połączeń, ale Dla ma mnie to są zębatki. sens. Dobra? Zawsze to były zębatki. Okej. Że gdzieś To jest ciekawe. prawo Hessa tutaj operuje, a ty wiesz, kiedy posolić wodę na ziemniaki w innym miejscu. Czyli ruszasz tu, a tam masz efekt. Okej, dobra, czuję. Dobra, jak produkujesz na inne kanały, czytasz z promptera? Teraz tak.
3 lata temu gdzieś czy 4 wprowadziłem prompter. Okej. Jest... Nie czytam z promptera, bo to jest tak, że znaczy dobra, czytam z promptera. To jest Ja tekst byłem przekonany, że praktycznie od początku Nie. lecisz z Nie, promptera. pierwsze 6 czy 7 lat kanału było zawsze z głowy. Nawet jak był scenariusz, to szło z głowy. To mi rozwaliłeś głowę. Dobra, bo ja Prompter jest bardzo świeży. oglądałem te odcinki sprzed 9-10 lat i Nie. patrzę, mówię, nie wierzę w to. W sensie nie wierzyłem, że to nie jest z promptera. Dobra. Z głowy. Szapoba. Z głowy. Dobra. Z głowy. Niektóre nazwy związków chemicznych z tych sprzed 10 lat do dzisiaj pamiętam. Dobra, to już rozumiem, jak możesz rzeczywiście teraz praktycznie w locie opowiadać, tak jak mówisz, jak dostajesz bullet pointy, bo po prostu ćwiczyłeś to 10 lat bez promptera. Szapoba. 7, ale nie powiem ci dokładnie, nie? Ale nawet teraz, jak jest prompter, to czasami mam tak, że czytam tę myśl, którą sobie sam spisałem i mi wchodzi dygresja, uwaga jakaś, więc ja ją wtedy wkomponowuję w ten scenariusz w locie i bardzo często to się zdarza, że czegoś nie ma w scenariuszu, a ląduje w filmie. Tak, widziałem ludzi, którzy to potrafią, no. To jest fajne, bardzo fajne. Dlatego, bo dla mnie podstawowe było, że prompter musi mieć taki program, żeby mógł sobie osprzętem go zatrzymać, cofnąć, przyspieszyć, więc to nie jest tak, że ja puszczam i to leci, tylko ja steruję tym tekstem. Tak, rozumiem to. Masz pedały do tego. Tak. No, tak. Siedzę też w tym sprzęcie, ale bardzo mnie zaskoczyłeś, że 10 lat temu byłeś taki sprawny, jeżeli chodzi o mówienie przed kamerą, bo praktycznie od pierwszego odcinka to jest dobre. No dzisiaj bym tego nie powiedział. Nie, sorry. Nie, naprawdę. Jak na start, to jest dobre. To jest na tyle dobre, że mi było ciężko uwierzyć, że nie masz tam promptera. No ja robiłem wykłady. Długo robiłem wykłady popularno-naukowe. Okej, może to przez to. I ja też starałem się wyciągać z nich wnioski. To nie jest tak, że zrobić i zapomnieć, tylko wyciągnąć wnioski. Ja starałem się, żeby te wykłady były odpowiednio, jeżeli chodzi o tempo narracji, rozłożone, że jak jest rzecz trudna, to zaraz po tym musi być rzecz luźna, że ludzie muszą się pośmiać, że tak, że w każdej formie przekazu są ważne tak naprawdę 2 elementy i to potwierdzają badania naukowe. W ogóle potem się o tym dowiedziałem, że ludzie mają zapamiętać z twojego występu klimaks, czyli jest taki wysoki punkt, gdzie dużo się dzieje i oni wtedy smutne, wesołe, dowolna emocja, ale jest wysoka emocja i wtedy oni to zapamiętują i końcówka. To są 2 rzeczy, które są kluczowe dla tego, jakie dostaniesz na przykład recenzje z tego, jak oni będą to wspominać. Fajnie. No, też trochę czytam o Na YouTubie jest trochę inaczej moim zdaniem. Jest początek i ten klimaks i po prostu, żeby koniec to spinał, żeby podsumować w jakiś sposób na koniec. Zostawić z czymś, to jest moje podejście. Natomiast jak robię występy na żywo, to staram się mieć te 2 rzeczy, czyli żeby końcówka była taka, że coś się dzieje ciekawego. Początek jest taki, żeby ludziom powiedzieć, żeby warto uważać i mieć jakiś taki punkt, który im dostarcza. Humorystyczna historia, smutna historia, jakaś myśl taka nieoczywista, ale też, żeby ich nie przeładować. No i w filmach też staram się, żeby tak było co 2-3 minuty coś wrzucić i to podejście miałem od początku, bo tego mnie te wykłady nauczyły, powiedzmy. Okej. Jak zaczynałeś robić te wykłady, no to zakładam, że nie byłeś aż tak sprawny od samego początku. Zaskakująco dobrze mi szło od początku. To jest ultra ciekawe. Oglądałeś siebie później i ten Kiedyś wykład? nagrałem to. Myślałem, że można to wrzucić na YouTube'a. Nie uznałem, że na YouTube'a to jest za słabe, ale miałem to szczęście, że... Chodzi mi o to, czy patrzyłeś na siebie, wiesz, na tych nagraniach, żeby być lepszym. Znaczy też tak, ale wydaje mi się, że miałem to szczęście, że jak zaczynałem te wykłady popularno-naukowe, to musiałem mieć tak jakby opiekuna, który jest pracownikiem uczelni i zgodził się nim być wtedy mój jeden z wykładowców, a dzisiaj mogę powiedzieć kolega, który dawał bardzo szczery feedback, nie? Okej, dobra. Nie taki oschły, ale taki konkretny. Tak jak rozmawiałem nie wiem, czasem zdarza mi się z kimś, kto występuje w teatrze rozmawiać, że najlepsi są reżyserzy, którzy nie mówią zrób to inaczej, tylko to było słabe, lepiej byłoby tak. To było dobre, ale na przykład za długie. To jest na przykład za trudne, a to porównanie jest za proste. Okej, dobra, rozumiem. Czyli
Czyli miałeś sposób na to, żeby rzeczywiście mieć Ale tą myślę, pętlę że sprzężenia. kluczowe tak naprawdę w tym jest to, że robiąc te wykłady, ja wiedziałem, co ja chcę powiedzieć i czułem się pewny siebie tam wychodząc. Okej. Jeżeli pojawiała się jakaś trema, to ona znikała po pierwszym, po drugim slajdzie. Jak Okej, przechodziłem dobra, przez czuję. to. Dlatego, że byłeś przygotowany? Myślę, że tak. I myślę, że najważniejsze dla mnie jest to, że jak pierwszy żart siądzie, powiedzmy, Mhm. to wiem, że siądzie. Mhm. Czasami jak jest jakaś forma, która przewiduje interakcję z widownią, i teraz zdradzam bardzo mocno kulisy, ale to jest taka moja sprawdzona rzecz, to czasami warto jest na przykład zrobić jakąś literówkę, błąd ortograficzny, żeby zobaczyć, czy ludzie są skłonni ci przerywać. I wtedy na przykład wiesz, czy musisz ich rozruszać, czy oni już są w odpowiednim mindsetie, nie? Do tego, żeby, jeżeli dopuszczasz interakcję. Okej, super. Czyli takie robisz Ostatnie teściki miesiące małe. mnie No, tego dobra, nauczyły, gdzie dobra. zrobiłem miałem trasę z występami i była tam literówka na samym początku, niezamierzona, ale zauważyłem, że w miastach bardzo szybko, że w tych miastach, w których mi ją wytknęli, dużo łatwiej wchodzili w interakcję niż w tych, w których ją widzieli i na przykład mówili później, że tam masz tę literówkę. Okej, dobra, czyli była jakaś taka zależność. I pomyślałem, że nie będę jej poprawiał i to będzie taki Okej, papierek rozumiem. lakmusowy. Super. Mega, nie, bardzo fajnie. Ja tutaj też, jeżeli chodzi o podcast, mam trochę takich właśnie swoich takich mikro OKR-ów, które gdzieś tam czuję, czy oceniam sobie odcinek, czy właśnie coś poszło dobrze, czy źle i to modyfikuję. Takich papierków lakmusowych, jak mówisz. Do tego dochodzi jeszcze Pratfall efekt. Nie wiem, czy kojarzysz, o co chodzi. To jest coś takiego, że jeżeli wykazałeś się bardzo dużą kompetencją na starcie i później zrobisz jakiś błąd, to twoja kompetencja w oczach ludzi rośnie, a jeżeli na początku wykazałeś się niekompetencją i popełnisz jakiś błąd, to twoja niekompetencja też rośnie, więc ta literówka może też ci podbić, wiesz. Może taka odwrotność wyuczonej bezsilności. Tak, to coś w tym stylu. Fajne. Podoba mi się. Jak wygląda u was takie flow produkcyjne? Jakbyś mógł z góry na klockach to pokazać? To jest tak, że zgaduję, że przychodzi do ciebie pomysł i wrzucacie go na tapet, czy jakoś inaczej? Czy on przychodzi z zewnątrz? Generalnie dziewczyny szukają na bieżąco jakieś takie newsy, wrzucamy sobie na komunikator. To jest jedna rzecz, którą robimy. Filmy na główny kanał jest bardzo długa lista pomysłów i niestety ona się cały czas rozrasta i bardzo często wygląda tak, że dobra, to teraz robimy to. Dajemy sobie tydzień, 2 tygodnie na research, potem jest spotkanie researchowe, w trakcie którego ustalamy, które informacje wchodzą, które nie wchodzą, co trzeba jeszcze tam poszerzyć. Potem powstaje równocześnie w mojej głowie koncepcja i fizycznie scenariusz. Bardzo często jak ta koncepcja wymaga jakichś tam dodatkowych przygotowań, to wtedy uruchamiamy jakieś tam inne kanały tych przygotowań, że gdzieś tam przestrzeń trzeba załatwić. Tak jak na przykład robiliśmy film o śpiączkowym zapaleniu mózgu właśnie w zaprzyjaźnionym teatrze w Lublinie, który nas wpuścił w jakieś takie miejsca wymagające remontu. Oni się akurat szczęśliwie szykują do tego remontu, ale takie fajnie to się spinało z tematem, który był poruszany. I tak naprawdę ostatnio zacząłem trochę dokładniej rozpisywać, może nie jest to storyboard odcinka, ale to, co się ma znaleźć w którym momencie, że tutaj animacja, która mniej więcej ma wyglądać tak, bo bardzo często te animacje były albo mgliście zarysowane, albo tylko niektóre były rozrysowane, że to ma wyglądać mniej więcej tak. Teraz mamy też spotkania takie kreatywne, że jak jest scenariusz i nie ma takiej jednoznacznej wizji, to dyskutujemy co, jak pokazać. Skoro mamy ilustratorkę, która może w wielu kwestiach pomóc, to staramy się z tego skorzystać. No a potem jest nagrywanie, montaż. Bardzo często jest tak, znaczy zwykle jest tak, że jak jest film pocięty, nawet jak nie ma jeszcze wszystkich animacji, eksportujemy go, że można było zrobić fact-checking, jak inaczej. Na ilu etapach jest fact-checking? Najpierw robimy research, potem wybieramy, które fakty z researchu wchodzą do odcinka i to jest pierwszy etap, kiedy robimy fact-check, czy to na pewno wszystko jest prawdą.
Potem jest scenariusz i on też jest fact-checkowany. Potem Jak szczegółowy jest scenariusz na tym etapie? Już szczegółowy, już jest docelowy, powiedzmy, pierwotnie docelowy. Dobra. Potem nagrywamy film, robimy surówkę taką po pierwszym dniu montażu, na koniec eksport i to jest fact-checkowany po raz 3. I potem z animacjami jest fact-checkowane po raz 4, czy na animacjach nie ma czegoś, co się nie zgadza. Okej, super. Czyli są 4 etapy, na których próbujemy wyłapać błędy merytoryczne. Nie wyłapiecie wszystkich. Nie ma szans. Okej. Jak często się zdarza i jakbyś miał ocenić? Pewnie w każdym filmie są jakieś rzeczy, które ekspert by wyłapał i powiedział, że to wypadałoby inaczej powiedzieć. Twierdzę i myślę, że to jest prawdziwe twierdzenie, bardzo mocno. Wydaje mi się, że to jest prawdziwe twierdzenie, że większość tych błędów nie ma znaczenia. W tym sensie, że na egzaminie wypadałoby to inaczej powiedzieć, albo wypadałoby zaznaczyć, że nie zawsze dla kogoś, kto ogląda to jako film popularno-naukowy, nie ma to znaczenia. Fair enough. Dobra. Takie większe rzeczy bardzo rzadko. Takie, które wymagałyby na przykład sprostowania, to powiedziałbym, że to są kwestie raz na kilka lat, że wymagają natychmiastowego sprostowania. Takie, które czasem wycinamy i to wystarczy, że gdzieś tam było za dużo, że gdzieś jest... Pomijam rzeczy typu przekręcone nazwisko, przekręcona nazwa związku, bo on ma 48 liter, ta nazwa związku i ja czytałem w locie i pirydynę na pirymidynę zrobiłem, więc to uważam, że nie ma znaczenia dla ciebie jako dla odbiorcy. Absolutnie. Ale takie, które wymagałyby gdzieś tam sprostowania, to szczęśliwie udaje się ich w zasadzie unikać zawsze. Mniejsze błędy, niedokładności, literówki. Raz pamiętam, wyeksportowałem film i go wrzuciłem, bo był obejrzany wcześniej, a potem jeszcze nakładałem odszumianie na niego i kolorowanie i zapomniałem włączyć jedną warstwę na przykład. I były czarne 30-40 sekundowe fragmenty, bo tam miały być animacje, więc po prostu zrobiłem reupload w ciągu 2 godzin, ale to też staramy się, żeby film, który jest już pod linkiem do obejrzenia, żeby też był obejrzany przez publikację przynajmniej przez 2 osoby. Okej. Dobra, czyli jest kolejny. Tak, ale to już nie merytorycznie, tylko to jest technikalia tylko po prostu... takie, czy tam dźwięk się nie rozjeżdża gdzieś, czy jest za głośno, za cicho. Używacie czasem, bo o tym mówiłeś, YouTube Studio do wycinania pewnych fragmentów. I teraz pytanie, czy wycinacie pewne rzeczy, dlatego, że ty czujesz po prostu, że na kanale ma być prawda, z drugiej strony, czy zostawienie tego, czy jest tam jakaś cząstka ciebie, która mówi, o nie, wytniemy to, nie wiem, że masz podejrzenie przez jakieś ego, że nie chcesz, żeby z tobą były kojarzone na przykład złe fakty, czy nie lepiej byłoby na przykład puścić, film właśnie prostujący i pokazać, że nauka to ewolucja i że błędy właśnie jeżeli są coś normalne? Wycinamy, to i jeżeli to jest na przykład coś, co pojawiało się w komentarzach, że tu jest tam coś nie halo, coś to nieścisłego. W opisie i w przypiętym komentarzu daję erratę, że tu było to powiedziane źle i dlatego to usunęliśmy. Okej, dobra. Moim zdaniem to jest o tyle lepsze, że nie zagwarantujesz, że wszyscy, którzy obejrzeli oryginał, obejrzą korektę i wszyscy, którzy potencjalnie mogą jeszcze ten oryginał zobaczyć, też trafią na tę korektę. Okej, dobra. Więc... rozumiem. Czyli po prostu, rzeczywiście bronisz prawdy cały czas, tak? Żeby nie powielać... Tak mi się wydaje. Deklaratywnie przynajmniej. Tylko czyjej? Kto za tę prawdę płaci? No właśnie. Czy on naprawdę potrzebuje partnera, a może Soros mu wystarczy? Czuję. Dobra. Co myślisz, że stanie się dalej z tym twoim kanałem? Czy istnieje jakiś cień szansy, żeby, nie wiem, on zewoluował? No, nie chcę mówić w kanał komentary, ale trochę czasem wypowiadasz się na takie tematy. Czy może na przykład, czy powstanie następny kanał? Ja nie chcę robić komentarzy za często.
Ja wiem, że Ale to, czasem się nie możesz powstrzymać. to jest też z wyrachowaniem bywa, że wiem, że po Okej, prostu to się kliknie, dobra, albo że uważam, że to jest istotne, ważne. dobra. Natomiast mnie w ogóle nie jara komentary, Mhm, bo komentary jest ze swojej natury trochę wpisane w jakieś takie konflikty, albo rzeczywiście istniejące, albo tak. kreowane. Ja się z tym w ogóle nie odnajduję. Jak zrobiłem komentary odnośnie filmu Stanowskiego i Mazurka, jak rozmawiali z ostatnim pokoleniem i tam No. Mazurek Kocopołów o nauce i zmianach klimatu naopowiadał, to ja się bardzo niekomfortowo czułem z tymi powiadomieniami z Twittera, że ludzie mnie oznaczali z Mazurkiem, co dalej, Mhm. dawajcie, komentujcie się, tutaj, tak jakby oczekiwali kontynuacji tej naparzanki, nie? A to wcale nie musi być naparzanka. No, to miał być merytoryczny komentarz. Nie oczekiwałem, że ktoś się do tego odniesie, nie? Więc to jest jedno. Z drugiej strony, Ale wiesz, taki kanał, uwaga, subiektywny bełkot. bardzo łatwo tam jest popłynąć w tym No, wszystkim. nie, Teraz tak jak mówię, trochę się śmieję, nie? te rzeczy, o których ci mówiłem, czyli laser jako dźwięk, czy to, że Mhm, płyty tektoniczne się nie ruszają, to jest z takiego raportu Unii Europejskiej na 37 tysiącach ludzi. Ja chcę zrobić komentarz do tego, mhm. właśnie w kontekście tych rzeczy, które się dzieją i które też zarysowałem na świecie teraz. Na przykład. Ja się do tego też długo zabieram, chociaż mógłbym siąść i spokojnie pół godziny wygenerować kontentu na podstawie właśnie 5 bullet pointów, które chcę przekazać. Mhm. I to mogłoby w zasadzie pójść bez cięć. Ale też chciałbym to zrobić uczciwie i merytorycznie właśnie. Problemy pierwszego świata. No. Nie, w ogóle inaczej, jest miejsce na komentary i pewnie od czasu do czasu się to będzie zdarzało, ale w ogóle mnie nie kręci, żeby w tym kierunku iść. Jeżeli cokolwiek miałbym wprowadzić, to myślę, że na te social media szybsze, TikTok, Instagram, można by się odnosić do jakichś stwierdzeń, takie, które funkcjonują w przestrzeni publicznej i tego typu I to takie wyrzucać. quick komentary Tak. zrobić. Natomiast No. komentary w wydaniu YouTube'owym nic mnie nie Ale TikTok interesuje. to mógłby być ciekawy kierunek, no, żeby... No bo widzę, że jest potrzeba tego i bardzo dużo osób mi wysyła jakieś tam dziwne rzeczy, które niestety mają zasięgi. Tak. No. Ktoś kiedyś powiedział, nie mam pojęcia kto, że tylko półprawdy mogą być naprawdę wiralowe, nie? Więc coś w tym chyba jest. Zgaduję, że teraz będziesz pompować bardziej ten kanał wyłącznie naukowy bełkot. Dobrze zgaduję? Nie wiem. Czy to jest, Nie, wiesz co, czy to jest taki właśnie kanał, który to jest kanał, bardziej który jest zbliżony do ciebie dla mnie mentalnie? zdecydowanie do mnie bliżej jest Uwaga Naukowy Bełkot, główny kanał. Okej, Zresztą to dobra. dlatego tam się pojawiają filmy, a na wyłącznie trochę czekam na przestrzeń, a która nie następuje, no bo mamy ograniczony zasób godzinowy. Więc jeżeli miałbym coś pompować, to pompowałbym tamto. Jeżeli miałbym dodatkowego montażystę, to bez problemu w tym momencie ja mogę jednego dnia siąść i wyprodukować filmów na kwartał, na drugi kanał. Okej, dobra, to ja myślałem odwrotnie, że tamten kanał jest bardziej takim twoim... Nie, no tam 830 tysięcy subskrybentów, filmy się na bieżąco pokazują, ludzie jak mówią o Dawidzie, że to jest Uwaga Naukowy Bełkot, Tak, a nie no. wyłącznie, więc zdecydowanie ten. Okej. I to, co fajnie by było też zrobić, to znaleźć przestrzeń na to, żeby ten podcast trochę reaktywować, bo nie chcę powiedzieć, że on umarł. Ja testowałem dla niego miejsce, myślałem, że może na główny kanał właśnie wrzucać, ale algorytm bardzo źle to Tak, no nie sądzę, że to się zgra. bardzo źle to interpretuje zmienną długość i format filmów, Tak. więc będzie musiał mieć swoją osobną przestrzeń. Zobaczymy. Tak, to jest dobry wybór, nie? No. Kanał Zero trochę pokazał, jak tego się nie robi, moim zdaniem, ale na inny temat. Dobra. Czy na YouTubie da się zarobić? Mówię oczywiście o tym twoim prawidłowym, prawilnym, dużym YouTubie. Da się zarobić. Jak się na tym zarabia? To jest wygodny temat dla ciebie? Pewnie niewygodny? Nie wiem. Dlaczego niewygodny? Nie wiem. Tutaj gadamy często o kasie. Powiem tak. Ciężko czasami jest rozgraniczyć, co jest z YouTube'a, a co jest tylko dzięki YouTube'owi. Okej, dobra.
Ja na to patrzę trochę jak na twoje uniwersum, bo myśląc biznes YouTube'owy, nie mam na myśli tylko i wyłącznie AdSense'a i współprac, tylko wszystkiego, co się dzieje dzięki temu i tak to trochę zamykam. Więc da się na pewno zarabiać. Dałoby się zarabiać na pewno lepiej, gdyby z pewnych takich ograniczeń, które sobie sami narzucamy, typu nie wchodzimy w tego typu współpracy, zrezygnować, to zdecydowanie lepiej by się dało zarabiać. Teraz tak sobie myślę. W zeszłym roku z wyświetleń na YouTubie, mogę ci nawet powiedzieć dokładną kwotę, bo Dobra. ja akurat uważam, że to jest super wiedza, a mało tego jest. To nie jest problematyczne. W skali roku. Statystyki. W skali roku, więc w skali roku 2024, żeby też były wyświetlenia znane. Więc w 2024 filmy na kanale Uwaga Naukowy Bełkot były wyświetlone 17 700 000 razy. Kosmos. No. I to nie jest najlepszy rok w historii kanału. I one wygenerowały przychód w okolicach 230 000 złotych. Wy jesteście czysty organik, czy ładujecie coś w promocję filmów? Organik. Czysty organik. Super, bardzo mi się to podoba. Organik. 230 000 złotych. My też. No. Zresztą to widać. Co oznacza, że bez współprac komercyjnych przy tych pensjach, które są teraz wypłacane, ZUS-y, nie ZUS-y, to daje jakieś minus 10, minus 15 000 złotych miesięcznie. Tak, czuję, że z tego nie da się zrobić biznesu. Tak. A jak to jest ze współpracami? Czy rocznie jesteś w stanie określić jaki mieliście, nie wiem, najlepszy rok i taki, który jest średni? Ciężko jest mi powiedzieć. Czy zmieniacie cały czas strategię? To się bardzo zmienia, to się bardzo zmienia, bo... Też więcej kasy chyba oferują. Tak, a my robimy się bardziej wybredni i chcemy tego też, nie chcemy się też tym zajechać, bo jeszcze w tym wszystkim jest problem taki, że jak teraz bym sięgnął do pitów, to mielibyśmy tam przychody z kawiarni też i książek. I generalnie powiedziałbym tak, że kanał YouTube ze współpracami, myślę, że w skali roku jest w stanie wygenerować ze współprac, teraz muszę sobie tak przeliczyć, między 300 a 600 000 złotych w skali roku. Okej, no dobra, no to już praktycznie na samym kanale jesteś w stanie to utrzymać. Tak. No, super. Jak do tego dochodzą książki, to można powiedzieć, że kredyt hipoteczny spokojnie się spłaca. Te wszystkie zobowiązania, które mam prywatnie, się powiedzmy spłacają. Super. Z tego, co ja mam informację, to książki nieźle się sprzedają. Nawet bardzo dobrze. Jak nam ten model, który mamy. Dzisiaj to są jakie liczby? Bo ojej. Ja mam liczbę, nawet sobie spisałem z rok temu chyba, gdzie tym się dzieliłeś, 40 000, przepis na człowieka, 20 000, 7 cząsteczek, to mniej więcej tak było. Pytanie, jak to poszło dalej? Więc przepis na człowieka chyba przebił ostatnio 45 000, a to jest kilkuletnia książka. Wydaje mi się, że znowu był dodruk i to w ogóle było zdziwienie dla wydawnictwa, że tak starą książkę można dodrukowywać. Natomiast... No pompujesz ją też na kanale, tak? Więc jakby... Mam nadzieję, że nie do przesady, ale natomiast wydaje mi się, że 7 cząsteczek się zbliża do 30 000 w tym momencie. Okej, dobra. Bo na pewno jakiś już dawno był pierwszy nakład wyprzedany, a pierwszy nakład miał 20 000. Teraz
No, to myślę, że zbliżamy się gdzieś do 300 000. To tak konkretnej liczby musiałbym ci wszystkie raporty sumować, bo ja tego, szczerze mówiąc, Jasne, nie nie śledzisz aż sumuję, ale tak. No, ja mam to jest dobry model pod względem finansowym i teraz jest szansa, że kolejna moja książka wydana też w Altenbergu będzie w sprzedaży takiej empikowej też. O, Więc jest może jakaś szansa, żeby się przebić też do tego grona niefanów, bo uważam, że jedna i druga książka są dobre, ale 7 cząsteczek zdecydowanie to jest taka książka dla każdego. Słyszę, jak mówisz o tych książkach, cały czas ciśniesz na 7 cząsteczek, mimo że na kanale promujesz tą drugą, ale to chyba Bo dlatego... częściej merytorycznie do niej się, do tych dobra. tematów się odnoszę, więc to tak pokazują, ale 7 cząsteczek to jest taka książka, którą każdemu się będzie dobrze czytało, niezależnie od tego, czy lubi naukę, czy nie, bo tam jest, bo to jest zdecydowanie bardziej książka napisana z myślą o ludziach, niż o tym, żeby własną próżność i pokazać, że ja to wiem o tych genach, nie? Tu będziemy tłumaczyć odwrotną transkrypcję i siadaj, kurwa, słuchaj. Okej, ciekawe to jest, bo akurat tą książkę Przepis na człowieka to nawet swojej córce namawiam 10-letnią, żeby przeczytała. Bo, o matko. Ale... Za karę już? No właśnie co zrobiło ci dziecko? Nie, uważam, że ją zainteresuje akurat. Piszesz kolejną książkę, czyli właśnie albo da się na tym zarobić, co potwierdzasz, albo tak, już... książki tak. Albo już wiesz, że się nie da, tak? Książki zrobiliśmy też książkę dla dzieci, to własnym sumptem i ona jest super ładna, super dobra, merytoryczna, tylko potem się dowiedziałem, to się właśnie rozmawiałem z Andrzejem Kotarskim, który tam koordynuje wydawnictwo wcześniej, że dowiedziałem się mniej więcej tyle, ile się dało dowiedzieć. Natomiast okazuje się, że książki dla dzieci to jest zupełnie tak jakby inny rodzaj działalności wydawniczej. Zupełnie inny i nieprzewidywalny, nie? Że tam dużo jest na przykład dużo ważniejsze niż to, że to ktoś za tym stoi znany, jest to, że to po prostu viralowo szło, albo że miało franczyzę. Jak się buduje franczyza, to wtedy te książki się wzajemnie napędzają. Znam kogoś, kto wydaje takie książki od 10 lat. Może to jakaś... No jeszcze spróbujemy w innym formacie trochę z taką książką dla dzieci. Ale sprzedajecie ją sami? Tak. Okej, dobra. I co? Jak idzie? No kończymy 3000, także to jest rząd wielkości niżej. Okej, dobra. Ale też bądźmy szczerzy, ludzie, którzy mnie oglądają, to nie jest target rodzice, więc nie ma dramatu. Super. W sensie ona na siebie zarobiła, ale gdybyśmy mieli z tego żyć, to jest bardzo ciężki kawałek chleba. Okej. Ale jak już masz napisaną tą książkę i wydajesz ją właśnie z takim wydawnictwem jak Altenberg, to jest to w miarę bezobsługowe z twojego punktu widzenia już później? Później tak. Później tak? Później tak. Okej. Wiadomo, że są te akcje wszystkie, ale ja swoje książki, zwłaszcza mówię 7 cząsteczek, bo Przepis na człowieka nie jest dla każdego. 7 cząsteczek jest. Więc 7 cząsteczek mogę z czystym sumieniem polecić. To jest kwestia promocji potem tak naprawdę po mojej stronie. Andrzej Kotarski, który tam stoi na czele tego wydawnictwa, już też ma do mnie duże zaufanie i na przykład zdarzały się takie akcje, że mówię, jutro jest rocznica zrzucenia bomby jądrowej na Hiroshimę, nie? A u mnie w książce jest o tym, zróbmy darmową dostawę przez 1 dzień i spoko, robimy. Ale to jest tak, że ta książka tak dobrze się sprzedaje właśnie przez to, że ty promujesz ją właśnie u siebie w mediach? Wydaje mi się, że ona jest obiektywnie dobra. Wydaje mi się, że ona jest obiektywnie dobra, bo wielu twórców napisało książki w Altenbergu, które po roku już się nie sprzedają wcale. Mimo że oni je pokazują i te filmy, które są promowane. A ta książka jest po prostu obiektywnie dobra. Broni. Dobra. Ile czasu zajmuje ci napisanie książki? Bardzo dużo, bo w 7 cząsteczkach na przykład, w przepisie to się nie zdarzało aż tak, ale w 7 cząsteczkach jeden rozdział napisałem 3 jego wersje, ale takie od początku, że jedną napisałem, przeczytałem i mówię, kurwa gówno, i zaznaczyłem, skasowałem, nawet kopii nie zostawiłem tego, to tylko w mojej głowie było. Serio? Tak.
Okej. Nie, bo to uznałem, że po prostu, o Jezu, ja się sam wstydziłem przed sobą, że po prostu w takim kierunku ten rozdział, że mi się wydawało, że ja wiem, co chcę napisać, a to był taki zlepek jakich nieprzystających do siebie myśli. Za drugim razem napisałem, mówię, nie jestem z tego zadowolony, ale zobaczymy, co powie tam redaktorka. Ania, pozdrawiam. Ania powiedziała, że więc skasowałem jeszcze i napisałem trzeci. Okej. No ale ty masz taki styl, nie? Że zbierasz dużo wszystkich Tak, informacji jako tak. zlepek, nie? I czasem przeginasz, tak? Mówisz, Mm, że to jest nieczytelne nawet dla ciebie. Tak? Wydawało mi się, że tam będzie to takie trochę aż popisowe połączenie i po prostu, o matko, to ja się mogłem popisać, ale nie kompetencją w pisaniu. Okej, rozumiem. Więc to zajmuje dużo czasu, ale jak już piszę, w sensie jak wchodzę w ten tryb pisania, Mhm. to ja dużo jestem w stanie napisać w ciągu jednego posiedzenia. Mhm. Tylko bardzo często to jest tak, że ten dokument się zapełnia bardzo wolno, gdzieś tam jakieś takie myśli są tylko zanotowane tutaj, to, tamto Okej. i nagle przychodzi ten moment, że jest klik Mhm. i jedziemy 3000 słów pół dnia, 3000 słów drugiego dnia rozdziału. Mhm. To jak piszesz książkę, to znajdujesz w ogóle takie sloty właśnie, które są regularnie poświęcane, typu nie wiem, że codziennie siadasz na jakiś czas? Czy... Próbowałem, to Mhm. nie jest dla mnie. Okej. To jest tak, że musi być ten moment, że czasami trzeba po prostu się przemęczyć, Mhm. a czasami wstaję rano i wiem, że dzisiaj jest ten dzień, że ja dużo napiszę. Mhm. To jakbyś określił, jaki to jest czas? No Kiedy zacząłeś? 7 cząsteczek, ale to jest też trzeba wziąć poprawkę, że na przykład 7 cząsteczek na początku miało się nazywać 13 cząsteczek. Okej. I była makieta taka wydrukowana, że 13 jest tam. No, ale okazało się, że nie umiem pisać na tyle zwięźle, co mi się wydawało. Zostało 7. Czyli jak byłoby 13, to byłoby po prostu kobyła. Drugie przepis na człowieka. Okej, Ta książka dobra. ma tam pod 200 kilkadziesiąt stron i chciałem w ten przedział celowałem, No. bo chciałem, żeby to była taka książka lekka, którą można wziąć, która A nie 500. przytłacza. Okej, dobra. No. Więc przepis na człowieka i to jest też tak, że im bliżej końca, tym ja intensywniej pracuję. Że na Mhm. początku to jest bardzo wolno, że ja eksperymentuję, szukam tego stylu, który chciałbym, żeby ta książka miała. Więc to jak powiem, że to trwa na przykład 1,5 roku przepis na człowieka, od rozpoczęcia pisania do ostatniego, do zaakceptowania, że to idzie do druku, Mhm. to będzie prawda. Ale to nie jest tak, że ja 1,5 roku siedzę i cały czas nad tym mówię, tylko... Ale to jest i tak ultra szybko, moim zdaniem. Tak myślisz? Tak, no, tak jak rozmawiam z ludźmi. Ja mam wrażenie, że jakbym był lepszy w zarządzaniu swoim własnym czasem i panowanie nad swoim własnym umysłem, to jest do zrobienia w 2 miesiące. Pewnie tak, jakbyś to robił codziennie, nie? Rzeczywiście. Chociaż większość ludzi pisze długo i przeważnie nie wychodzi z tego coś tak super, nie? To też jest... 7 cząsteczek było o tyle łatwiej pisać, że tam to jest tak naprawdę 7 rozdziałów, które nie muszą być czytane w konkretnej kolejności, że je można czytać na Fajnie, wyrywki. no. Są 2 wyjątki. Najlepiej jest, żeby 7 był ostatni, a drugi był po pierwszym. W sensie nie musisz zaczynać od pierwszego, dobra, ale najpierw rozumiem. przeczytaj pierwszy, a dopiero potem drugi. Możesz, wiesz, 6, 4, 1, 2, 5, 3, 7. Dowolna kolejność tych rozdziałów może być. Czuję. W zasadzie. Czuję. Czy ty, Dawid, myślisz, że to jest tak, czy w ogóle da się przyzwyczaić w jakiś sposób do porażek tak, żeby nie czuło się bólu? Czy to jest w ogóle, dobry kierunek? Nie da się i to by było też, myślę, znaczy fajnie by było umieć lepiej przegrywać, ale gdyby porażki całkowicie po nas spływały, czy po mnie, może o sobie powiem, żeby też nie uogólniać, to myślę, że to by było ze stratą dla mnie. No, to jest jednak coś, co nas bardziej czy mniej napędza. Więc trzeba się nauczyć przegrywać. Ja bym chciał umieć lepiej przegrywać. Ale ja mam tak, że porażki też sprawiają, że ja mam coś do udowodnienia sobie czy komuś innemu. I dużo rzeczy, które mi się w życiu naprawdę udały, albo w których dużo obszarów, w których osiągnąłem jakiś tam poziom, było podyktowane tym, że miałem coś do udowodnienia, bo
czułem się źle po porażce, czy po czymś, co ja traktowałem jako porażkę, co może Okej, nawet nie dobra. obiektywnie Mhm. nie było porażką, nie, że nie wiem, jeżeli trzecia książka będzie lepsza niż druga, to może to być związane z tym, że dostałem się na przykład do jakiegoś do finału jakiegoś konkursu, ale go nie wygrałem, mimo że uważam, że to jest naprawdę, jak na standardy popularno-naukowego pisania, coś, czego po polsku to są tłumaczenia, nie? Mhm. No i ja myślę, dobra, tak? To chyba jeszcze będzie lepiej. Pokażę, że jeszcze lepiej mogę. Okej, czyli używasz tej porażki do motywowania się. Tak. Mhm. Dobra. Ja i pozytywne, i negatywne motywowanie u mnie działa. I kije, i marchewki. Mhm. E, I rozdrapywanie ran też. Okej. Uważasz, że w ogóle to jest trochę jak mięsień, ten cały... No, ja to nazywam growth mindset, możemy to nazwać jak chcemy, tak? Czyli takie ciąg na bramkę, ale w takim, wiesz, nie po trupach, w takim trochę pozytywnym znaczeniu, że Czy to jest w sensie, czy to się da wyćwiczyć, czy to się ma? właśnie, czy to się da wyćwiczyć? No bo to, że to nie jest zero-jedynkowe, to możemy prawdopodobnie przyznać rację, że to jest bardziej suwak, nie? Był tutaj jakiś czas temu Szymon Negacz i to mi przypomina to, co ty powiedziałeś przed chwilą, że takie, wiesz, zacięcie, bo on tak powiedział, że ja się nauczę, w pewnym momencie życia mówił, że miał coś takiego, że nauczę się wszystkiego o marketingu, sprzedaży, prospectingu, po prostu wszystkiego i czego ludzkość w ogóle się dowiedziała i to było takie, widziałem, że on to mówi szczerze, jeszcze przeklinał przy tym, a rzadko mu się to zdarza i dokładnie widzę, wiesz, podobny obrazek i ja też to czuję czasem. Nie wiem, wiesz co, ja to mam, wydaje mi się, że ja to mam. Mhm. Czy mi to było wpojone? Nie wiem. Może... Ale powiększasz to? Chodzi o to, czy czujesz, że masz to... okej. Ja bym chciał to trochę wyciszyć. Okej. Ja bym chciał to trochę wyciszyć. Dobra. Czyli czujesz, że to jest mocno rozbudowane. Dobra. Tak, bo to jest spoko. coś takiego, że ja potrafię rzucić czasami wszystko. Z jakiegoś takiego powodu, który dla kogoś innego wydaje się błahy, że nie? Ktoś nie ma racji w internecie. Teraz jadę. No i czasami aktywnie się w tym hamuję. Okej, dobra. Fair enough, no. Fajne. Czy to jest tak, że jak wtedy wpadasz właśnie trochę, nazwijmy to może manię, tak? To jest tak, że właśnie nic innego nie ma znaczenia, możesz przepłacić, możesz trochę zniszczyć inne projekty i tak dalej, bo idziesz w tę stronę? Dobrze to rozumiem? Tak. Okay, dobra. Dobra, Dawid, hejt w sieci. Trochę nie mogę ominąć tego tematu, bo sam go sprowokowałeś i trochę się tutaj zgadzam z Karolem Paciorkiem, bo nie z jego komentarzem dotyczącym tego, tylko z jego twierdzeniem, że ten materiał zarezonował chyba bardziej z twórcami niż z ludźmi. Tak. I w to wierzę, bo zresztą sam też to na pewno widziałeś. Bardzo dużo osób też zaczęło mi okazywać takie wsparcie. To, co na przykład mieli gdzieś, że nie potrzeba, to zaczęli okazywać. I mówię tutaj też o widzach, bo ja zaraz potem byłem na festiwalu, na Śląskim Festiwalu Nauki w Katowicach i tam bardzo dużo osób odebrało ten materiał, tak chyba aż trochę do przesady. W sensie, że ja nie wiem, chcę skończyć z YouTube'em, bo mam tego dosyć. To tak, no. Nie o to chodziło, ale tak jakby upewniali mnie, że oni mają wsparcie i oni po prostu tego nie wyrażają na co dzień, może powinni. Tam jest to jest, myślę, że podobny mechanizm jak to, że ludzie nie wiedzą, ja się na tym złapałem i sam się na tym złapałem, że jak jakiś znajomy mówi, widziałem, że tam wrzucasz podcast, tak? To czemu nie zostawiłeś komentarza? Przecież to jest dosyć wartościowe dla mnie, nie? Jesteś moim kumplem. Ale później sobie pomyślałem, kurde, ja przecież też tego nie wiem, że takie rzeczy powinno się robić i dopiero jako twórca zaczynasz to robić. Spoko i myślisz, spoko content zrobił koleś, nie? Może lajka zostawię i idę dalej, nie?
ale bardzo często jest tak, że jak coś cię wkurzy, to gdzieś tam zaczynasz pisać komentarze, to prostować. Tak. Myślę, że to jest coś, co ludzie zaczęli wyrażać, ale tak, znaczy nie wiem, z kim bardziej zarezonował, Mhm. bo to jest też trochę takie, trochę paradoksalne, że my nie wiemy, jak to zareagowało ze zwykłymi odbiorcami, Tak. bo oni nie nagrali filmów o tym, a nawet jeżeli nagrali, to nikt tych filmów nie oglądał. Natomiast rzeczywiście nie spodziewałem się tego, że to moje takie call to action, w sumie pod wpływem chwili wyrażone, że ono tak mocno zarezonuje i że tak szybko niektórzy twórcy nagrają na ten temat. Uważam, że bardzo takie ciekawe spojrzenie pokazała Paulina Mikuła wtedy. Mhm. I ona nagrała film, w którym powiedziała rzecz, z którą się zdecydowanie zgadzam i która jest trochę taka niepokojąca, jak sobie zdałem z tego sprawę, że gdyby taki sam film nagrała kobieta, to on by był inaczej odbierany. To on by tak nie zarezonował. Wow, rzeczywiście. Dobra, teraz też sobie zdałem z tego sprawę, że tak jest. No. To tego nie I spodziewałem to się, to daje daje też do myślenia. No. To Totalnie. jakoś przyjęliśmy trochę do zrozumienia, że kobiety mają trudniej z komentarzami i z tym. I ten film po prostu byłby kolejnym głosem w tej sprawie. A tak jak nagrał to mężczyzna, to było zupełnie inaczej odebrane. Mhm. Mimo że problem jest dokładnie, ten sam. Oczywiście. No. I to jest trochę straszne, że ja też o tym nie myślałem w ten sposób, jak ten film nagrywałem, że inaczej, ja nie myślałem, że jestem pierwszy, który nagra na ten temat. Ja wiedziałem, że są takie głosy, ale zdałem sobie sprawę, że no tej skali twórca w takim kontekście mężczyzna się nie wypowiadał w Polsce. Tak. I to mogło decydować o tym, że to było tak odebrane. No kurde, no nawet Mencen to skomentował. Tak. Tam poszło grubo, tak. Mencen chyba skomentował Oczywiście zarzucił, że to jest jakaś opłacona akcja. To jest w ogóle... Nie mogę tego zrozumieć. To znaczy... Jest opłacona akcja, bo w tym samym czasie wrzucili Kuba Wiech i Tomek Rożek, bezpośrednio odwołując się do tego, że ja tak jakby to call to action zawarłem w tym filmie. Nie? Tak, że zmotywowałeś. Nie, to było podejrzane. Ja się zastanawiam, czy akurat pan Sławomir Mencen leci na właśnie świadomie komentuje i mówi takie rzeczy po to, żeby jeszcze sobie zwiększyć zasięgi? Myślę, że tak, że to jest z premedytacją. Okay. Myślę, że tak. No to by... Tak, też bardziej bym na to stawiał. No. Patrzysz dalej w sekcję komentarzy, czy dałeś sobie spokój? Tak, patrzę. Ale dużo osób się zgłasza z konkretnych... Już wiem, jak jest... Bardzo dużo shadowbanów rozdaliśmy po tym. Okay. I myślę, że mi pomaga powiedzenie pewnych rzeczy wprost. Jak powiedziałem, że teraz w komentarzach będziemy pozwalali na mniej i bez zawahania będziemy rozdawać shadowbany, to zaczęliśmy je rozdawać i ta sekcja komentarzy się wyczyściła. Okej. Czyli powiedziałeś publicznie, będziemy to robić, to jest okej i twoja psychika też trochę wyrzuciła to, tak? Przyjąłeś to. Dobra. Większość twórców jednak tego nie robi. I nie mówię to tylko o Polsce, mówię globalnie. Raczej mało kto to robi. Ty miałeś super powód do tego, bo szukasz tam prawdy, żeby jeszcze lepiej robić tą prawdę. Tylko no to jest feedback, jedyny jaki mogę dostać tak naprawdę. Tak, tylko dlaczego tego nie może robić ktoś inny właśnie? Bo koncepcje wychodzą z mojej głowy. I pomysły wychodzą z mojej głowy. I scenariusze są pisane przez moją głowę. Okej, czyli ty chcesz to zaimplementować po prostu. Tak, to jest ten feedback loop. A gdyby robił to ktoś oderwany emocjonalnie od tego, pracujesz z rodziną, więc może ktoś zatrudniony na zewnątrz w ogóle i dawał ci tylko te, które są rzeczywiście merytoryczne, to nie rozwiązałoby problemu? Może by rozwiązało, ale to jest moim zdaniem niepotrzebne. To też nie jest tak, że ja wszystko scrolluję, bo to tak naprawdę można się zorientować, czy jest jakiś fuck up w filmie, czy nie po pierwszych 5 godzinach. Dobra. Jeżeli jest jakiś temat, nie wiem, no wrzuciliśmy ostatnio film o depresji, pojawiły się komentarze typu
no, że kiedyś to depresja, że jakby była wojna, to by się depresja skończyła, ludzie mają większe problemy, nie? Takie toksyczne myślenie, okej, na że zasadzie to jest chłopaki kiedyś to nie problemem, narzekali, tak. tylko robili coś z tym. I po prostu też ważne jest, żeby na początku tego typu komentarze toksyczne, szkodliwe i nieprawdziwe ukrywać, usuwać albo dawać ludziom shadowbany, bo nie mam ochoty, żeby to miało jakieś lajki pozbierane. Okej, dobra. Czyli to też jest w sumie walka o tą prawdę No dalej to gdzieś jest, tam. to jest trochę też przestrzeń w internecie, która jest moja, nie? Tak, sygnujesz ją swoją twarzą. I No. mogę mieć prawo nie życzyć sobie pewnych rzeczy, jeżeli one są niemerytoryczne, szkodliwe i toksyczne pod czymś, co zawiera mój wizerunek. Totalnie to rozumiem. W jednym z materiałów, który z tobą oglądałem, użyłeś stwierdzenia albo o sobie, albo o twoich widzach, albo o jednym i drugim wymiennie, jako nigdy niespotkany kolega, ale to bardziej ty pewnie jesteś Ja tym. jestem dla nich taki Tak. nigdy niespotkany kolega. I mega mi to siadło, bardzo mi się to spodobało, bo mimo, że to medium jest abstrakcyjnie śmiesznych, małych rozmiarów w porównaniu do twojego, to zrozumiałem to, bo taka sytuacja kiedyś mnie też spotkała, że ktoś tam rozpoznał, akurat po głosie, tak, bo to jest, bo tutaj to jest główny nośnik. Zgaduję, że ty masz pewną rozpoznawalność na ulicy i to dobrze, to źle, a może wcale to dziwnie, tak, o tak okej. powiem. Nie, to nie jest ani dobre, to nie jest tak, że jest dobre albo niedobre. Okej. To jest dziwne. To jest dziwne. My czasami z Moniką, jak idziemy ulicą, to wymieniamy takie porozumiewawcze spojrzenia. To są ciekawe sytuacje, że ludzie idą i nagle cię rozpoznają i ty widzisz to, że cię rozpoznają, bo nagle po prostu tak jakby telepatycznie wchodzisz w ich głowę i oni się zastanawiają, o Boże, to on, jak się normalnie chodzi, żeby nie dać... Co normalnie robię, jak chodzę, jak nie rozpoznaję ludzi, nie? Więc to jest, myślę, że tak bym to opisał, dziwne. Nie spotkały mnie z tego powodu jakieś nieprzyjemności w życiu codziennym. Okej. To nie jest tak, To że spoko. to jest grono niewychowanych osób, które, wiesz, jak jem w restauracji i mnie rozpoznają, to przerywają i chcą robić zdjęcia i oni oczekują, że ja w tym momencie zarzucę swoje pierogi i się poświęcę w całości im. Jak zaczepiał na ulicy zrobić zdjęcie, to raczej w taki przyjazny sposób. Okej. Jest to dla mnie też trochę niezrozumiały fenomen, że ja mogę budzić takie emocje, nie? Bo ja w lustrze na tę twarz patrzę, odkąd tylko pamiętam. Ona się co prawda trochę zmienia, ale cały czas to jest, wiesz, Dobrze się trzymasz. w moim wyobrażeniu ta sama osoba, a zdarza się, że ktoś jest w takich emocjach, że po prostu czuć, jak robimy zdjęcie, że on drży cały z tych emocji. Okej. I to jest dla ciebie dziwne. To akurat nie jest dziwne, tylko to do końca do mnie nie przemawia, że ja mogę budzić w nieznanej dla mnie osobie takie emocje. Ja rozumiem, że można być rozemocjonowanym. To nie jest ani dobrze, ani źle, że taka osoba ma takie emocje, Tak, no. tylko dla mnie to jest takie abstrakcyjne, że chyba nigdy to do mnie tak naprawdę nie dotrze, na co przez te ponad 10 lat udało się mi zapracować, kim ja jestem dla niektórych osób. Zwłaszcza, że ja mam bardzo silny syndrom oszusta. Powiesz więcej, jak to się przejawia? To jest przekonanie, że jesteś niekompetentny do pracy, którą wykonujesz. Jesteś niekompetentny w tej pracy i że to jest tylko kwestia czasu, aż wszyscy się zorientują, że ich oszukujesz. Czy właśnie przez to tyle czasu poświęcasz na Tak. research? I mimo to mam syndrom oszusta. Okej. Ja nawet nagrałem wstęp, żeby może kiedyś o tym opowiedzieć, bo miałem okazję rozmawiać na scenie, robić wywiad z noblistą, jak był na moim uniwersytecie. Akurat jeszcze Nobel dostał za rok, w którym ja się urodziłem, Gerhard Ertl. I ja pamiętam, że to było dla mnie... On zrobił z krystalografię, ale to była chemia. Więc ja, chemik, doktor chemii, rozmawiałem z chemikiem po angielsku. To nie jest ja nie jestem native speakerem, ale komunikuję się sensownie.
profesor trochę nie dosłyszał niektórych rzeczy, ale generalnie komunikacyjnie nie było takiego problemu. Mieliśmy rozmawiać na bardzo ogólne tematy, w ogóle niezwiązane, zapełnić pół godziny czasu ludziom jakąś rozmową. I ja, mimo że mówią, doktorat z chemii, ja wiem, że ja go nie znalazłem w chipsach. Ja na to zapracowałem, na ten doktorat, będąc sam najlepszym studentem na roku. I ja byłem przekonany, że po prostu ja się nie nadaję do tego, żeby rozmawiać z kimś takim, nie? Żeby zadawać mu pytania, to nie jest tak, że on mnie odpytywał, tylko że ja się nawet do zadawania tych pytań nie nadawałem. Po prostu wziąłem kamerę, jak się przygotowywałem do tego, tam w kulisach i nagrałem taki wstęp, że no, zaraz będę rozmawiał z noblistą i mimo, że to nie on mnie ma pytać, tylko ja mu mam zadawać pytania i no to mam taki syndrom oszusta w tym momencie. I to jest moja codzienność, nie? Że robię film o krabach i zaraz ktoś mi powie, że tam się nic nie zgadza. I wyjdzie, że... Coś o tym wiem, bo totalnie, jeżeli chodzi o przygotowanie, dlatego ja też się długo przygotowuję, to jest dokładnie ten sam mechanizm, nie? I on wynika po prostu ze strachu. I przed okazaniem się niekompetentnym albo po prostu... Tak, no, ale z tego co wiem, to jest jeden z najbardziej popularnych strachów i jeżeli chodzi o przedsiębiorców, prezesów, ludzi zarządzających firmami, Tak, to też? jest tak, to jest Bo w nauce to jest dosyć rozpowszechnione. To jest nie wiem, to kiedyś Szymon Negacz właśnie badania Gartnera przywoływał, że to jest najpopularniejsza obawa i strach właśnie wszystkich prezesów i tak dalej, więc podejrzewam, że to jest dosyć uniwersalne, jeżeli chodzi o wszystkich ludzi, tak zgaduję. Nie wiem, ale umieściłbym to bardzo, bardzo wysoko na szczycie. Tak samo, wiesz, lęk przed wystąpieniami publicznymi, no to jest Tak, to są ogromne emocje, nie? Nawet jak się bada lęk, to czasami to jest model generowania lęków, żeby sobie Tak? wyobrazić Okej. wystąpienie publiczne albo zrobić wystąpienie publiczne przed aktorami, czy tam statystami, nie? Dawid, kim ty się dzisiaj czujesz? Jakbyś siebie określił? Czy jesteś w ogóle w stanie sobie przypiąć metkę? Bo nie każdy czuje się z tym komfortowo. Powiem ci tak, opowiem ci historię. Kiedyś byłem zaproszony na wczesnym etapie mojej działalności na konferencję z okazji 25-lecia internetu w Polsce na Uniwersytecie Warszawskim. No i przychodzę tam na miejsce i mam odebrać plakietkę prelegenta i staję przy stole, gdzie są prelegenci i widzę, że tam jest profesor, doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny i tam wymienieni są doktor, ktoś tam. I podpisany politolog, tam techniki informacyjne i na samym końcu leżę ja. Chyba nawet bez magistra było napisane Dawid Myśliwiec, youtuber. Pośród tych profesorów, więc myślę, że tak można najbardziej obrazowo powiedzieć, ale ja jak kiedyś zrobiłem sobie wizytówki, z których nie korzystałem, to napisałem na nich popularyzator nauki. Bo to sprawiło, bo ja przyszedłem, ja chciałem ludziom opowiadać o nauce i znalazłem YouTube'a jako narzędzie do tego, a nie pomyślałem sobie, że będę robił coś na YouTube'a i wymyśliłem sobie format na niego. Okej, dobra, rozumiem. Więc ja bym siebie opisał... to był YouTube, czy cokolwiek innego, tak, ja to bym byłaby siebie to opisał jako popularyzacja nauki. popularyzatora nauki. Super. I jakbym drugi raz robił wizytówki, to pewnie też bym to napisał, tylko po przecinku dodałbym jeszcze twórca wideo na przykład. Spoko. Jaka rzecz, grupa rzeczy, wydarzenie, grupa wydarzeń z przeszłości najmocniej wpłynęła na to, kim dzisiaj jesteś? Cokolwiek to dla ciebie znaczy. No na pewno pamiętam, jak kiedyś dostałem klocki Lego jako dzieciak i chciałem koniecznie policzyć, ile tych takich wypustek jest na takim wielkim arkuszu, do którego się przyczepia inne klocki. Tam był zamek chyba budowany, albo stacja benzynowa. No i siedziałem, dziecko podekscytowane kilka lat, pamiętam, liczyłem sobie
w ten sposób i tata wtedy przyszedł, czemu ja jeszcze nie śpię. Ja mu mówię, co robię. I on mówi, że mi pomoże to zrobić szybciej. I policzyliśmy na jednej krawędzi, policzyliśmy na drugiej. On powiedział, że jak się te dwie przez siebie pomnoży, to tyle wychodzi. I dla mnie to było takie wow. To jest takie wydarzenie, które gdzieś tam sobie pomyślałem. Znaczy, może ja, tak jak mówię, to może być retrospektywne przypisanie czegoś, co zawsze miałem do jednego wydarzenia, ale dzięki za tą końcówkę. ale to było takie, że Aha. kurde, to jest naprawdę przydatne, nie? To jest naprawdę przydatne i to nie jest tak, że ktoś sobie to wymyślił jako sztukę dla sztuki, tylko to jest coś, co ułatwia życie. I no, mi łatwo przychodziła nauka. Mama moja też pilnowała, żebym no, nie zachwycał się gdzieś tym, że mi jest tak łatwo, że w zasadzie jak mi pewne rzeczy przychodzą łatwo, to ja mam prawo wymagać od siebie więcej. Nie do końca wiem, czy to jest zdrowe podejście, ale na pewno ona też mi w to zaszczepiła, że czasami warto spojrzeć gdzieś dalej niż tylko to, czego inni ode mnie oczekują, że samemu też sobie można wyznaczyć jakieś ambitniejsze cele. Myślę, że to mi pokazała. Czy są jeszcze jakieś wydarzenia? No, koszykówka mi też bardzo dużo dawała takiego, poza zupełnie tym, o czym rozmawialiśmy, takim natychmiastowym feedbackiem, to takiego otrzeźwienia, nie? Że to, że jestem dobry w matematykę, w naukę, w ścisłe rzeczy, to nie znaczy, że wszystko, wiesz, będzie mi tylko dawane na tacy, że o niektóre rzeczy po prostu trzeba zawalczyć w oderwaniu od innych osiągnięć i ja mogłem mieć już miałem zresztą kanał i zdarzało się coś takiego, że grałem jeszcze mecze po pierwszej operacji kolana przed drugim zerwaniem i jakiś 17-18-latkowie z Radomia, pamiętam, tak mi skakali po głowie w jakimś meczu, jednym z pierwszych właśnie po powrocie po kontuzji. I byłem strasznie sfrustrowany tym, a oni potem tam po meczu przybili piątkę, mówią, że tam oglądają kanał, że super rzeczy robię. I ja sobie tak myślę, że takie otrzeźwienie też jest ważne, że bardzo dobrze, że oni mi po tej głowie skakali, a nie na przykład uznali, że mi się należy teraz oddać tę piłkę. Więc staram się też mieć w życiu takie osoby, które mogą mnie uderzyć w potylicę, jak gdzieś tam zacznę odpływać za wysoko z tym swoim ego w potylicę, bo ja jestem nie w ciemię bity. Więc to też gdzieś tam zadziałało. Rodzice, tata starał się na pewno zwrócić uwagę, że no nie wszystko będzie szło tylko w lepszym kierunku, że życie to jest trochę taka sinusoida i trzeba się do tego przyzwyczaić i że czasami warto być, to pamiętam też to porównanie jak sprężyna, że im bardziej naciskają, tym więcej energii czasami można z tego zmagazynować w sobie, żeby potem oddać w drugą stronę. Więc poddawanie się w takich momentach, wiadomo, że gdzieś jest moment, w którym trzeba sobie powiedzieć dość, ale można jeszcze zawsze trochę wytrzymać i zobaczyć, czy na przykład to, że tak dostaje się w jakimś temacie po dupie, to nie jest napędzająca rzecz. Dużo takich sytuacji można by wyciągnąć, ale to są te, które mi pierwsze przychodzą do głowy. Gdzie jest ten moment, że można powiedzieć sobie dość? Nie wiem. Właśnie to jest trudne, że może gdybym powiedział dość po 3. filmie na kanale, to nie rozmawialibyśmy teraz, bo nikogo bym nie interesował. Bo uznałbym, że 5000 wyświetleń to nie jest to, po co przyszedłem. Okej, a co musiałoby się stać, żebyś właśnie przerwał w tej pierwszej fazie? Szczerze nie wiem. Nie wiem, dla mnie to było tak nowe i tak dużo rzeczy się tak szybko uczyłem, że ja byłem... Że tam się nie dało przerwać. Tam było ciężko przerwać. Dobra. Tam było ciężko przerwać. Gdyby to było rok później,
to inaczej. Zwłaszcza, że ja na początku sobie narzuciłem ten taki rytm, że film co sobotę i to zwykle było tak, że w czwartek on był pisany, w piątek nagrywany i w nocy montowany albo w sobotę rano kończony. Bo doktorat, trenowanie i tak dalej. Czuję. Ja założyłem trochę ten kanał, bo w sensie inaczej. Założyłem, że ten kanał będą oglądać tacy... To wyszło trochę później, to nie było zamierzone na początku, ale teraz tak uważam, że oglądają go tacy trochę patologiczni rozwojowcy. I ja mam wrażenie, że ty też jesteś takim człowiekiem. To jest ultra wąska grupa, ale też wiem, że oni mają dosyć mało formatów w Polsce. Na świecie istnieje trochę takich formatów. Ty zdecydowałeś się na format popularno-naukowy i to jest dużo szersza grupa. I teraz, czy nie tęsknisz trochę za tym, żeby trochę się jednak zniszować i wejść właśnie w taką klasę ultra, chociaż z drugiej strony mam wrażenie, że twoje filmy są w tej klasie ultra. One bo na ty pewien sposób poruszasz... są, no jeżeli właśnie, chodzi o poziom złożoności i formę, myślę. Tak, no. A to, że tematy są... Nie byłbym w stanie się zawęzić. Zwróć uwagę, że ja mam doktorat z chemii, a z chemii mam prawdopodobnie najmniej filmów. Okej, no. Bo na przykład w pewnym momencie na pewnym poziomie złożoności tematu ja czuję, że zaczynam zatracać taką zdolność do oceny, co jest obiektywnie ciekawe. I mnie na przykład mogłyby interesować różnice między izotermą Dubinina Raduszkiewicza a Radkę Prausnica i mógłbym o tym dywagować z kilkoma osobami na świecie, która jest lepsza do opisu adsorpcji wielowarstwowej na węglach aktywnych. I dla mnie niektóre rzeczy byłyby ciekawe, ale jakbym miał powiedzieć, który z tych elementów jest dobry na film, to nie umiałbym tego zrobić. Natomiast jak na przykład dowiedziałem się ostatnio, że nie można utopić ptaka z otwartym złamaniem skrzydła. Ale nie można ideowo, czy nie można, bo się nie da? W sensie nie możesz wziąć głowy ptaka, zanurzyć go pod wodę, jak ma złamane otwarte złamanie skrzydła i go utopić w ten sposób. Bo ptaki mają... Będzie oddychał jak przez kość. słomkę. Bo ich worki powietrzne i płuca są połączone z kośćmi, które są puste w środku. Okej. Właśnie, i widzisz, i to jest obiektywnie ciekawe. Ja jestem w stanie powiedzieć, że to jest obiektywnie ciekawe, po czym zaczynam researchować ten temat i wchodzę w taki poziom złożoności, że nie wiem, czy to jest ciekawe, czy to jest ciekawe, czy tamto jest ciekawe, więc próbuję ten zachwyt początkowy uchwycić jak najbardziej i opowiedzieć o kilku ciekawych aspektach z nadzieją, że któryś dla ludzi będzie dalej ciekawy. Okej, dobra, rozumiem. Ale wyczerpać ten temat ale ten tak, główny, jak się da. po prostu sprzedać, co mnie zachwyciło tutaj, co mnie tutaj zainteresowało, dlaczego ten film powstał. Znaczy ja nie mówię, że ten film powstał, bo mnie to zainteresowało, tylko to gdzieś powinno między wierszami przewijać się. Okej, czuję. Więc to jest trudne, żeby to na pewnym etapie zbalansować, bo z jednej strony chcesz wiedzieć jak najwięcej, a z drugiej strony im więcej wiesz, tym trudniej ci jest obiektywnie ocenić, co z tego, co wiesz, jest tak ciekawe. Przynajmniej ja tak mam. Okej, Przynajmniej ja dobra, tak mam. dobra. Dlatego zawsze gdzieś tam te dwie myśli takie są, muszę wiedzieć, że są na początku i do nich potem dokładam te fakty, próbuję wybrać ten moim zdaniem najciekawsze, ale te dwie pierwsze myśli muszą być te takie wow. Dlaczego nie ma zielonych tygrysów? Przecież to nie ma sensu. Tak, na chłopski rozum, nie? Żyją w dżungli. Tak. Mają paski, że dlaczego nie są zielone, jak w dżungli polują? Dlaczego jest biały tygrys, jak poluje w śniegu, a nie ma zielonego, jak poluje w dżungli? No, to jest nielogiczne. Skoro lwy na wypalonej słońcem sawannie są żółte. No to takie płowe. Dlaczego?
Ale to jest ciekawe. Ale to jest potem... przypadek, nie? Słucham? To jest przypadek, bo jeżeli chodzi o, tak już wchodząc w naukę, nie? Jeżeli chodzi o to, że tygrys jest tam żółto-czarny, tak? To inne zwierzęta go widzą tak, że on naprawdę się dobrze kamufluje. Ale to jest przypadek, prawda? Że one nie są zielone. To nie jest przypadek. To nie jest przypadek. Nie, bo nie ma presji takiej. One by nie zyskały na tym, gdyby były zielone. Okej, dobra. Bo ich ofiary są dichromatyczne. Widzą kolory inaczej i dla nich kamuflaż w ich oczach jest inny. Jest okej, nie? No i żaden ssak nie produkuje zielonego barwnika, więc musiałyby wyewoluować zupełnie nowe, a tak operują na tym, co ewolucja miała do dyspozycji. Dobra, czyli to nie jest przypadek, bo ten zielony jest trudny do wytworzenia. Niepotrzebny, okazuje się. Dobra. No. Gdyby tygrysy polowały na ludzi, to byłaby być może presja, że były, a my byśmy żyli w dżungli przypadkowo. Tak. No. To byłaby presja. No dobra, okej. I to jest zupełnie taka myśl, wiesz, że ona też na wielu innych płaszczyznach jest fajna do filmu, bo nad takim filmem teraz pracuję, właśnie nad scenariuszem, dlaczego nie ma, gdzie się podziały zielone tygrysy. Bo z jednej strony jest tak, no są białe tygrysy syberyjskie na śniegu. Tak. Dlaczego nie ma zielonych w dżungli, nie? Ale ona pozwala na tak naprawdę, jeżeli ktoś chce bardzo mocno przemyśleć tę całą sytuację, proces dochodzenia do tej odpowiedzi, no to ona daje taką, powiedziałbym, nauczkę na całe życie, że czasami może to wcale nie jest tak proste, że może my niepotrzebnie się dziwimy tym rzeczom, w sensie może to ma rzeczywiście jakieś uzasadnienie, może to, że świat wygląda tak, a nie inaczej, to jednak ma sens, a nie dlatego, że ktoś nie pomyślał jak wujek na weselu. Dobra, to jaki jest przepis na coś, co ty zrozumiałeś po latach robienia YouTube'a, czego nie rozumiałeś na samym początku, ale dzisiaj już wiesz, że tak, to jest przepis na dobry film, składowe i tak dalej. Znaczy, wydaje mi się, że całkiem dobrą koncepcję miałem na początku, czyli robić coś, co mnie interesuje, jak dla siebie i nie opowiadać więcej, nie opowiadać za dużo, nie przesadzać z uproszczeniami. Natomiast to, czego się najbardziej nauczyłem, to kluczowa myśl powiedziana 2 razy na 2 różne sposoby, bo bardzo często w komentarzach czytałem wykrzywione przesłania filmu swojego. I to jako na przykład argument w dyskusji. Coś, co nie mi chodziło, nie do końca o to mi chodziło, a ktoś używa tego, przecież on powiedział, że. I istotna jest... Czyli 2 razy wytłumaczenie tego samego innymi słowami, 2 razy tak? powiedzieć to samo różnymi słowami. Może być jedno wytłumaczenie, ale żeby ta myśl, która ma zostać z ludźmi, żeby zmaksymalizować szansę, że ona z nimi zostanie. Czuję. I że jej nie wykrzywią. I co bym powiedział? No historia, jak się fakty przecinają z historią, ale taką, którą można śledzić, no to jest łatwiejsze do śledzenia. W sensie, że jakieś osoby coś robią, a nie coś zostało odkryte przez jakieś osoby. Strona czynna raczej niż bierna. Jeżeli te osoby mają jakieś ciekawe przymioty charakteru, przymioty ciała albo epizody w swoich życiorysach, to warto poświęcić dodatkową minutę, żeby o tym wspomnieć, bo to ich uczłowiecza i to znowu łatwiej jest śledzić taką historię. Łatwiej byłoby opowiedzieć, nie wiem, o Tycho Brahe. Ktoś prędzej zapamięta tego astronoma, jak powiem na przykład, że stracił nos w pojedynku i miał srebrny nos i umarł przez to, że bał się pójść siku przy królu, bo zapalenie pęcherza. Nie chciał wstać od stołu zaproszony na ucztę z królem. Czyli więc w ten sposób historia, na przykład można. Tak? No i pierwsza minuta, nie? Że ja kiedyś miałem w zwyczaju spokojnie wchodzić w temat. Im szybciej jestem kogoś w stanie wciągnąć w temat, właśnie poprzez historię, to najlepiej się sprawdza, to z tego staram się korzystać. Tak, no na YouTubie to jest po prostu konieczne, nie? Żeby robić zasięgi. Ty, Dawid, jesteś introwertykiem? Czy w ogóle wierzysz w takie twarde podziały? Twardy nie, ale wydaje mi się, że jest mi bliżej do introwertyzmu, ale takiego ciekawego, bo ja rozróżniam introwertyka od ekstrawertyka. Oczywiście to jest pewnie dużo bardziej złożone, ale dla mnie tym kryterium, którym ja bym się kierował, to jest to, czy ze spotkań z dużą grupą ludzi ty czerpiesz energię, czy zużywasz.
I ja uważam, całkiem dobrze sobie radzę w wystąpieniach publicznych i bardzo to jest dla mnie przyjemne, jak mnie ludzie słuchają i mogę przez 3 godziny się produkować na scenie, a potem godzinę sobie robić z nimi zdjęcia. Ale jak tylko to się kończy, To musisz odpocząć. oj tak. Dokładnie tak to wyceniałem, patrząc między słowami, obserwując to, bo tak to opisałem dokładnie. Fajnie. Cieszę się, że trafiłem. Cieszę się, że jest więcej takich ludzi, bo o tym się trochę nie mówi, nie? Ale mam wrażenie, że nie to, że to jest jakiś temat tabu, tylko wydaje mi się, że za bardzo próbujemy się dopasować do innych, że jak wszyscy się dobrze czują w towarzystwie, my też i no, nie mówimy tego, wiecie co, muszę się trochę odciąć od was wszystkich, bo muszę sobie ze sobą pobyć, nie? A to jest ultra zdrowe, nie? Żeby to zrobić. Spoko. Współpracowałeś kiedyś z agencją Wear Fantasy I dalej współpracuję. i To dalej jest współpracujesz. aktualnie agencja, z którą współpracuję. Dobra, właśnie miałem o to pytać, bo na stronie cię nie ma, nie wiem dlaczego, ale jesteś Może gdzieś dobrą jest. postacią. Nie wiem, nie ma? Szukałem. Kamil. Dobra, załóżmy, że jest. Bo No. znalazłem właśnie notkę prasową starą, że tak jest. Ja sprawdzę. No. Sprawdzaj. No jest Karol, jest Włodek Markowicz, jest Karol Paciorek, jest Cybermarian, rzeczywiście. hardkorowy koksu, reszty nie znam, ale no tych ludzi kojarzę. Iluzjonista Y, to jeszcze jego kojarzę. Dobra, bo no to widzisz. To sorry. Ciekawe. To nie wiem od kiedy. Właśnie chciałem pytać, jak się współpracuje i dlaczego przestałeś, ale widzę, że Dobrze nie się przestałeś. współpracuje. No. Ja tam Warto w ogóle z agencją współpracować i dlaczego tak, myślę, dlaczego nie? Myślę, że warto przy tym modelu, który ja mam. W sensie, gdybym nie potrzebował researcherów i mógł w to miejsce zatrudnić menadżera i opcjonalnie dopłacać prawnikowi za sprawdzanie umów, to można wtedy myśleć o robieniu tego własnym sumptem. Natomiast w momencie, gdy dla mnie priorytetowym wydatkiem jest opłacenie pensji researcherek, to poleganie na agencji, która weźmie tam swój cut od tego wszystkiego jest zdecydowanie plus, bo tam jest i obsługa menedżerska, i obsługa prawna, więc tak. Okej, dobra. Jak to wygląda? Bo Ale o czym teraz, o jakim aspekcie mówisz? nie wiem, jakie pytanie zadać. Po prostu, bo nigdy nie pracowałem z takimi ludźmi, więc, No generalnie więc to nie jest tak, wiem, że to... co o tym trzeba wiedzieć. Co ty byś chciał wiedzieć o tym, jakbyś miał sobie to Ojej, powiedzieć? ciężko mi teraz powiedzieć, bo ja z taką albo inną agencją współpracuję od 9 lat pewnie. Ale co trzeba wiedzieć? Że będzie... I to też ciężko powiedzieć, bo ja mówię o tym, co u nas się dzieje. U nas jest bardzo dużo zapytań i na początku, jak to się pojawiało, to było takie, dobra, to może wszystkim coś zaproponujmy. Ja na przykład teraz już wiem, że niektóre trzeba od razu zrzucać, bo to jest szkoda czasu. Jak wiesz, że na 90% czegoś nie zrobisz, to szkoda godzinę spędzać na tworzenie koncepcji, którą będzie widać, że jest na siłę pod klienta robiona. Trzeba wiedzieć, że w takich sytuacjach dużo się dzieje i bardzo często jest tak, że na przykład terminy są nieprzekraczalne, co może skutkować tym, że pracujesz w nocy w dzień przed oddaniem materiału. Ale to są, myślę, każdy, kto robi kreatywnie, to sobie zdaje z tego sprawę do pewnego stopnia. No i na pewno to, co mnie zaskoczyło, to jak duże bardzo często to są organizmy. Że to nie jest tak, że to jest 5 osób, tylko że to jest 50 osób, które się zgłaszają w twoim imieniu, więc to jest duża korzyść, że potrafią też robić działania proaktywne. W różne miejsca się zgłaszają i no, dużo tych osób do kontaktu potrafi być, więc to momentami bywa takie naznaczone chaosem, że albo ci się często zmienia ktoś, kto się tobą opiekuje, czyli taka osoba do kontaktu,
albo kontaktuje się z tobą 10 osób w sprawie 20 współprac, gdzie tak naprawdę no, ciężko jest komuś innemu niż ja czy Monika odpowiedzieć, czy możemy zrobić reklamę odkurzacza, czy nie, czy segment z odkurzaczem, czy nie, no bo ktoś tego może nie umieć ocenić, czy to merytorycznie jest do zrobienia. Ale ja sobie akurat współpracę z Weird Fantasy bardzo, bardzo chwalę. To nie jest tak, że nie ma tam rzeczy, które bym chciał, żeby się poprawiły. Jakie? Ale to są raczej takie wewnętrzne, nie? To są takie rzeczy wewnętrzne. Chwalić publicznie, uwagi zwracać. Albo w komentary, czego nie nagrywam, albo gdzieś tam na boku, ale to nie są jakieś takie grubsze rzeczy, nie? Głównie chodzi o to, że jak się robi dużo takich wątków i nie masz informacji, że któryś upada, to w twojej głowie jest za dużo rzeczy otwartych i gdzieś tam przegapiasz te, które nie upadły. Na przykład. Czuję. Jakie jest minimum twoim zdaniem przy takiej wielkości kanału, jeżeli chodzi o współpracę z jakąś marką? To zależy od marki na pewno i to zależy od tego, jakie świadczenia i jaki termin. Dobra. Więc powiem ci tak. Jeżeli ktoś zgodzi się na przykład na wrzucenie segmentu do filmu, niezależnie od treści filmu i robimy to tak, że procesujemy tylko ten fragment, a film oni nam zostawiają, no to my możemy coś takiego zrobić za, nie wiem, 40-45 tysięcy złotych. Okay. Jeżeli ktoś chce cały film, no to na przykład zaczynamy rozmawiać razy 2, jeżeli to jest ktoś taki zupełnie przypadkowy, ale jeżeli ktoś chce do tego jeszcze świadczenia na social mediach, no to wtedy nie wyceniasz tego jako sumy, tylko gdzieś tam zbijasz. No. Jakby ktoś w tym momencie do nas przyszedł z zapytaniem o rolkę i byłoby to do zrobienia, to byśmy rozmawiali o kwocie kilkunastu tysięcy złotych pewnie. Okej. Dobra. Jaka musiałaby być agencja, żebyś zrezygnował z obecnej agencji i przeszedł do niej? Nie wyobrażam sobie tak. Znaczy, to nie jest tak, że to jest jakaś taka, wiesz, nie do zmiany, ale nie zawracam sobie tym głowy. Okej, dobra. Nie jest to jeżeli coś działa na tyle dobrze, że nie mam zastrzeżeń w takim ogólnym rozrachunku, to szkoda trochę moich mocy przerobowych, żeby myśleć, co musiałoby się wydarzyć, żeby było lepiej. Na pewno w porównaniu do agencji, z którymi wcześniej współpracowałem, bardzo sobie teraz chwalę tę proaktywność, że na przykład mówię, że jest taki motyw, że możemy zrobić taki i taki film i w moim imieniu oni się odzywają do firm, które mają w swoim portfolio, z którymi współpracowali, a nie czekamy, aż się ktoś odezwie. No tak, no ultra wygodne. Zresztą to im się opłaca, nie? Kurde, no patrzyłem na przychody takich agencji, to są jakieś niebotyczne biznesy. No. Fajnie. Dawid, powiedz mi, czy w ogóle istnieje taki prosty sposób wgrać sobie taki mindset naukowca, żeby wątpić? Żeby wątpić, siebie, dokładnie. Nieprzerwanie. żeby wiesz, żeby, nie wiem, jakiś framework konkretnych pytań, które trzeba sobie zadawać, żeby... Jest jedno pytanie, które ja sobie często zadaję, a przynajmniej staram się często zadawać. Jak wygląda argument, który sprawia, że zmieniam zdanie na jakiś temat? Ja nie muszę go znaleźć, tylko cechy takiego argumentu trzeba wskazać. I to jest dobre też w dyskusji, zadać komuś pytanie, kto się z tobą nie zgadza i dyskutuje, jak wygląda argument, który sprawia, że ty zmieniasz zdanie, bo może się wtedy na przykład okazać, że go nie ma. Albo że on jest nieosiągalny, nie? I oszczędza ci to mnóstwo czasu. Ale tak, ja sobie takie pytanie czasami zadaję, że przychodzę do filmu z jakąś taką myślą i wydaje mi się, że ten film może sprzedać taką myśl. Oczywiście niektóre filmy sprzedają fakty i ciekawostki, no to tam to jest niepotrzebne, ale tutaj na przykład, że taka myśl powinna, czy taki wniosek powinien być wyciągnięty. Jak wygląda argument, który sprawia, że zmieniam zdanie i sprawdzam, czy on istnieje. Po pierwsze, czy on czy ma znamiona naukowości, a po drugie, czy coś takiego istnieje. Okej. I jesteś skłonny, w sensie musisz być skłonny. No, kilka razy mi się zdarzyło zmienić koncepcję, czy w ogóle o 180 stopni zdanie na pewne tematy. Fajne. Masz jakieś takie frameworki, jak właśnie nie wyciągać błędnych wniosków? Bo to też jest
to też jest trochę coś innego, nie? Myślę, że nie ma takiego jednoznacznego wskaźnika. Zawsze warto pilnować się, żeby wszystko, co mówisz na jakiś temat, nie opierało się o jedną publikację naukową i to jest, myślę, najlepsze, co mogę powiedzieć. My staramy się oczywiście, nawet jak mamy te spotkania researchowe, to poza tym, że tam są na bieżąco źródła podawane, to cały czas próbujemy te źródła tak jakby oceniać, że tam to jest jakiś krzak czasopisma, a to jest dobre i one mówią sprzeczne rzeczy, więc raczej szukał tego dobrego, Macie wagę, tak. ale takiego jednego przepisu nie ma, głównie dlatego, że no, nauka to jest jednak, tak jak już dzisiaj wspomniałem, żywy organizm i to, co nam dzisiaj się wydaje, że jest niepodważalne, za 20 lat może okazać się śmiesznostką, tylko że my tego teraz nie wiemy i to nie czyni z nas idiotów dzisiaj. To jest trochę jak ocenianie, nie wiem, czy chcesz tu wyciągać tematy typu koronawirus, nie? Czy decyzji dotyczących COVID-u sprzed 5 lat z wiedzą 5 lat później, gdzie wiemy o tym wirusie i o tym, w jakim kierunku jego ewolucja poszła, zmiany, więcej niż wtedy mogliśmy przykładać. Tak jakbyśmy się dogadali, że rzucam kością, piszę na kartce liczbę od 1 do 20, spodziewasz się, że tam jest liczba od 1 do 20, a ja odkładam ją tutaj, ty nie widzisz, co tam jest i daję ci pulę działań, które mogą zwiększyć albo zmniejszyć tę liczbę, ale jak będzie większa niż 10, to 1 miliard ludzi umiera. Okej, dobra, czuję. Nie? Dobra analogia, no. I ty nie wiesz, co tam jest. I dopiero po pewnym czasie się dowiesz, czy te twoje działania były odpowiednie, czy nie, no ale zakładasz jednak raczej najgorsze. To duży eksperyment. No. Po czym ale może się okazać, że ty odwracasz, a tam 28, że miałeś w ogóle złe założenia na początku. To też mogło być prawdziwe. Okej. Bo widzisz, ja tutaj próbuję w podcaście znaleźć, wiesz, z czasem odpowiedź na pytanie, jak się robi biznes, ale tak naprawdę, nie? Ojej, to jest trudne pytanie. Dlatego wiesz, zbieram mądre głowy. Tydzień temu z Jackiem Śledzińskim rozmawiałem. Petarda, zapraszam do rozmowy. On jest nie dość, że doktorem nauk społecznych, to jeszcze ma ogromną firmę i jeszcze robi consulting ludziom i robi właśnie prace naukowe na tym gruncie, wykorzystując na przykład teorię gier do tego, czy firmy mają lepiej, jak będą ze sobą współpracować, czy ze sobą walczyć i tak dalej, nie? Tego typu rzeczy. Ty masz background naukowy, dlatego stwierdziłem, że może coś podpowiesz, jak lepiej podejść do tego, żeby, wiesz, wyciągać te rzeczy. To jest trudne, zwłaszcza w naukach ścisłych, mówię. No i to nie jest wina niektórych ludzi, że żyli w przeszłości, nie? Więc my też kiedyś będziemy żyli w przyszłości. Znaczy będziemy mogli powiedzieć o sobie, że żyliśmy w przyszłości i ja nie podchodzę tak, że coś jest prawdą. Znaczy dobra, no wiadomo, że są takie rzeczy, które już się nie zmienią. No, nigdy nie będzie tak, że niedobór witaminy C przestanie wywoływać szkorbut, więc są takie rzeczy niezachwiane, ale mówię tutaj o takich rzeczach, o takich kwestiach, w które czasami się zagłębiamy w naukowym bełkocie, więc robimy co możemy, ale uniwersalnego podejścia do tego ja bym nie znalazł. Okej. W tym momencie. Robimy najlepiej jak się uda, ale jednego uniwersalnego takiego teściku nie ma. To by było zbyt proste, jakby był jeden teścik. Wtedy bym nie mówił, że trzeba całego przedmiotu w szkole. No, rozumiem. Dawid, trochę nas czas goni, więc będę próbował to zamknąć. Tutaj staram się zostawić dla gościa taką przestrzeń, w której nie ja dyktuję, co ty masz powiedzieć, tylko chciałbym dać ci tą przestrzeń, mimo że miałeś prawie całą, ale chciałbym dać ci taką przestrzeń na to, żebyś ty powiedział od siebie to, co chcesz powiedzieć ludziom. Jakąś taką myśl, którą chciałbyś przekazać, podkreślić, zostawić? Ostatnie 10 lat mnie nauczyło jednego, że ludzie mają problem z zaakceptowaniem pewnego rodzaju odpowiedzi, bo szkoła w nas zakorzeniła myślenie poprawnie, niepoprawnie, dobrze, źle, w kluczu albo poza kluczem, więc są punkty albo nie ma punktów.
I tu nie mówię tylko o polskiej szkole, generalnie wiele systemów szkolnictwa się o to opiera. A niestety w życiu bardzo często najlepszą odpowiedzią na wiele kwestii jest to skomplikowane. I chciałbym, żeby jak najwięcej osób, zresztą z tą myślą też robiłem cały cykl występów po Polsce, który właśnie tam niedawno się skończył, w momencie, kiedy rozmawiamy. Chciałbym, żeby jak najwięcej osób było świadomych, że odpowiedź to skomplikowane to nie jest ani koniec dyskusji, to jest tak naprawdę początek rozmowy o czymś bardzo często, ani to nie jest uciekanie od odpowiedzi, tylko jest to zwykle najlepszy opis tego, jak się sprawy mają. I jeżeli ktoś daje proste odpowiedzi na trudne pytania, to prawdopodobnie nie jest w tym do końca uczciwy. Z różnych względów, celowo albo nie. Ale niestety, jeżeli pytanie jest skomplikowane, to nie powinniśmy oczekiwać na nie prostej odpowiedzi. Jeżeli ktoś nam mówi, kto ma wszelkie przymioty ku temu, żeby być ekspertem w jakiejś dziedzinie, że coś jest skomplikowane, to warto go zapytać o to, dlaczego, co z tego wynika, co w tym jest skomplikowanego, co wiemy, co nie wiemy, dlaczego te rzeczy wyglądają, a nie iść do kogoś innego, kto da nam odpowiedź, jakiej oczekujemy, jednoznaczną. Czyli zaakceptować to, że to skomplikowane to jest raczej odpowiedź na wiele pytań i traktować to jako punkt wyjścia do dalszego mierzenia się z tym pytaniem, a nie jako koniec rozmowy z osobą, która nam to próbuje przekazać, bo gdybym ja dostawał złotówkę za każdym razem, jak nam na spotkaniach researchowych pada to skomplikowane, to bym nie potrzebował żadnych sponsorów kanału, prawdopodobnie. Niestety, era prostych odpowiedzi jest za nami, szkoła nas do tego nie przyzwyczaja, nie uczy, że czasami to jest właśnie skomplikowane, co nas interesuje, a potem jest cała masa ludzi, którzy mogą to próbować eksploatować. Czuję, bardzo fajna myśl. No. Dobra. To po prostu otwiera nas na manipulację, niestety, oczekiwanie prostych odpowiedzi na trudne pytania. Zgadzam się. Mam jeszcze taki blok, gdzie to gość zadaje tobie pytanie. O, to jest ciekawe pytanie. Jak zaakceptować różnice w zespole? O, i to jest dobre pytanie. Nie uważam, że miał jakiekolwiek kompetencje, żeby na to odpowiadać. Ja raczej unikam zarządzania w ten sposób. Jeżeli dla mnie najważniejsze jest to, żeby były zrobione rzeczy, których oczekuję i liczę, to jest też zrzucanie odpowiedzialności z siebie na pewno, ale że dorośli ludzie będą w stanie wyjaśnić pewne rzeczy. U nas też zespół nie jest na tyle duży i nigdy nie był, żeby się pojawiły jakieś takie konkretne niesnaski, natomiast mogę powiedzieć, że jeżeli z kimś masz trudny przelot, to nie musisz z tym kimś pracować. Z punktu widzenia kogoś, kto jest po prostu odpowiedzialny za tę firmę, czyli ten przedsiębiorca, tak jak tutaj mnie kilkukrotnie nazwałeś, nie wiem, czy to dobrze, czy to źle. Niektórzy by się czuli obrażeni, a niektórzy zadowoleni. No. Jeżeli są wątpliwości, masz względem kogoś wątpliwości i one nie znikną, powiedzmy, po miesiącu, no to zamiast próbować taką osobę wkomponować, to może lepszym rozwiązaniem jest nie próbować wkomponować, tylko się rozejść, póki jeszcze te tarcia nie eskalują. Okej, czyli jesteś bardziej przekonania, że rzeczywiście... Po 10 latach, powiedzmy, nie? W sytuacjach, w których gdzieś jakieś takie sytuacje miały, takie przypadki mogły mieć miejsce. Właśnie to jest, myślę, wada moja, że ani ich na bieżąco nie adresowałem w myśl, że ludzie się dogadają, bo są dorośli, albo sam uważałem, że to się unormuje po pewnym czasie, jeżeli to mnie dotykało. Czy twoim zdaniem ludzie się zmieniają? Tak. Okej. Oczywiście, że się zmieniają. Pewnie wolniej niż by sobie tego życzyli często, ale się zmieniają. Okej, tak?
to jest twoje stanowisko. No, W sensie ktoś ja się się nie, też... nie zmieni o 180 stopni w pół roku. To będzie tak rzadkie, że mogę śmiało powiedzieć, że nie. Ale jest wielka szansa, że śmieszek z liceum, którego pamiętasz sprzed 20 lat, jak się z nim teraz spotkasz, to będzie na przykład, nie wiem, proboszczem, nie? Który Tak, daje no. bardzo spokojne i takie stonowane jednak te kazania. Muszę o to zapytać. No dawaj. Wierzysz w Boga? Nie wiem. Nie wiem. Staram się o tym też nie wypowiadać, bo to jest kwestia bardzo indywidualna, moim zdaniem. Na pewno mogę powiedzieć, że mam problem z wyobrażeniem Boga, które próbuje mi się sprzedać. Natomiast ja stoję na stanowisku, że to jest naprawdę kwestia na tyle indywidualna, że ciężko jest na to pytanie odpowiedzieć, nie wrzucając się w jakieś takie ramy, stereotypy. Bo ktoś pomyśli, że ja reprezentuję tutaj stanowisko naukowe i w związku z tym nie powinienem się wypowiadać. A ktoś powie, że skoro na przykład wierzę, tylko nie tak jak doktryna katolicka by tego nakazywała, no to znaczy, że jestem nienaukowy. Myślę, że i religijność, i podejście naukowe się nie wykluczają, tak długo jak nie próbują się nawzajem tłumaczyć. Nauka może co prawda badać religię, powiedzmy, nie? Tam co się dzieje w jakichś tam sytuacjach, ale tłumaczyć istnienie, nieistnienie tutaj moim zdaniem, to jest subiektywne, podkreślam, nie powinna. To jest trudne pytanie. No, myślę, mam na pewno dużo... Plan ci zacząłem aż przestawiać. Widzę. Mam duże zastrzeżenia względem nauk Kościoła katolickiego, zwłaszcza tego, co się działo w Polsce w ostatnich latach i tego, jak do niektórych problemów podchodzili, już nie nazywając ich, żeby ci nie zdemonetyzować filmu, nie? Że ciężko jest mi odpowiedzieć na to pytanie, które zadałeś, bo tak mocno zrośnięte są w mojej polskiej głowie Kościół katolicki i wiara w Boga, nie? A do jednego mam w ostatnich latach dużą awersję. I nie wiem, czy ta odpowiedź, którą na przykład mógłbym udzielić, czy ona nie będzie przez to się narzucała. Więc na razie bym powiedział tak publicznie, że postawa agnostyczna, nie wiem. Na pewno uważam, że dużo rzeczy, które wiele religii na świecie uczy, można sprowadzić do tego, żeby nie być dupkiem. I względem tej doktryny na pewno staram się funkcjonować, więc nie potrzebuję do tego Kościoła katolickiego, żeby mi powiedział jednoznacznie. Fair enough. Który ma oczywiście jeszcze opcję, żeby się też zmienić. Jakby patrzeć, tylko on jeszcze wolniej niż ludzie się zmienia. Tak. I ma dużą bezwładność. Tak. No, niestety. Dawid, bardzo, bardzo ci dziękuję za twoją otwartość. Spodziewałem się, że będziesz otwarty, ale nie spodziewałem się, że aż tak. Co jest super. Bardzo, bardzo mnie to cieszy. Przyszedłem jak wszędzie, więc nie musisz czuć się wyróżniony, spokojnie. Super. Bardzo, bardzo ci dziękuję za twoją postawę. A ja dziękuję za zaproszenie i miłą rozmowę. Super. Hej. Krótka wstawka z podsumowaniem. Dzięki, że zostałeś do końca. Zgaduję, że jako jeden z nielicznych chciałbym ci się odwdzięczyć. Zauważyłem, że YouTube zaczyna zamykać się na komunikację bezpośrednią z widzami, więc stworzyłem listę mailingową do tego celu. Tylko tam będę publikował niektóre treści, te, które uznam za najbardziej wartościowe lub intymne, bo uważam, że tam będą tylko ludzie, którzy najbardziej mi ufają. Zadbam, żebyś nie przestał. W mailach możesz spodziewać się m.in. zakulisowych nagrań z gośćmi. Co ważne, nigdzie indziej niepublikowanych. Wartościowej wiedzy o YouTube dla biznesu i sprzedaży, bo tym trochę się jaram, i oczywiście wszystkich informacji przydatnych w rozwoju biznesu, zarządzaniu, ogólnym rozwoju, wzroście, diecie, ćwiczeniach, rutynach i tym podobnych. Będą tam tylko wartościowe materiały wysyłane rzadko. Pewnie raz na miesiąc będzie dobrze, ale to też dopiero za kilka miesięcy.
Obiecuję Ci, że nie będę używał automatyk z dużą częstotliwością. Wszyscy znamy miejsca, gdzie codziennie dostajesz maile z naciskiem na zakup 100 kursu. Mnie to też wkurza i wiem, że nie zadziała w moim przypadku. Wierzę, że jak masz coś wartościowego, to nie musisz do tego natarczywie namawiać. W skrócie, jeśli znajdę coś wartego Twojej uwagi, podzielę się tym z Tobą. Jeśli nie, to nie pojawię się w Twojej skrzynce. To pewna osobista obietnica. Dzięki za zaufanie i za Twój czas, bo to najcenniejsze, co mogłem od Ciebie dostać. Jestem Twoim fanem i mam nadzieję, że dzięki temu kanałowi coś kiedyś będzie dla Ciebie prostsze, tak jak zaczyna być dla mnie. Wracam gadać.